Czekamy jeszcze. O, 4 minuty, cześć. A to niespodzianka, co? Zobaczcie. Czekamy na trochę więcej osób. Cześć, 4 minuty, cześć. Trzeba kieliszki przynieść. Słuchajcie, dzisiaj uczta. Cześć Marta! Gratulacje! Woo! Tylko czekam, aż pies będzie szczekał. Widzowie, jest zabawa, bawimy się. Ja dzisiaj, jak dzisiaj odświętnie? Odświętnie? Nie, sweterek. Sweterek, tak? Ale bardzo się cieszę, że widać, że odświętnie, a jeszcze nie jest odświętnie. Ale a co świętujemy? 3 lata na YouTubie! 3 lata na YouTubie i wejście do programu zarabiania. Co prawda pierwszy etap, ale ja się już z tego bardzo cieszę, więc ja już postanowiłem, że dzisiaj się odpalę, z tego względu też, że no po prostu i tak będę gotował, a mówię, byłem na zakupach z żoną, więc widzicie, 3 lata. 3 lata na YouTubie. Co prawda pierwszy rok to taki tylko był, wiecie, tylko był bardzo tak troszeczkę, no a później już zacząłem tak dosyć, gratulacje, oby tak dalej, dosyć, no już później zacząłem dodawać te filmy, no i w końcu się dostałem w pierwszym programie, więc postanowiłem, że dzisiaj będziemy świętować. Wszechmocnie uzdolniony, pozdro i zdrówka dużo, siemano, dzięki wielkie, ale jakby ktoś był ciekawy, no to alkohol free. Alkohol free, więc no wiecie, bezalkoholowy, ale trzeba też się umieć bawić bez alkoholu. Żona jest w tym, żona poszła jeszcze do dodatkowego sklepu, a ja mówię, już się włączę, bo będę gotował, chcę zrobić dzisiaj wszechmocno zdaniony, hej. Mam forsę, co ty na to? O matko, znowu ten pan. No i w związku z tym, że będę gotował, no to się już właśnie odpaliłem. Co będziesz gotować? Co będę gotował? Właśnie, to jest tak. W ogóle jeszcze obiadu nie jadłem z małżonką. Z małżonką jeszcze obiadu nie jadłem, a już jest 18, więc nie wiem, czy zrobię. To jest tuńczyk. To jest kawał tuńczyka, 1,40 kg. Nigdy tego nie robiłem, więc chcę to zrobić, ale nie wiem właśnie, czy zrobić to dzisiaj, czy zrobić to jutro. Na pewno zrobić. Mordo jesteś. Żona kupiła trochę tych warzyw i tak dalej, więc zrobię dzisiaj to i to. No, piękne mięso. Tak, kawał tuńczyka, 1,40 kg, mówię. Nigdy nie jadłem, znaczy tuńczyka jadłem, ale nie jadłem takiego, nie? Trochę się boję, bo ja nie lubię mięsa surowego, a wiem, że tuńczyka się robi tak, wiecie, jak steki, nie? No, słuchajcie, także. Panie, już się popsuło? 3 lata. No dziś zrób tego tuńczyka, jest po temu okazja. Tylko właśnie ja zaraz będę robił kapuśniak. O proszę. No to kapuśniak też bardzo lubię kapuśniak. Nie wiem właśnie, czy mi się uda. Muszę ziemniaki obrać i tak dalej. Żona sobie kupiła róże, a ja wykorzystałem je. Wykorzystałem róże żony, także no. No więc co, no będziemy robić, nie? Będziemy robić. Poczekamy na żonę. Napijemy się szampana. Słuchajcie, kupiłem babeczkę, specjalnie trójeczka. Także trójeczka jest, podobno ma puszczać, wiecie, jak to się mówi, wiecie, te takie, co się pali.
Zapomniałem, jak to się nazywa. Piękne róże, będziesz miał obiado, kolację. Tak, Marta, dokładnie. Dzień dobry, Robert. O, Karolina, siema. Wiecie co, ale nie pomyślałem z tym, bo to dla małych dzieci już dzisiaj się rozpierdzieliło, ale funkcjonuje. Nie, zaraz oczywiście ściągnę. Zaraz oczywiście ściągnę. Dobra, co mamy? Właśnie nie wiem, czy robić tego tuńczyka, ale chyba go zrobię. Chyba go zrobię. Ja już sobie może, tylko będzie mi przeszkadzać ta czepeczka. Wiecie, to odpalę, jak przyjdzie żona. Pies się patrzy jak na idiotę. Jak przyjdzie żona, to będę świętował, bo żona poszła jeszcze do Aldi, mi się już nie chciało. Byliśmy w Lidlu, więc... Siemanko, siemano, Dawid. Właśnie live skończyłem i wpadłem z kciukiem do góry. Co za okazja. 3 lata na YouTubie. 3 lata na YouTubie. A masz już pomysł na tego tuńczyka? Przeczytałem gdzieś tam, chciałem zrobić tego tuńczyka, wiecie, tak, no wiem, że je się na takie bardzo małe kawałki kroi. Chciałem zrobić takie 2 steki, posolić, popieprzyć, do tego ziemniaczki. Oczywiście wiem, że jak to się mówi, no z ziemniakami tego się nie je, ale sobie pomyślałem, że pokroję do tego jeszcze paprykę, i usmażę tą paprykę na takim oleju też balsamicznym, no i do tego ziemniaczki, nie? Takie wiecie, po polsku, a jednak nie po polsku. Skończyłeś dziś 3 latka? Tak, mam 3 latka, 3,5. Nie, 3 lata na YouTubie właśnie dzisiaj. Myślałem, że 2 lata, jednak 3 lata. Michał Recykling, cześć. Gratulacje, życzę 3 następnych owocnych lat. No, dziękuję bardzo. Pierwszy rok, mówię, pierwszy rok, no praktycznie próbowałem, nie? Próbowałem coś tam działać. Drugi rok, no już trochę więcej, ale też dodawałem wszystkiego tego za mało. No i dopiero teraz właśnie też dzięki Michałowi Recykling, bo Michał tam mi trochę powiedział, że trochę tych filmów więcej dodawać, no i tak się potoczyło. Dobra, słuchajcie. Oczywiście, wiecie, trzeba było uratować torebkę, nie? Torebka uratowana za 3 euro. My takie akcje wspieramy z małżonką. Zapalę światło. Zapalę światło czy zgasić? Jak wam lepiej? My ratujemy takie paczuszki. Słuchajcie, w tej paczce było dzisiaj, no wiecie, no to bonen, nie wiem jak się mówi, no fasolka po prostu. Fasolka, do tego ogórek był w tym, do tego papryczki, akurat mi papryki będą potrzebne, papryka taka, 2 cebule, do tego duże mango, pomidor taki, wiecie, ten ciemny, on jest najprawdopodobniej hiszpański do smarowania chleba, ale nie jestem pewien. No i kawałek sałaty, nie? To jest sałata? Tak, no i sałata, nie? Więc słuchajcie, za 3 euro my lubimy, panie, czapka ci leci. My lubimy takie akcje, nie z tego względu, że wiecie, że człowieka nie stać, ale lubimy ratować takie rzeczy, bo to jest za 3 euro i się wiecie, opłaca, nie? Zapal. Co zapal? Świeczkę? Czekamy na żonę, ale tak, zapalę. Ja po przerwie dopiero rok jestem, ale suby mi bardzo lecą ostatnio, bo szybko i oglądalność, nie wiem jak to się stało. No to fajnie, bo masz fajny content i ci to idzie, nie? Siema. O, Mercedes, siema, gdzie były zakupy? Bałkan, a nie wiem co to znaczy bałkan. Światło, to światło, no tak myślałem. Gdzie zakupy? Chyba w Lidlu, mi się myli, ja zawsze mówię ten żółty, bo ja nie rozróżniam Lidla od Aldi, ja mam problem. Nie wiem czemu, jestem mężczyzną i mam problem. Także w Lidlu, żona teraz jest w Aldi. Więc mamy to. Słuchajcie, w ogóle dużo zakupów, wiadomo. No cała torba, ale nie będę tego pokazywał, co kupiłem, bo to myślę, każdy sobie pomyśli, kogo to interesuje. Kogo to interesuje? Zakupy jak zakupy, wiecie. Żona już tam kupiła jakieś światełka takie na balkon, mimo że już mamy wszystkiego tego kupionego, światełka na balkon. Wiecie, mleko, karma dla kota. Ja bardzo lubię hamona. Jak wiecie, ja byłem w Hiszpanii kupę lat, 3,5 roku, nie? Dajcie kciuki do góry. Dokładnie, dajcie kciuki do góry. A czemu zakupy są ciekawe? Tak? No dobra. Dobra, ja to kurde wiecie, ja to nie mam problemu. Jak ktoś mnie prosi, no to słuchajcie, no to widzieliście torebkę, która została uratowana przez nas.
Zakupy. Hamon z tego względu, że tak jak mówiłem, my lubimy, ja lubię hamona. Pierwszy raz takie wzięliśmy. Dula, no to są kiełbaski takie ostre. Nie wiem, nigdy nie jadłem. Co to za uroczystość, bo dopiero teraz oglądam. 3 lata na YouTubie. 3 lata na YouTubie. Waciki, to wiecie, kobiety, ale to muszę jakąś dodatkową torbę sobie wziąć. Żona powie, panie, co ty? O, ja sobie będę tutaj wkładał z jednego do drugiego. Waciki, no to wam pokazałem. Dzisiaj na promocji były takie te. To skąd ten pomysł na Niemcy, bo tak źle było w Hiszpanii. Skąd ten pomysł na Niemcy? Powiem ci tak, wróciłem z Hiszpanii do Polski z tego względu, że tęskniłem za krajem. Później popracowałem 5 lat w Polsce i stało się po prostu z pracą i tak dalej, więc odszedłem z Polski z pracy no i pojechałem do Niemiec. Także takie coś. Tutaj dla 4 minut to robię oczywiście, nie to, że wiecie, że pastę Colgate 4 opakowania za chyba 5 euro. Pasta Colgate. Co tu jeszcze takiego ciekawego? Słuchajcie, mi to ostatnio smakuje. Mi coś takiego smakuje. To jest taka jak konserwa w puszce na kanapki. Kawę żona wzięła tą dzisiaj taką, bo nie było tej, której zawsze bierzemy z Nescafe czy skądś tam. Co to? Wędlina. Ja lubię to. Nie wiem jak wy, czy lubicie, czy nie lubicie. Ja uwielbiam Ayrana. Ja uwielbiam Ayrana. U nas 8 zł paczka. No to widzisz. Ayrana ja uwielbiam, to bardzo, bardzo lubię. Co tu jeszcze ciekawego? Moniowi zawsze takie kiełbaski bierzemy, nie? To jest dla psa. Z tego względu, że one mają tam chyba 80% mięsa. Wiadomo, piesek lubi. Karmę dla kitki, no to wam pokazałem, nie pokazywałem, no wiadomo, te świecidełka. Karmy dla kitki, mleko, coś, oliwa, taka wiecie, ta balsamiczna. Panie, nasmaruj te drzwi. 4 chyba masła, czy tam nawet nie więcej, 6. Haribo, paczka dla kitki, taka większa paczka dla kitki. Do uszów te wiecie, dobra, to są 2. Przyjdzie żona, będzie rozpakowywać. No ale jak chcecie zobaczyć, co kupiłyśmy, no to nie będzie. Masło, no to masłowe nie będę pokazywał. Panie, to spada ci czapka. Te były dzisiaj czekoladki takie na Angebocie też świąteczne. Żona też się bierze. To wiadomo, świeczki jakieś. Żona już postanowiła, że już no tak, w naszym kraju jest coraz trudniej żyć. O, ile dawaje za te ciacha? O matko, które? Które tam były? Za te ciastka chyba 4 euro chyba były za 3 paczki. Ładne świeczeczki. No to żona już chyba chce zrobić ten adwentowy stojak. No czekolady, no to wam pokazywałem. 3 czekolady. Masło, cytryny. Papryka właśnie do tego mojego dania. Papryka. To jeszcze żona dalej wypakuje. No i słuchajcie, tutaj nie wiem. O matku, tu już jest jeszcze jedna torba. O Januś. Jajka. Nie wiem co to jest. Jajka, winogron, ser. To nie chcę mi się wyciągać wszystkiego. Amelia, cześć. O, Marek Marecki, siema. Marek Marecki. Masz urodziny? Nie. No gdzie? 3 lata? Nie, 3 lata na YouTubie. Aż mi się gorąco zrobiło. Aż mi się zrobiło gorąco. No, także tak to wygląda, słuchajcie. Jajka, wiecie, takie przybory do domu. Nic takiego. Mówię, zawsze to żona robi. Co dziś gotujemy? Dzisiaj tuńczyk. Dzisiaj tuńczyk z ziemniakami i z papryką. Przynajmniej taki mam plan. Zapomniałem ci pogratulować zostania po raz drugi młodym dziadkiem. Marta, dziękuję ci bardzo. Tak, zostałem po raz drugi dziadkiem i bardzo się z tego powodu cieszę. Poczekajcie chwilę. Tak, zostałem dziadziuniem. No.
Zostałem dziadziuniem i trzeba być z tego powodu szczęśliwym. Najważniejsze, że zdrowe. Dobra. Bobas ma urodziny. Nie. Myślałam, że dziecko. 100 lat niech żyje nam. Nagrywaj dalej. Dzięki bardzo. Gratulacje za start w YouTubie. Michał, dzięki wielkie. Uwielbiam rybkę. O, proszę. Urodziny. Nie, Amelia, nie urodziny. Nie urodziny. Mówię, chcę to zrobić 3 lata na YouTubie. Myślałem, że to będzie mocniej dawać. Więc tak, słuchajcie. Ja sobie przygotuję paprykę. Przygotuję sobie powoli papryczkę. Więc słuchajcie, 3 lata minęły. Nawet nie wiem kiedy. Nie mam pojęcia kiedy to minęło, ale minęło. Cieszę się, że już jestem w pierwszym programie. Ale nie pasuje do ciebie wyraźnie dziadek. Dlatego ja zawsze mówię wujek dziadek. Wujek dziadek, no uwielbiam rybkę. Wujek dziadek. Żona mówi, że jak tak bym po ulicy chodzę z wnuczkiem, czy tam z wnuczką, raczej z wnuczkiem jak chodzę, to wszyscy myślą, że moje dziecko, nie? 3 lata na YouTube. Tak jest, 3 lata na YouTubie, słuchajcie. 3 lata i w końcu wszedłem do tego programu partnerskiego zarabiania. Także jest. Udało się. Jeszcze nie mam reklam, co prawda, ale brakuje mi chyba tam 400 godzin. Brakuje mi chyba 400 godzin, więc myślę, że jeszcze gdzieś tak, nie, sorry, 600 godzin. Myślę, że jeszcze tak z 4-5 live'ów zrobię, no i ty godzinę zbieram, nie? Dobra, ja sobie paprykę umyję. Mam nadzieję, że mnie nie wywali. Ostatnio dość często wywala, nie wiem czemu. Cześć Jakub. To już z górki. Tak, ja już w sumie, no już tak czuję, że już jestem. Już w ogóle po tym pierwszym razie już czuję, że jestem. Więc, no, dobra, papryczkę. Widziałem, że oni obkroją tak i wtedy inaczej, ale dobra, zrobimy tak jak to robią ludzie. Wiem, że robią tak, wtedy ten środek. Oczywiście tam to wykorzystamy, nie? Nie żebyśmy zmarnowali. Coś takiego się robi chyba. Spróbuj, panie. I środeczek do śmieci. No tego by było szkoda, nie? Tyle papryki wyrzucić. Nie no, wiecie, ja jedzenia, jak już wiecie, nie cierpię marnować. Nie cierpię jedzenia marnować. Może zrobimy z 3 papryczek. 3 lata to niewiele, a jednak ma to znaczenie. Dokładnie nie wyglądasz na dziadzia, sorki za osobistą refleksję. No ale tak jest. Nie wyglądam jak dziadek. No. No słuchaj, 3 lata, nie? Niby 3 lata. Człowiek to nawet nie wie kiedy. W ogóle zanim zdecydowałem się, że będę nagrywał cokolwiek na YouTubie, to w sumie dzięki temu psu, który psu czy psowi? Dzięki temu psu, który tam jest. Bo to kanał miał być, już mówiłem, kanał miał być z myślą o tym psie. Bo chciałem pokazać ludziom, że te psy wcale bordery nie są takie, jak oni mówią. Nie wszystkie przynajmniej, nie? No ale kanał zszedł na inną stronę trochę, więc trochę nagrywam trochę o psie, trochę teraz o gotowaniu, bardzo dużo o gotowaniu, o podróżach. Teraz będzie też, na następny rok będzie dużo o górach, ponieważ idziemy z małżonką. Dzień dobry. Idziemy z małżonką na Rysy. No i oprócz tego jeszcze idę zdobyć kolejnych 8 szczytów, które brakują mi do mojej korony gór Polski, bo jak wiecie, ja zbieram koronę gór Polski. Już mam 20 albo 18 szczytów. Dzień dobry, dzień dobry. No, przepraszam za to, co napiszę, ale to jest silniejsze ode mnie. Ale twój syn wcześniej zaczął zabierać się za powiększanie rodziny. Wybacz mi to, co napisałem. Nie, to nie tak, że mój syn. Mój syn już ma
Jest 99 rok. I teraz się zaczną pytania, ale jak to? Nie będę zdradzał tajemnicy, ale nie, Marta, nie ten. Ja tam śmiało odpowiem na każde pytanie, które będzie ciekawe. To co dzisiaj gotujemy? Tuńczyka. Ja tak samo kroję paprykę. O, proszę. Powiem ci, że ja tak nigdy, 4 minuty, ja tak nigdy nie kroiłem. Dopiero pierwszy raz dzisiaj. Dopiero dzisiaj pierwszy raz tak pokroiłem. Jeszcze chwilkę i ściągnę ten. Bo chcę to zrobić tak, wiecie, pokroić je w takie piórka jakby, takie większe. Później to ładnie podsmażyć na patelni, dodać olej balsamiczny, no i później usmażyć tego tuńczyka, nie? Ja mam urodziny. No to 100 lat, chłopie, 100 lat, tuńczyk z ziemniakami. Ogólnie bez ziemniaków powinien być, ja wiem. Ogólnie powinien być bez ziemniaków, ale wiecie, po polsku to tak jakoś zawsze wszystko się z ziemniakami je, nie? Będzie pychotka. No zobaczymy. Mówię, nigdy nie robiłem, a w związku z tym, że ja mam, wiecie, mam dostęp do takich rzeczy, no bo takiego tuńczyka ciężko jest gdziekolwiek kupić, nie? Gdziekolwiek jest ciężko kupić takiego tuńczyka. A ja, jak wiecie, lubię takie wymyślane rzeczy, więc no wziąłem, kupiłem, nie? Zobaczymy. Zobaczymy, czy będzie pychotka. Mam nadzieję, że tak. Słuchajcie, no i kroję w takie o. No, coś takiego. Więc Marta, co? Już się zastanowiłaś? Już pomyślałaś? Czy nie pomyślałaś? Czy mój syn tak wcześniej zaczął, czy ja zacząłem tak wcześniej? Nie? Ja wiem, że ciekawość ludzi i tak dalej. Ja bym był sam ciekawy, nie? Ziemniaki to główna potrawa z kuchni polskiej. Właśnie, tak, ziemniaki. Więc dlatego wszystko z ziemniakami. Więc jak byliśmy w Chorwacji z małżonką, słuchajcie, jak byliśmy w Chorwacji z małżonką, jak dostaliśmy, zamówiliśmy tą pierś z kurczaka, sorry, wezmę wam to. Jak zamówiliśmy pierś z kurczaka, że ona sobie zamówiła, kto oglądał, to wie, a ja zamówiłem krewetki, to byliśmy święcie przekonani, że będzie z ziemniakami, nie? A tych ziemniaków tam nie było. I oprócz tego, że nie było, to jeszcze drogo jak cholera wyszło. No. Ale ja uwielbiam ziemniaki. Ja ziemniaki uwielbiam. Ziemniaki uwielbiam i w ogóle lubię mięso. Pod postacią ryby lub pod postacią świnki, czy krówki, czy tam czegoś innego, nie? Ale uwielbiam. Uwielbiam ziemniaki. Duszone warzywka też by pasowały do tego tuńczyka, a nawet marchewka by pasowała do tego też podsmażyć razem z papryką. Mam marchewkę, właśnie paprykę będę chciał podsmażyć. Właśnie paprykę będę chciał taką podsmażyć. Marchewkę mam, tylko nie wiem, czy będzie pasowało, wiesz, nie wiem, czy mi to się usmaży tam ta marchewka. To bym musiał to dosyć długo dusić, nie? Albo pokroić bardzo. No zobaczymy. Zobaczymy. Dawajcie pomysły. Jak ktoś ma jakieś pomysły, może akurat mam te przyprawy wszystkie. No na pewno jeszcze będę chciał zupę zrobić, tylko jak się tak z wami zagadam, to znowu nie. Będę do 12, 5 godzin siedział jak ostatnio. 5 godzin siedziałem na live, słuchajcie. No. A te pokroję tak o. To i tak w brzuchu będzie wszystko. O. W ogóle, wiecie, polubiłem z wami live'y, polubiłem z wami gotować. I to sprawia mi taką frajdę, że wiecie, jak nie ma żony czy coś, nie mam do kogo otworzyć gęby, a mam do psa, to tak, wiecie, z wami. Zastanawiałem się, już wiem, jeszcze raz przepraszam za moją wścibskość. Nie, ja się nie gniewam, Marta, absolutnie. Co ty, nie. Śmiało pytaj, ale możesz odpowiedzieć, co wymyśliłaś, jestem ciekaw. Świetny pomysł z tym gotowaniem, tak? Wiecie co? Ja zauważyłem, że to, co myślę, że jest beznadziejne, ogólnie wychodzi to zawsze, że jest fajne. O, żona idzie. Ej! Morgan! Ktoś dzwonił? A,
Monio szczekał. A, to może dlatego. No i właśnie zawsze tak wychodzi, że nawet jak jakiś film do domu wydaje mi się, że jest do kitu, to jednak okazuje się, że jest dobry. Uuu. Uuu. Co tu się dzieje? Imprezujemy z widzami. Właśnie widzę. Imprezujemy z widzami. No imprezujecie. Żona też ma czapeczkę, tylko ma troszkę inną. Ja mam zawsze taką syntetyczną. Co to za imprezowanie? Słuchajcie, co to za impreza? Poczekajcie, bo później muszę wasze komentarze przewinąć. Żona, jak widzicie, wróciła. Monio. Żona wróciła, ale tam stoją nadal zakupy nie roz... Tak, ale widzowie już widzieli, co, bo mnie poprosiły 4 minuty, że jednak to jest interesujące, żeby pokazać, co kupiliśmy, ale wszystkiego nie pokazałem. Także, Mikołaj, Bardzo duże. One są bardzo duże. jeden, drugi. One mają około 28 cm. To są duże, Mikołaj. No to wcale nie takie duże. Żartuję. No i słuchajcie, co to jeszcze? No i takie rzeczy do domu. No. Żono, 3 lata na YouTubie. Dzięki też małżonce w sumie, bo tak to nie wiem, bo ja już myślałem, wiecie, żeby zrezygnować, ale Ja mam coś, żeby uczcić. jak uczci, to ja kupuję bezalkoholowy. A co ja kupiłam? Proszę zobaczyć. Alkohol free. A, Poncho alkohol free. no. Tylko, że to się chyba gotuje. Tak. To jest taki glühwein chyba. Nie gotuje. Właśnie tu jest, że nie gotuje, tylko żeby zagrzać bardzo dobrze. Dobry wieczór, żono Albina, Marta napisała. Yy, Właśnie, dobry. bo Marta się zastanawia, właśnie, bo akurat nam w tym momencie weszłaś, Marta się zastanawia, jak to jest, że jestem takim młodym dziadkiem tutaj. A, zastanawiam się, już wiem. I jeszcze raz przepraszam za moją wścibskość, to już wiem. Świetny pomysł z tym gotowaniem, to już 4 minuty mi tutaj powiedziała, że fajny pomysł. Ja myślałem, że beznadziejne. Marta, to nic złego, gdybym nie znała naszego kucharza osobiście, też bym się zastanawiała, jak to możliwe, dokładnie. A marchewkę możesz pokroić obieraczką do warzyw, będą Chodzi cienkie o pasty. to, o naszą prywatne... Nie, witam serdecznie, dobry wieczór. Tak, kuźwa, co gotujesz? Aha, bo na pewno Dorota. dużo osób sobie zadaje pytanie. Tuńczyka. To jest nasza... Masz urodziny? Nie mam. Pijemy kawę w twoich kubkach. O, no to super. Wszystkiego najlepszego, dziękuję. No. Już wiem, dobry wieczór, wszystkiego najlepszego. No to jest tyle tych komentarzy, że nie ten. Tak, ale Marta, myślę, że wiesz, o co chodzi. Nie będę tutaj każdemu mówił i tak dalej, ale żona też ma czapkę. Tak. Jest wszystko, w życiu wszystko jest możliwe. Można być młodym, można być można Wcześniej zacząłem. być dziadkiem, można być 15 lat po ślubie i być dziadkiem. Wszystko w życiu się może. To co, jesteś gotowa na alkohol free? Jestem gotowa na alkohol free. No to ściągaj tego Tylko- króliczka. To jest króliczek, to jest mój teddy Siema, bear. obywatel, To wszystkiego jest mój najlepszego, teddy bear. dziękuję. Cześć, co świętujesz? Cześć, Wiola Karolina napisała. To jest Tak, już wiem, no, Cześć, widzisz To Marta. moje urodziny. Nieprawda, nie masz 3-latek. 3 wyzdrowe mam. Brakuje jeszcze trójki z przodu. 30. Żona ma 33, a ja mam 37. Tylko ja mam tą chorobę, że się nie starzeję. I tą chorobę. No. Wszystkiego najlepszego, dziękuję. Wiem, dobra, Marta już wie wszystko, okej. Ja nic jej tam nie zdradziłem. Martusia, po prostu życie. No. Słuchajcie, momento. Ale żonie nie będę czapki robił, bo to mój kanał. A w sumie razem prowadzimy. Mam TS-y i pół. Mam TS-y. Humor dopisuję i tak trzymać, tak? A, no to dobrze. Wiecie, trzeba z humorem. Trzeba z humorem. Aha, mam cylatka 3,5. Tak, dokładnie, mam cylatka 3,5. Trzeba się, wiecie, śmiać. Mam ludzką ponad stół. Trzeba się... Zjadam talerzyka, tańczę, kiedy gra muzyka. Nauczył mnie A ja bym to inaczej powiedział. mój tata. A ja sobie czekam. Co? Nic. Grypsujesz? Nie mój tata nauczył, a mój tata śpiewał i dużo opowiadał. No, dobra, słuchajcie. Chwila, bo ja jeszcze mam coś. Ja się przygotowałem, słuchajcie, na dzisiejszą imprezę.
Tylko nie wiem, czy pies nie będzie szczekał. Znacie? Kto zna zimne ognie? Kto zna zimne ognie? Co świętujesz? Dorota, co świętujesz? 3 latka. 3 latka na YouTubie świętuję. Widzicie, takie jest z wami gotowanie, że rozmawiam, a nie gotuję. Ja znam. No. Marta zna. Dobra, słuchajcie. Czekamy na zionę, zapalimy ten i róbcie zdjęcia. Róbcie screeny, później mi wyślecie. O, zimne ognie. Kto pamięta jeszcze zimne ognie? Kto pamięta jeszcze zimne ognie? Ale masz piękny sweterek. Tylko nie wiem, czy to się zapala, ale żona mówi, że niby tak, nie? Dobra, to co? Impreza? Impreza? Popsułeś? Teraz sąsiadka znowu będzie pukać. Jak nie działa, to jest tak. Słuchajcie, szampan, alkohol free, żeby nie było. Także jesteście świadkami naszego wspólnego świętowania. 3 lata na YouTubie. Dzięki wam dotrwałem do 3 lat. Mam nadzieję, że kolejne 3 jeszcze wytrzymam. Bo wiecie, nieraz człowiekowi się odechciewa, bo naprawdę każdy, kto prowadzi kanał, to wie, że jest przy tym dużo roboty, nie? To co? Czego sobie życzyć, żono? Kolejnych 3 lat? W programie już jestem. No na pewno bym sobie życzył, żebym w drugim programie jeszcze mi się udało wejść do drugiego programu. Ja wiem, czego życzyć, ale na głos się życzeń nie wymawia. Żebym na rysy wszedł. Ty to wejdziesz. O, Mówiłem, że wchodzimy. ja, tak, ale już powiedziałam mężowi, że jak nie dam rady, to To- się wycofuję i zejdę do bezpiecznego miejsca, będę na niego czekała. aż To zostaniesz. Nie ten. A jak spadnę, to proszę nie wzywać topu, to mnie to nie zostanie. Poczekaj, przepraszam, czy ten kanał Truskawki z makaronem bierze ugotowały specjalnie dla niego makaron z truskawkami? Tak, wie, bo mi pisał. Tak, wie. Ja znam zimne ognie, bo na Sylwestra miałam metrowe. Aha, sąsiadę polej, będzie cicho. A, tak, nie, ona powie, że bezalkoholowy to nie chce. Przyznam ci się, ja jak byłam mała, to zapalonym sztucznym ogniem niechcący podpaliłam w kuchni żyrandol. A ja zrobiłam tak, Marta. zademonstruję. Był jak piec węglowy i były dziurki i mama moja mu opowiada, że byłam bardzo, bardzo mała, to podświęcona i tak Dalej jesteś. rodziców nie było i miałam dostęp do tego. To było kiedyś to były inne realia, teraz to by wielu rodziców naszych wsadzili, zamknęli. Milion, Michał, I tak ta dalej. jest. Wsadziłam do pieca, zapaliło się i jak to się zaczęło iskrzyć, to automatycznie przytkałam do siebie i miałam taką sukieneczkę niebieską. Ja pamiętam tą sukieneczkę, to są takie rzeczy do 4 lat, nie pamiętam. I chodziłam i mówiłam do mamy, mówiłam, że Wioli brzuszek gończy. Mama mówi, co ci ten brzuszek gorąco? Mama patrzy, a tam taki upalony i przyklejony ten, jak on się nazywa, bo wyleciał z głowy, no. Könnt ihr Deutsch sprechen? Nein, das ist polnischer Kanal. Also wir reden hier nur auf Polnisch. Auf Deutsch kannst du nachher Untertitel anmachen und dann kannst du lesen auf Deutsch. Chyba chętnie zwykle. Co imprezujecie, kochani? 3 lata na YouTubie. Dobra. Co to jeszcze? Racja, praca sporo z YouTube, ale satysfakcja jest. Dokładnie. Wytrzymasz. 4 minuty. Dzięki. Poczekaj jeszcze. 1 000 000. Tak, 1 000 000. 1 000 000 to jest mój i Michała powiedzenie 1 000 000, żeby było 1 000 000 subskrybentów, ale niedługo będzie 1 000 000 oglądających. Słuchajcie. To co, ja sobie życzę, żeby dotrwał do tego 1 000 000 i żeby nie było tej trójki, tylko żeby była jeszcze kiedyś 1 z przodu. Myślę, że byłbym zadowolony, żeby była taka 13, nie pechowa, a szczęśliwa. Także co? 3, 2, 1. 3 lata! O, ale poszło, widzieliście? Ale poszło. Ktoś napisał, że 3 lata bez chlania. Nie, Nie. bez chlania rok. Powiedzmy. Monio, chodź, pokaż go, chodź. Banio, 100 lat, bo to w sumie, Monio, chodź. słuchajcie, bo ja cały czas zapominam, że to jest dzięki temu psu. To jest dzięki niemu. Widać go tutaj? To jest tak naprawdę wszystko. Słabo. Tu widać, nie, widać go. Wszystko jest dzięki niemu. Wszystko jest dzięki niemu. To od niego się zaczęła moja przygoda z YouTube'em. To od niego się zmieniło moje życie. Myślę, że nie wyglądałoby tak może teraz, bo to dzięki temu psu. Tak, bo to w sumie od żony dostałem tego psa. Marynci psa, żadnego psa,
ja nie będę jak kretynka, jak wszyscy ci tutaj, a tu więcej pada niż nie pada, No, parasolką w gumowcach, w przeciwdeszczowym płaszczu, chodzić rano o 6 chcę. a jednak chodzisz. Także słuchajcie, A teraz zaliczyłam sobie grona tych wszystkich kretynek, które chodzą, tylko że ja nie chodzę o 6 rano, na całe szczęście, bo piesek na tym skakał, tak pamiętam, kiedy jest. także słuchajcie. Rano czasami, jak coś się przyda. Dzięki Moniowi, więc Moniusiowi się myślę też należy. My szampana. Żono, proszę. Także 100 lat. Dzięki wam wszystkim za to, że byliście z nami, że jesteście ze mną, z Moniem. Moniusiu, trzymaj. I kolejnych udanych lat i milion, panie milion, żeby milion był na tym. Wszyscy, którzy tam są, widzą nas, my nie widzimy. Może kiedyś technologia pójdzie tak, że my będziemy widzieć tych wszystkich, bo to jest tak fajnie. Znaczy ja znam 4 minuty, na przykład znam. Tak, ale tam jest dużo osób innych, że to jest tak, że tylko nas widzą, a my nie widzimy. Ważne nawet jest fajnie było powiedzieć na pytanie. Aha, Paszka nawet jest fajny, a to nie wiem, o co chodzi. Życzymy ci tego miliona subskrybentów. Dzięki, Marta. Mam nadzieję, że tak będzie. Monio, brawo. Kto ma urodziny? Nikt. Monio, jaki kochany. No, Monio jest bardzo kochany. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Dziękuję, Mercedes. No, słuchajcie, także nawet fajerwerki strzelają nam. Ona się przypomniała, że ona też w domu mieszka i też świętuje. A to może zrobimy nie tuńczyka, tylko kota gotowanego. Kota to ty masz w głowie. Będzie kotka gotowana. To co to za okazja? 3 lata na YouTubie, Majka, 3 lata na YouTubie. Taka okazja. A jak się sprawdza, czy ktoś ma kota w głowie? Jak się Tak o. Nie. Puszcza się mysz. Jak wyjdzie, Dobra. to znaczy, że nie ma. Uwaga na psa, bo mu łapki potykujesz. Słuchajcie. Szczekał, to się mówi, ty mówiłaś, że to się zapala, nie? Tak? Jesteś pewna? Jest, tak. Kto mówi? Ja? Mhm. Tak. Trzeba kupić na ten. Słuchajcie, jest. 3 lata. Nie, ale 3 lata. 3 lata ciężkiej pracy, 3 lata współpracy z wami, 3 lata komentowania, 3 lata montowania, 3 lata, 3 lata wszystkiego. No, słuchajcie, także jest to świętować. Dzięki wam. I zaraz balon pęknie. Zobaczcie, jest. 3 lata, kochani, 3 lata. 3 lata. Tak, bo moniowy sukces to... Nawet się Monia patrzy. Chodź, Moniusiu. Coś innego. No super. Słuchajcie, zimne ognie. Ja nie pamiętam, kiedy ja zimne ognie paliłem. Jest! To tak samo jak śmierdziałeś. Nie? I to z Kika za 2 euro. Także trójka się już wypaliła. Słuchajcie, 3 lata minęły jak te zimne ognie. Brawo! Brawo! No. Teraz do garów, panie. Czy gotujesz dzisiaj? Tak, Agnieszka, gotuję. Śliczny koteczek. 100 lat. Dziękuję, Agnieszka. Brawo, wszystkiego dzięki, Jan, na zdrowie. Dzięki, Michał. Kordianos, cześć. Super, Albin, cieszymy się razem z tobą. No, ja się cieszę. Ja się naprawdę bardzo się cieszę, słuchajcie. Bardzo się cieszę, bo mówię, no dążyłem do tego. Każdy dąży do tego, żeby, wiecie, żeby w tym programie wziąć w końcu udział i tak dalej. No i mi się udało. No co, teraz trzeba spróbować tej babki. Żono, chcesz babkę? Czy chcesz babkę? Powiedz, jestem babką. Ile pan lat kończy? 37. Ale nie było 7. 8. Masz, tutaj jest chyba. Tylko, że Jestem fajna babka. Jestem babcia i Masz chcę babciu. fajną babkę. masz babciu od dziadka. Także jemy. W polskim języku babka ma dużo. Babka, w sensie, że fajna babka, że... Agnieszka napisała, widzę, że dzisiaj masz wyjątkową czapeczkę. Tak, ale zaraz ją ściągnę, bo ją przekłada tutaj, o. Niech Wiola ugryzie z drugiej strony. Nie, takie rzeczy poza kamerą. Słuchajcie, każde życie trzeba oddzielić. Prywatność
wiecie, od YouTube'a. No to co, jak to Kiki powiedział, to co, tak, Kiki? Nie, to ty mówiłaś też, ale Kiki chyba też. To, co widzą ludzie, to jest, wiecie, to jest 2% naszego życia, nie? A całe, To jest 7 minut, no, 20 minut naszego życia. a nasze życie to wygląda praca, gotowanie, sprzątanie, To wygląda no inaczej niż tam. kłócenie się, rozmawianie, chodzenie na spacery, wiecie. Łzy, to wszystko. nie? Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, szczęścia, radości i wszystkiego, co Pan sobie życzy. Wow, dzięki Szymon. Wszystkiego dobrego, rozwoju kanału i spełnienia marzeń. Dzięki 4 minuty. Dzięki bardzo. YouTube. No. Dobra babka, nie? Taka nawet mokra, mimo że ja wszystkiego nie lubię. Wiele razy mówię. Zrób żonie muffinki, są przepyszne babeczki. Muszę zrobić, pewnie muszę zrobić. Też babeczko, fajną babeczkę? Tak. Ale Ale nie dziś. ale muffinki, Zobaczymy, czy dzisiaj mi się uda tego tynczyka zrobić. ale muffinki mnie tak, muffinka to przyszła. No. Muffinki mnie oddalają od rysów, bo jakby muffinki jadła to... No to właśnie na rysy wejdziesz i spalisz. Dobra, słuchajcie. Jest. Tam nawet się nie chce pakować, bo tam jest żona się tam tym zajmie. Wiem, że mówię. Ale wiecie. To będę musiał zaraz i tak zabrać. Czepkę schować. Trzymaj, kochanie. Ja muszę iść na dół. Co? Zakupy? Jeszcze nie. Nie. Fajnie. Mam takie wrażenie, że ostatnio YouTube mnie wywalił, jak widział, że piję wino, ale nie wiem, czy to prawda. Ale to jest alkohol free, YouTube. YouTube to jest alkohol free, jak chcesz. Słuchajcie, jeszcze raz. Dobra. Nie wiem, wiem, że inni zakrywają na tym, na live'ie. Tylko chyba jak widać nazwę może. Słuchajcie. Nie pokazuj, schowaj do mnie. Nie. Tak mi się wydaje, ale nie jestem pewien. Dobra. W związku z tym już mogę to ściągnąć. Słuchajcie, już się pokazałem wam. I żeby mi się ładniej wszystko fajniej to ściągnę jeszcze ten sweterek. Ktoś pisał, że weź tam nie głosuj ale byczy kielich, prawda? To od mojej siostry dostałem. Siostra jak przyjechała, to kupiła mi takie. Chyba lampka wina wtedy. Ściągnę sobie tą. To ja mówię, jaka lampka wina? Całe wino, co ja mówię? Jaka lampka wina? A nie, znowu koszulkę w Coca-Coli. Zaraz ty ludzie powiedzą, co ty innych koszulek nie masz? A wiecie, jakoś lubię taką koszulkę. Ale byczy kielich. A, no to 4. Dobra. Najbardziej mnie stresuje to, bo to się je, wie, że to się je tak steka, nie? No to musi być też takie ale można to, czytałem, że można to normalnie tak usmażyć, żeby było normalne, tylko jeszcze dłużej. Ale ogólnie się je takie bardzo miękkie. Raz na oczy taki kawał tuńczyka. Kto jadł kiedyś tuńczyka takiego? Wygląda jak... Kto jadł takiego tuńczyka? Ile masz lat? 38. I know Kainon Printer Kibi. Magdalena, nie wiem co to tam piszesz. Tylko teraz tak, robić z ziemniakami, czy już za późno na ziemniaki? Czy normalnie obiad? No już, Normalnie lub obiad, Dobra. zanim to zrobisz, zanim się ze swoimi... dobra, słuchajcie, to robimy normalnie, To będzie nieciekawe. normalnie obiad. Ty muszę wziąć sobie ziemniaki. Manisiu, bo tu za dużo miejsca. Idź tam, wstań. Manio, tam idź. No, dawaj. Gdzie są ziemniaki? Z warzywami. Tak, ale ziemniaki chyba zrobię i tak. Bo powiem szczerze, że nic nie jedliśmy. Oprócz tego muffinka, którego widzieliście teraz, to jeszcze nic nie jadłem. Ja przynajmniej, żona coś tam może zjadła. Szukamy ziemniaków. Truskawki, właśnie. Truskawki z makaronem.
Ach. Dawaj ty. Ja cię, rozwalił się worek z ziemniakami. Trudno. Rozwalił się worek z ziemniakami. Ale w związku z tym, że nas jest dwójka, to myślę, że tyle starczy. O czym to jest? A niczym. Właśnie. O gotowaniu aktualnie. Aktualnie o gotowaniu. Dobra. Myślę, że tyle starszy dla 2 osób. Tyle o. Tuńczyka tutaj włożę. W sumie to mogę tutaj obierać, tak. Troszeczkę widać? O, jeszcze niech trochę będzie widać. Takiego tuńczyka nie jadam, jedynie z puszki, ale pewnie musi być smaczny. Co gotujesz? Tuńczyka. Tuńczyka robię. Tuńczyka smażonego pierwszy raz. No i w sumie taki obiad-kolację już. No jeszcze chciałem zupę zrobić, ale nie wiem, czy mi się uda. W sumie mógłbym już wstawić. Ale nie, pierwszy zrobię obiad. No tuńczyk się szybko smaży. Trzeba go tylko podsmażyć. Więc o, ziemniaki sobie już obiorę. O, to mega dobre. Tak? Jadłeś takiego tuńczyka już? Takiego smażonego? Ja naprawdę szczerze wam powiem, że nigdy nie jadłem. Nigdy nie jadłem. Jadłem takiego z puszki, nie? Także widzicie, jak to człowiek je. Późnym wieczorem obiad. Ale nieraz tak jest. Nie wszyscy jedzą o 14 chyba. Chyba, że jedzą o 14 wszyscy. No, my jemy. Akurat dzisiaj się tak zdarzyło, że jemy no późnym wieczorem. I chcę zrobić zupę, słuchajcie, chcę zrobić zupę z taką warzywną, nie? Mrożonych takich warzywek. Zobaczymy, czy się uda. Kurczaka kupiłem, tak jak ostatnio, całego kurczaka wrzucę do garła. No, widzicie? To jest podział obowiązków. Mąż w kuchni, żona w pranie. Także żebyście nie mówili, że na kanapie leżę. Gdybyście nie mówili, że nie umiem gotować. Umiem, ale ja gotuję inne rzeczy. No. Chodzisz na basen z żoną? Nie chodzę na basen. Z żoną chyba w ogóle nigdy nie byłem razem na basenie. Żona nie umie pływać, się boi. Żona się boi wody. Nigdy wspólnie nie byliśmy. Jesteśmy 15 lat razem, a nigdy w sumie wspólnie nie byliśmy nawet na basenie. Nad morzem tak, ale na basenie nie. Jakoś widzicie, mimo że basen mamy tutaj naprawdę za rogiem w sumie. No tak naprawdę 2 skrzyżowania i mamy tam basen. Z synem byłem na basenie, ale z żoną nie. A co, taki wysportowany, czy co? Nie, jeśli coś, to na sport żaden też nie chodzę, typu siłownia i tak dalej. Szkoda, wiecie, mi kręgosłupa, pleców i tego wszystkiego. Wiem, że można tam biegać czy coś, ale to ja wolę sobie chodzić pobiegać. Pobiegać to bym sobie wolał do lasu niż tam, wiecie, na bieżni. Ja to wolę taki tryb w górach, o, coś takiego. W góry, chodzenie w góry, to taki tryb mi odpowiada. Chociaż basen jest bardzo dobry na kręgosłup, nie? No i w sumie tam, gdzie też mieszkamy w Polsce, no to też jest w Polkowicach. Nie wiem, czy znacie w Polkowicach basen, bardzo znany. Zawsze tam z całej Polski jeździli, żeby skorzystać z tego basenu. W Polkowicach teraz to w ogóle był jakiś remont też, także jak ktoś chce do Polkowic, to wiem, że był remont, bo chciałem pójść, jak byłem w Polsce ostatnio, ale nie był otwarty, bo właśnie remontowali. Także Polkowice basen. Ale z tego wszystkiego zrobiłaś mi chęć, Agnieszko, na basen, więc może kto wie, może jutro pójdę. A jest bardzo tani, bo nas kosztuje chyba za 3,5 godziny chyba 7 euro, to jakieś 28 zł. Co gotujesz? Tuńczyka.
tuńczyk smażony. Tuńczyk będzie. To może tu postawię, to będzie widać, że to jest jakieś mięso tutaj. Jakby ktoś był ciekawy, 19 euro za taki kawałek, żeby nie było, że ściemniam, za 1,5 kilo tuńczyka. Także powiedzcie, czy to dużo, czy mało. Dobra współpraca, aż miło z podziałem obowiązków. O, tak, panie Janie. My się dzielimy. Nie ma tak, że wiecie, ja leżę. Żona pracuje, żona też bardzo ciężko pracuje, bo żona robi na tak jakby 2 etaty. Ja mam jeden cały etat, więc wiecie, żona, no, sami zresztą widzicie, jak oglądacie mój kanał, że żona przychodzi, no, dosyć późno. Ja pracuję 8 godzin, moja żona pracuje tam troszkę mniej, ale no, 2 etaty jakby ciągnie, nie? O, dobra, mamy. Wiem, że jeszcze tam było w przepisie, żeby czosnek. Ja czosnek, słuchajcie, używam do wszystkiego. Podsmażę sobie z czosnkiem. Ja nie lubię tuńczyka, ale pyszny dla innych. Ale takiego jadłeś? Nie wiadomo, czy jadłeś takiego, słuchaj. Może tuńczyka to nie lubisz takiego z puszki. Ja takiego nigdy nie jadłem, więc nie wiem, nie? Więc nie wiem. No, więc tak, z tymi obowiązkami to tak jest. Żona, wiecie, lubi sprzątać, ja lubię gotować. Ja robię tam inne rzeczy przy samochodzie, wiadomo. No, nie cały czas, nie, ale wiecie, płyn dolać, to umyć samochód, chociaż nie zawsze żonie myje samochód, żona ma ręce i to jej samochód. Ale wiecie, jakąś żarówkę zmienić, to tamto. Już się tak wymieniamy. Czosnek jeszcze z Chorwacji, widzowie. Jak ktoś oglądał nasz kanał, to wie, że ten już się, ale jeszcze można, że kupiliśmy chyba z 2 kg czosnku i tak jeszcze mamy. 10 euro za kilogram chyba kosztował. Jest tam gdzieś chyba w odcinku o Chorwacji. Także ja czosnek uwielbiam. Uwielbiam. Dobra. Myślę, że... da jeszcze jeden. Wczoraj w ogóle też jadłem czosnek. O, 99 osób. Słuchajcie, zostawcie lajka jak możecie. Zostawcie lajka jak możecie. Mi to pomoże, a wam nie zaszkodzi. Będzie tuńczyk. Zobaczycie, jak się tuńczyka robi. Dobra. To. Ziemniaki sobie już pokroję. Bo będą mi się mogły powoli gotować. Czekajcie, muszę się schować, bo muszę wszystko powyrzucać. No, umyję ziemniaczki. Teraz wyciągnę garnek. O. Lubię czosnek. O, Marek lubi czosnek. Czosnek jest bardzo zdrowy. Wczoraj jadłem, bo właśnie nie skończyłem. Wczoraj jadłem, ja lubię, wiecie, tak zjeść taki właśnie surowy na kanapce. Z metką. Metkę sobie, wiecie, posmarowałem chleb. Smarowałem sobie chlebek i do tego właśnie czosnek i cebulkę. Uwielbiam. Wiem, że później człowiek śmierdzi, ale wiecie, że w związku z tym, że do pracy teraz nie szedłem dzisiaj, to pozwoliłem sobie zjeść, nie? Bo ogólnie jak do pracy człowiek nie chce tam chuchać innej osobie. O. Metka tatarska. Tak, chyba tak, ale na pewno nie z wołowiny, to raczej świńskie mięso. Też u nas tam w sklepie, tak jak mówiłem, mam właśnie taki dostęp do sklepu pracowniczego, gdzie są takie różne rzeczy właśnie. Bo jak wiecie, to pracuję w rybach, no i tam są właśnie takie różne rzeczy. Ośmiornice, właśnie tuńczyk, muszli dużo jest. 98 osób. Siemano wszystkim, siemaneczko. Słuchajcie, to nie jest reklama Coca-Coli ani żaden sponsoring, nie? Żeby nie było, że tutaj Coca-Cola mnie wspiera, nie. A chociaż mogłaby. No, to by mógł jakieś produkty, wiecie, reklamować, nie? Dobra. Ziemniaczki. U nas są takie właśnie, nie wiem czy w Polsce też tak jest. No ja dawno ziemniaków w Polsce nie kupowałem. Są takie właśnie różne, że do sałatek, takie, że są później twarde, takie
Może po prostu różne rodzaje, nie? Że każde ziemniaki są do czegoś innego. Na przykład takie są dobre do sałatki, bo się nie rozwalają. Są bardzo twarde. Nawet nie wiem. Nie wiedziałem, że takie w ogóle, że takie są wcześniej, nie? Zanim tu nie przyjechałem do Niemców. O. No. A, to akurat będzie na 2 osoby, to będzie miodzio. No i zrobię zupę, nie? Zrobię zupę. Zrobię zupę. Także akurat będzie 23, jak skończę. Ale metkę uwielbiam. Jeszcze tak patrzę na ten komentarz. Metkę uwielbiam. O, jeszcze jeden bulew. Ciekawe, czy ktoś z Poznania jest. Mówią, że to poznaniacy są, nie? Kartoflarze. Się mówi pyro O, Jan. Się mówi pyro poznańska, nie? Coś takiego jest. Wiem, że jakoś... O, dobra. Ziemniaki mamy. Tak, czy ty, Jan, jesteś z Poznania? Czy to tak była odpowiedź na inne pytanie moje? Ja nie wiem, z jakim opóźnieniem to leci, ale chyba trzeba się nauczyć to, co mówię, aha, ziemniaki różne, dobra. To, co mówię, a to, co czytam, że to jest opóźnieniem, nie? Dobra, ziemniaczki ja sobie osolę. Takie 2 łyżeczki. Myślę, że starszy. Nie za dużo będzie, co? 97 osób, siemano wszystkim. Cześć, cześć i czołem. Cześć, cześć i czołem. Jak chcecie gotować z Albinem, to zostańcie. I co, pomysł na tuńczyka już masz? No mam taki, że ugotuję ziemniaki, zrobię właśnie tą paprykę, usmażę ją i dodam tego sosu balsamicznego. No i tuńczyka normalnie, jak wiecie, jak surowe mięso, osolę, popieprze, bo tak jak patrzyłem, to właśnie tak ludzie robią. I w sumie tyle. I tam nic nie będzie. Z Katowic. O, w Katowicach nie byłem nigdy na dłużej. Kiedyś przejeżdżałem przez Katowice, ale nie byłem. Tylko że wiecie, to jest właśnie z tym tuńczykiem jest tak, że on bardzo szybko, że tylko wystarczy tam 3-6 minut i w sumie jest tuńczyk gotowy, nie? Teraz nie wiem, na jakiej patelni to zrobić. Nie wiem, czy na takie chyba by weszły 2, no. Takie 2 by weszły. Jawor, o, Jasiu, to ja przez Jawor przejeżdżam, jak jeżdżę do Bielawy. Bielawa, Dzierżoniów, Świdnica. Te okolice, no to Jawor to znam akurat. Jawor. Słuchajcie, bezalkoholowe. Jakby ktoś jest nowy, to bezalkoholowe. Dokładnie. No to pozdrawiam Cię, Jasiu. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Słuchajcie. Albo dobra, nie zostanie jeszcze. Świętowanie jest raz. Wiem, że trzeba go osuszyć ręcznikiem. Dzięki wzajemnie. Jestem ciekaw w ogóle, jak pachnie, słuchajcie, taki tuńczyk. Matko, pokazałbym wam, jak wygląda moja podłoga z zakupami, tam, ale to, co widzicie, to wiecie, to jest porządek, nie? Ale tam tyle zakupów jest. No powiem tak, pachnie jak ryba, nie? No jak ma pachnieć jak to ryba? Ale piękny kawał tuńczyka. Piękny kawał tuńczyka. Piękny, naprawdę piękny. Pięknie pachnie. Pachnie pięknie rybką. Pachnie pięknie rybką. Teraz jest, powiem wam, że jest dziwną ma konsystencję, nie? Jednak to słuchajcie, to zobaczcie, jaki tuńczyk musi być duży, bo to pewnie najprawdopodobniej jest jedna część tylko tuńczyka, no to ten tuńczyk jest gdzieś taki. Masakra. Nie wiem, czyste mięsko, choć rybą nim nie jest. Tak, to jest ryba, Jasiu. To jest ryba, to jest tuńczyk. To jest kawał tuńczyka. To jest kawał wielkiego tuńczyka.
Więc dlatego będę potrzebował bardzo ostry nóż. W związku z tym, że takie mam. Jakby ktoś się pytał, to polecam te noże. Polecam te noże. Ktokolwiek dużo gotuje, może Zwilling z firmy Zwilling, z możliwością właśnie jak się wkłada, to one się ostrzą same, są mega, są mega. Dobra, bo to się naprawdę robi takie, wiecie, malutkie kawałki. Aż pies wstał. Moniusiu, ty rybkę? Wow, ej, ale wiecie co? Usmaż tego tęczyka, wyjmij go na tym samym tłuszczu, usmaż warzywka, polej tym octem balsamicznym i jak będą gotowe warzywa, włóż tego tęczyka do tych warzyw i chwilę poduś, żeby przeszedł smakiem. O, tylko muszę jeszcze raz. Pomyłka z delfinem. Nie. Usmaż tego tęczyka, wyjmij go na tym samym tłuszczu, usmaż warzywka, polej tym octem balsamicznym. Aha, okej, dobra. Słuchajcie, on jest taki super mięsko, podobne kolorem do mięsa strusia. Wow, panie, strusia jadłeś? E, Widać, słuchajcie, nie wiem, czy widać. Widać na pewno, nie? Jak one tutaj jest fajnie tak oddzielone. No dobra. Tylko jak to było? Usmaż tego tuńczyka, wyjmij go na tym samym tłuszczu, usmaż warzywka, polej tym octem balsamicznym. Jak będą gotowe warzywa, włóż tego tuńczyka do tych warzyw. Chwilę poduś, żeby przeszedł smakiem. Okej, zrobimy tak, Marta. Zrobimy tak, Marta. Tylko mówię, ja zrobię 2 kawałki, nie? Szkoda, za drogie. Nie, słuchajcie, 18 euro tylko, także to wydaje mi się, że za kawał takiej dużej ryby to chyba nie jest aż tak dużo, nie? No pięknie, ja cię kręcę, naprawdę. Pięknie wygląda. Ja się, wiecie co, normalnie się tak, jak to się mówi, aż się podnieciłem. Ja nie wiem, jak to powiedzieć, ale no, wiecie, nigdy nie jadłem, nie? Mam prawo się cieszyć. Cieszenie się to chyba nie jest nic złego, nie? Bo to nie jest, że się chwalę czy coś, tylko po prostu się cieszę. Cieszę się, że, że mam taką okazję i mogę spróbować tego tuńczyka więc chyba to nie jest nic złego w tym, nie? Dobra, ten kawałek sobie drugi odłożymy na talerz. Ten talerz to sobie odłożymy na talerz. Szkoda, że syn mieszka troszkę daleko, bo bym synowi zrobił, ale piękny jest, naprawdę jest. Ja uwielbiam ryby. O! U nas w Polsce chyba nie ma takiego tuńczyka, żeby sobie pokroić. No właśnie, dlatego postanowiłem kupić, bo mówię, bo nigdy czegoś takiego nie jadłem. Jadłem zawsze tuńczyka, który wiecie, już jest, a takiego smażonego nigdy nie jadłem, nie? Więc słuchajcie, ja tylko jeszcze spróbuję znaleźć żony telefon. Matko, żona tu otworzyła okna. Nie wiem, gdzie jest żony telefon, bo bym do syna napisał. Bo syn mnie zawsze prosił, żebym dał mu znać, jak prowadzę live'a. Ale nie wiem, gdzie moja żona ma telefon. Już do was wracam. Moment jeszcze. Żona zrobiła tutaj miszmasz. Weszła i pootwierała wszędzie okna. Dobra, to zamknięte, to zamknięte. Dobra, wracam już teraz. A gdzie ty mieszkasz? Mięsko cudne. O, dzięki, Karolina. Gdzie mieszkasz? U wroga, panie. Trzeba było syna z rodziną na tuńczyka zaprosić. Tak, tylko że syn, wiesz, syn pracuje w służbie zdrowia, więc no i mieszka 70 km od nas, nie? Dobra. I słuchajcie, z tym tuńczykiem myślę, że to wiele nie, żadnej technologii z tym nie ma, ale w jakim kraju? W Niemczech. Wiele z tym, mówię, nie ma, co z tym robić i tak dalej. Wystarczy to, można to leciutką, nie wiem, czy oliwą z oliwek, wolałbym chyba samą oliwę. Po prostu posolić, popieprzyć i tak naprawdę tyle. Ale zrobię sobie to na talerzu. Brakuje mi kuchni. A nie, kuchnię muszę zimno kupić. Solą i pieprzem, przypraw, dokładnie.
Więc przyprawię solą i pieprzem, tylko trochę chyba nasmaruję go, żeby 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 się ładnie wszystko przywarło. Widać? Nie, nie widać pozostanie. Nie widać. Idzie żona. Zobaczymy, co żona powie na temat tego łososia, tuńczyka. Zobacz, żona, jaki piękny. On wygląda jak wołowina, nie? Ale piękny jest. Ja to właśnie mówię, że się podnieciłem tak jak... Także wiecie, o, nasmarowałem sobie. Teraz drugiego, żeby się ładnie trzymały przyprawy, nie? Tak, tak, nasmaruj olejem, przyprawy nie uciekną. Ale w ogóle jaki w dotyku, jaki dziwny. Nigdy tak ryby nie macam. No. Sól, pieprz i tyle. Żadnych panierek nie trzeba robić. O. A? Już mamy. W sumie ziemniaki już mogę włączyć. Ziemniaki to pół godziny, tak przynajmniej. Troszkę soli. Coś gotujesz dla piesa? Nie. Smaż krótko, 1-2 minuty w stronę, żeby pozostał różowy w środku. Właśnie Kasia, cześć, dzięki. Kasia Jedynak. Ciekawe, czy jesteś, nie masz siostry ani brata, że masz Kasia Jedynak, czy tak masz na nazwisko? Problem jest w tym, że ja nie lubię mięsa surowego takiego, oprócz metki. Metkę surową lubię, ale jak mam takie mięso jeść, to mnie tak odrzuca, nie? Ale tak, wiem, że tak się robi. Mówię, ja nigdy nie robiłem, więc może będzie tak, że spitole, ale może się przełamie. Może się przełamie. Zobaczymy. Czyli Kasia najprawdopodobniej ma jakieś pojęcie, bo wie, że tuńczyka się bardzo krótko smaży. No. Coś tu jest dla piesa. Panie, jakby piesa dostawał takiego tuńczyka, to by znaczyło, że już mnie popierdzieliło. Psu dawać tuńczyka. Ale pewnie są ludzie, że dają. Bo nie wiem, widziałem gdzieś, czy ktoś mówił na YouTubie, że jest wege, no i że jego pies też jest wege, nie? Także z psa też potrafią robić już wegetarianina, nie? Ale to już kwestia osobista każdej tam osoby. Mój pies mięso je. I tak długo będzie jadł, dopóki będzie. O. Ach, pięknie. Ja uwielbiam pieprz taki mielony. I w sumie to tyle. To tyle. Teraz pytanie, czy... Zresztą możesz za 2 minuty go podsmażyć, tak? Będziesz jeszcze tą rybkę poduszał z warzywami. Właśnie. Właśnie, chyba sobie pierw to usmażę tą rybkę, a później po prostu sobie wrzucę już z warzywami jeszcze, bo zanim te ziemniaki się ugotują, to trochę minie, nie? Tak mi się wydaje. No, tak chyba zrobimy. Tak. Smażę, a później wrzucę po prostu go do warzyw.
jeszcze później. Także dawaj, panie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zrobisz te muffinki? Zrobię, tylko że nie dzisiaj, ale zrobię kiedyś. Tak, zrobię. Ja robiłem ciasteczka, zobacz, tam ciasteczka gdzieś robiłem. I czosneczek z tymi warzywami, ale tylko nie tym nożem. Teraz pytanie, czy smażyć go na oliwę z oliwek, czy smażyć go na oleju? Siema Mateusz. Czy na oleju zwykłym? Ach. Na oleju. Dobra. Ja zawsze mówię, że to moi widzowie gotują. Oliwa z oliwek. O proszę, tutaj podzielone zdania. Bo teraz panie muszą powiedzieć dlaczego. Oliwę z oliwek mam, jak coś. Jeszcze chorwacką. Także najlepsze. Jestem ciekaw, jak będzie wyglądało, wiecie, ten proces smażenia, mimo że no, smażenie to jest wiadomo, to jest po prostu jak każde inne smażenie, ale oliwa z oliwek ma za mały proces dymienia niż olej. O! No wiem właśnie, że na oliwie z oliwek no też nie smaży się kotletów i tak dalej, nie? Ale to, że ma mały proces dymienia niż olej, to no właśnie. Surówkę robisz do tego? Nie, surówkę nie, bo to będzie z warzywami, nie? To będzie z warzywami takimi. To będzie na oleju balsamicznym. Oleju, a właśnie nie wiem, czy to chodzi o taki olej, bo ja wiecie, to jest, my mamy taki ten kremowy, nie? Czy to taki może być? Oczywiście z Aldi oczywiście. A nie, w Niemczech mieszkasz, w Aldi kupujesz. Dobra, to zabieram. To zabieram. Zobaczcie, żonie kwiaty kupiłem. Nie żartuję, żona kupiła sobie sama. Nie, żono? Ja jeszcze miałem to odpalić, ale tutaj jest coś napisane, że to cracking, coś tam i wolałem tego nie ruszać. No właśnie, nie wiem, cracking to... Olej rzepakowy najlepszy. Surówkę robisz do tego. Aha, to już czytałem. Olej rzepakowy. Ja nawet nie wiem, jaki to jest. Ten, co ja mam. Rzepakowy. A gdzie on jest? Aha, tam jest. Nie za dużo? No, to usmażę, zjem i będę się brał za zupę. Będę się brał za zupkę. Dobra, panie, bo się upijesz tym bezalkoholowym tym. Czy ty wypiłaś już szampana? Także 3 lata. Widzowie, 3 lata. A, już się nie chcesz pokazywać? Chcę ci odstawić. No mój kieliszek tu. A gdzie jest twój kieliszek? A tutaj. Proszę. Na zdrowie, dziękuję. Siema, Kazik, siema. Tamte, co pokazywałeś, to wydaje się lepiej do sałatek by pasował. Okej. No właśnie, tylko że to mamy te wszystkie takie. Tutaj też jest do sałatek chyba. Wszystkie są takie do sałatek jakby. Tu jest jakiś aceto balsamika. O, to chyba. Tylko, że to jest himbeere, czyli z tymi malinami. Nie wiem. No już niech się pani pokaże. Pani chyba się już nie pokaże. Coś mi się wydaje.
Marek Marecki chce, żebyś się pokazała. Fajna koszulka świąteczna. Świąteczna? No w sumie Coca-Cola się tak kojarzy ze świętami. Ocet balsamiczny zostaw do tych warzyw. Tak. Właśnie do tego planuję. Ale ja sobie te ziemniaki przystawię tam. Bo tutaj będzie wam wiało. O. A tu w sumie mogę... Nie, dobra. Niech już to będzie. To odstaw. Okej, dobra. Nie kombinuj. Tak. Ten ocet będzie do warzyw. Tylko teraz pytanie, czy mocno to rozgrzewać, czy nie? Dobra, huragan na razie zostaw. Ciekawe, jak to wyjdzie. Co znowu? Pikcisz. Tuńczyka. Tuńczyka tym razem. Tuńczyka, w sumie taki obiad późny, bardzo późny nawet bym powiedział. Taki obiad późny. Tuńczyka, no i będę później jeszcze robił zupę. Chcę zrobić zupę. W sumie już bym też mógł wstawić wodę, nie? Ale to będzie za dużo tego wszystkiego. Nie, pierw zjem i później po prostu będę robił tą zupę. Bo do zupy mam kurczaka kupionego, mam warzywa, więc zrobię zupę taką, wiecie, warzywną, nie? O, no. Tutaj wam nie będzie tak przeszkadzała ta para. Dobra, chyba, panie sprawczy, tylko ściągnij tę czapkę w domu. Nie, właśnie nie. Czapka to jest, wiesz, potrzebna. Jeszcze chwilkę. Chyba nie może być taki bardzo mocny ten ogień. Nie wiem, nie znam się. Jak coś. Nie mam pojęcia po prostu. Robię metodą prób i błędów. Mam jeszcze duży kawałek, więc w razie jak mi nie wyjdzie, mogę zrobić później jeszcze jednego. Dobra. Tylko pomna chwila. Okej. Ups. 21:40. Musimy poczekać 2 minuty i 2 minuty. 21 to 23:40 smażymy. I później obracamy. I później zrobimy to z warzywami jeszcze, poddusimy. Na czym czytasz nas? Na telefonie. Tam na telefonie. A tutaj na tablecie. Zresztą na tablecie, którego wygrałem. A, to już wiem, dlaczego się tak bo on się bardzo szybko smaży, słuchajcie. Nie wiem, czy widać. Bardzo szybko się smaży. Na pewno Monia ten widać. I ścianę, którą obrudził. 23. I pół. 23:40 miało być. Na czym czytam? Aha, to już czytałem. Włączasz teraz to? Po co? Nie, dobra. No dobra. 23:40, czyli jeszcze minutę się powinien smażyć. No, czytałem, że nie wolno przesmażyć, bo wtedy będzie bardzo jakiś włoskowaty. Ale ruszyć go mogę, nie? A jak go przerzucić, panie? Łyżką chyba. Albo 2 widelce. Cześć Derpy. 23:40. Jeszcze mam 20 sekund. 20 sekund. Ok, 23:40. Słuchajcie, przewracamy. Panie, nie widać nic. Pokaż widzom. Czy dobrze przewracasz? O, widać? Widać.
Przewracamy. A. Okej. No już jest ładny. 40, 24 do 26:30. Do 26:30 gotujemy. Nie rób grilla w domu. Masz plany kupić nowy telefon Samsunga? Nie. Gościu, ile wiesz? No to nie wiem, czy masz odgrywanie na maksa włączone. No zdejmij tę czepkę i pocisz się. Nie, żadnego Samsunga nie. Miałem Samsunga, ale teraz mam iPhone'a. Siema. Teraz operuję na pierwszy raz zresztą w sumie. jeden. Znaczy jeszcze kilka minutek. Znaczy jeszcze 1,5 minuty. Jeszcze w środku widzę, że jeszcze nie. Ale on później dojdzie. Z tymi warzywami, jak go trochę podduszę. Może tak być, że w ogóle nam nie będzie smakował. Jak się robi omlet. Omlet? O matko. Czy to będzie to mięso? Tak, to będzie to mięso. Jak się robi omlet? Powiem ci, już dawno nie robiłem, ale z jajek, nie? Nie robiłem dawno omleta. Ale dobry jest hiszpański. Hiszpański, nie omlet, tylko wiecie, to z ziemniakami. To zapomniałem nazwę. Dzięki, nie ma za co. Ogólnie z tego, co czytałem, to tego tuńczyka powinno się zrobić na patelni takiej grillowej, takiej z żeberkami. Wow, rewelacja, fajnie prezentuje się na patelni, tak? No jest tak. Tak wygląda, nie? Jak dwa takie steki tak naprawdę. I nie wiem, czy pachnie rybą w domu? Nie, żona nie słyszy. Czy pachnie rybą? Śmierdzi? Aha. Żona nie lubi ryb. A ja sobie kupiłem Samsunga Galaxy A16 i Samsung, no to fajnie. I kolega chciał mi kupić iPhone'a 15, ale nie chciałem. No widzisz, panie. Boję się, że mi się rozwali. No, właśnie o tym mówiłem. Trudno. Ale widzę, że on już jest w środku taki ten, więc go wyciągam. On już w środku jest taki właśnie, jaki powinien być. No niestety mi się rozwalił. Ale to nic. Ok. Teraz wrzucam te warzywa. Słuchajcie, on powinien być właśnie taki, jak tutaj jest. O, widzicie? Taki jest właśnie, taki powinien być. W związku z tym, że ja surowego mięsa nie lubię, ale postanowię spróbować, bo może już nie będę miał okazji takiego spróbować. I wam powiem, czy właśnie to, o, taki powinien być, słuchajcie. Ok. Już wiem, o co chodzi. Już wiem, o co chodzi z tym. Dlaczego mówili, że... Bo on się wydaje, jak byłby surowy taki, ale on wcale surowy nie jest. To jest po prostu jego kolor. No jest super. Nie wiem, czy żona będzie chciała spróbować. Czy chcesz spróbować kawałek takiego, co powinien właśnie być? Tak. Przynieść ci, czy przyjdziesz? Nie, bo to jest tylko kawałek. To nie, że cały. Najpierw warzywa podsmaż. Tak, smażę już.
No matku. Się powinien być taki różowiutki, taki właśnie jak tu wyszedł, wiesz? Pycha. Nie? Bardzo dobry. Można by się pomylić z jakimś schabowym. Nie? Jak surowym, jak wołowina, ale jak schab... a jak nie schabowym, to jak bardzo dobry. Ale traci dużo chyba wody, jest, nie? Nie, właśnie nie. Właśnie jest. A, nie ma wody. Właśnie. Nie, jest włączone. Nie. Nie działa. Co gotujesz? Tuńczyka. Zapomniałem, że włączyłem Bluetooth i teraz będę chciał go wyłączyć, bo bateria będzie mi szybciej spadała na moim tablecie niż. Ale wyszedł mega. A czy dasz to, żeby to ostygło? Nie, włożę tego tuńczyka później tutaj trochę na tym, na tą patelnię. Włożę po prostu tutaj go jeszcze trochę, żeby później się poddusił i tyle. Ja lubię warzywa na patelni, miam. O widzisz, a gdzie ziemniaki? Ziemniaki tu się gotują. Tu są ziemniaki, tu. Widzisz? Wszystko jest. Ale dam chyba sobie na większy ogień, bo będę długo czekał. Dam sobie tutaj. Ale słuchajcie, mega, mega, mega. Wyszedł taki normalnie jak... Zobaczcie. Widać? Widać. Mega, mega, mega. A ty chciałbyś iPhone'a 17 kupić? Nie. Mam 16 Pro Maxa, no więc na razie nie potrzebuję innego. 17 chyba nie, no bo to jest mój pierwszy 16, więc na razie. Dobra, daję tutaj. Na ten gaz. Wiem, jakiś szkoda, że nie możesz mi wysłać takiego tuńczyka. Gotowanie zawsze daje inspirację do kolejnych potraw, a czasem i eksperymentów kulinarnych. Też tworzą nowe smaki. Tak, ja dlatego tak się zbytnio nie trzymam w tych wszystkich, wiecie, tak jak powinno być, no bo wiem, że na przykład na pewno go trzeba było trochę później, nie? Że już nie będzie miał tego smaku. No ale wiecie, ja się uczę, nie? Cały czas. Ja nie jestem żadną osobą, która ma pojęcie o gotowaniu, po prostu gotuję tak, jak uważam, jak mi to podpowiada, wiecie, głowa, nie? Ale gdybyś, no nie da się wysłać, bo bym chętnie ci wysłał takiego tuńczyka, wiesz, z tego, nie? Z tego mojego sklepu, bo pewnie można. Dobra, do tych warzyw daję też trochę soli, trochę pieprzu i chyba w sumie tyle się, bo więcej się raczej nic nie daje. Masz swoje stare telefony? Mam. Mam swojego Samsunga Note. Samsunga Note mam swojego. Tam właśnie, gdzie montuję na nim filmy. Dla was. Soli, pieprzu. Monio, nie ma miejsca dla ciebie, nie? Cała kuchnia zajęta. Ale wiecie, tak to jest. Człowiek chce ugotować, świętować i nie ma gdzie się ruszyć powoli. Hej, co gotujesz? Tuńczyka. Co robisz, panie? Tuńczyka. Robię tuńczyka takiego smażonego. Zobacz, jak pięknie wyszedł, taki czerwieniutki. Tuńczyka z warzywami w occie balsamicznym jest dobre. No. Do tuńczyka potrzebuje też warzywa na patelnię. Wiesz, ten zestaw warzyw, który możemy kupić w sklepie w zamrażacze. Ale no tak. Mam takie warzywa, tylko trzymam je. Znaczy mam warzywa takie do zupy, nie? W lodówce. Ale myślę, że papryka też ok. Bo widziałem właśnie gdzieś tam w internecie, ktoś z papryką robił. Dlatego ten pomysł mój z papryką, nie? Ziemniaki mogę wyłączyć. Mój mąż już śpi, mam przerąbane. Dlaczego? Dlaczego, Agnieszka? Bardzo ok. No, Marta.
Jeszcze teraz będę zupę robił na jutro. I pod koniec wrzucę tego czosnku trochę. Tak. Ale pachnie. Pycha. Bo siedzę sama. Aha. No, tak to czasem bywa, słuchaj. Ja też nieraz siedzę bez żony, bo żona w pracy. No tak to jest. No, te ziemniaki miały być... Pycha. Co prawda nie czuję, ale sobie wyobrażam. No wygląda ładnie, jeszcze mówię. Jeszcze jak ten tuńczyk dojdzie. Ja się nie wiem, kiedy tą paprykę wyciągnąć. Bo ona, wiecie, może taka twarda, nie? Hmm? Ale chyba już mogę dodać tego octu balsamicznego. Słuchajcie, ocet balsamiczny. Nie wiem, czy taki powinien być, ale taki będzie. Bo innego nie mam. No. Teraz to pachnie. Dobra, dawaj tego czosnku. Dajemy czosneczek. Ja rozgniotę go tak lekko. Ale pachnie, wow. Wow. Słuchajcie, mega pachnie. Ja lubię właśnie jak Chińczycy smażą. Wiecie, tak to te sosy wszystkie ładnie tak wszystko przychodzi. Wow. Naprawdę, że nie da się tego czuć. Jak to będzie smakować, zazdroszczę, tak? Nie wyciągaj tylko między te warzywa bursztyńczyka teraz. Już myślisz? Ja bym jeszcze poczekał chwilę. Właśnie nie wiem, czy... Ja sobie zmniejszę na 2, na 1,5. Muszę ziemniaki odprzedzić. Żono, jak pachnie? Co? Warzywa śmierdzą? Znowu śmierdzi, nienawidzę smażenia. No a jak kotleta smażysz, to nie śmierdzi? Przecież to warzywa są. Żona mówi, że śmierdzi. Bursztyńczyka, dobra, wkładam. Zamykamy. Dobra. Dobra, włożyłem tego tuńczyka. Teraz przykryję go chyba pokrywką. Dobra. Onisiu, idź tam. Idź tam. No. Bo tu jest mało miejsca, a ja muszę ziemniaki odsydzić. Ja muszę posprzątać. Dobra.
Ziemniaki odcedzam. Ziemniaczki. Dam chyba koperku trochę. Tak, przykryj, no. Przykryłem, tu już trochę wyłączyłem nawet. Dam masełka i do tego koperek. Masełko. Jedzie czosnkiem. Koperek jest, nie? Jest. Tylko czy pokrojony? Słodkiego masz psa, czy to border collie? Tak, Dorota, to jest border collie. Mój kanał jest w ogóle poświęcony temu psu, także wejdź sobie zobacz. Ale to jest border collie, tak. I do tego koperek. Ja ostatnio kupiłem dosyć dużo, więc wzięliśmy go, pokroiliśmy i do zamrażarki. Cześć, Antonio. Także ten border collie to jest Monio, jak coś. Ale bardzo dobre spostrzeżenie. Bo wam przeszkadza garnek tutaj, dlatego nie widzieliście go. Także tak, to jest mój borderek. Taką masz nazwę. Dokładnie. Border Collie Monio. No mówię, kanał powstał dzięki temu, że pognieść ziemniaki z koperkiem i masłem. Tak? Moja żona takie lubi właśnie gniecione. Kurde, więcej mycia będę miał. Ty lubisz gniecione ziemniaki, nie? To gnieść je? Okej. I co dać? No to już jest. To już dałem masełka. Znacie? Znacie czy nie znacie? Tuczek typowy, jak kiedyś były te tuczki. A może ajrana dać? Dobra, żono, to zaraz będzie gotowe. Będziemy jeść. Dodaj też trochę mleka, będzie pióre. No, są pyszne takie pióre z ziemniaków. Ja mam śmietanę, słuchaj. Tylko którą śmietanę dać? Czy już jej nie ma? Aha. Już. Tą? A to może dać? Dobra, damy taką, mam taką. Tylko nie wszystko, bo będzie. Albo daj. No właśnie, chyba będą za rzadkie. No to już się teraz nic nie zrobię, bo już takie wyszły. Czekaj, może je, jak wygniotę dobrze, to będzie lepiej. Krochma. Tak troszkę rozgnieć i wtedy będziesz miał takie pyszne pióre. Masz gałkę muszkatową? Mógłbyś dodać odrobinę do ziemniaków. Gałkę muszkatową? Karolina pisze, że gałkę muszkatową. A już Karolina masz odpowiedź, że ona nie lubi. Takie wyszły. Pióre. Dobra, dobrze jest. Dzień dobry, co tam gotujesz? Tuńczyka z warzywami i ziemniakami. W sumie już skończyłem. O! Dobra. Nakładam, żono.
Tylko ja muszę tu zjeść z widzami, bo będę jeszcze zupę robił, a nie chcę stracić tej publiczności, co mam. Przyrząd klasyka dotyczy ziemniaków, prawda, panie Janie? Chyba jeszcze z Polski ten tłuczek. Tak. Czy masz telefon gdzieś tam? Będę chciał zrobić zdjęcie, bo nie, tym co mam, to nagrywam. Porządnie ugniatę, one będą takie delikatne. Już chyba taki zostaje jak jest. Słuchajcie. Wow, ale to wygląda. Słuchajcie. Zobaczcie. Nie wiem, jak wy to oceniacie, ale wyszło tego. Tuńczyk. Jak to był? Tuńczyk z warzywami. Już sobie tylko jeszcze zdjęcie, żeby wam później wrzucić na posta. No. Okienko wydawań, proszę. Co? Trzymaj. Okienko wydawań. Wiesz co to jest? Tak, wiem. Gdzie panie wydawały jedzenie na stołówce. Okienko wydawań. Słuchajcie. A ja lubię jeść zawsze tymi samymi sztućcami, co gotuję. Moja żona zawsze daje nowe. Okej. Udało się. Jestem ciekaw. Słuchajcie, jestem ciekaw. Smacznego, bardzo apetycznie wygląda jedzonko. Dzięki, Kasia. Marek, smacznego, dziękuję. No zobaczymy. Zobaczymy, co powie moja małżonka. No. Żono, ja nie wiem, który to sobie chodzi, weź. Nie wiem, który widelec. Mi to jest... Marta, smacznego, dziękuję, elegancko. Nie jest twojej żonie przykro, że sam jesz z live'ami? To nie, że jem, to jest pierwszy, kiedy będę jadł z wami. Już też idealnie się podaje do ryby i warzyw. Pierwszy raz, kiedy jem z wami, a nie z małżonką. Ziemniaki fajne. Jan. Chociaż wydaje mi się, że
ten tuńczyk, jak na początku, był lepszy. Czyli musi być taki bardziej czerwony, to wtedy będzie smaczniejsze, ale nie, dobrze jest. Jestem ciekaw jak moja żona. Faktycznie truskawki też jeden z wami. Ciągnę czapkę do jedzenia. Dorota też je. No to smacznego wszystkim, którzy jedzą. Co jesz? Tuńczyka z warzywami i z ziemniakami. Powiem wam, danie mega. Danie jest mega. Nie, żona też je ze mną, tylko żona patrzy teraz pewnie na laptopie, chyba że się wyłączył. Dobry wieczór teraz, ale te warzywa z tym zrobiły też fajną robotę. Smacznego. Dziękuję, Agnieszka. Dobrze, że mi kazaliście ziemniaki roztrzepać. Rozgniesz. Uważam od 1 do 10. Takie 9 z tego względu, że tego łososia muszę na samym końcu smażyć. Właśnie starczy tylko te 2-3 minuty i koniec z każdej strony. Wtedy jest idealne. Ale tak, no, 9. Powoli, żona pisze. No bo ja się śpieszę, żeby zupę zrobić jeszcze. Żona mówi, że ja się zawsze śpieszę. Ale paprykę z tym balsamicznym robi robotę. Szczupaka Perez. Jessica Moin. Też byś wciągnął. Pani to pewnie żeś łowił. Ja uwielbiam ryby łowić. Tylko nie łowię, bo nie mam karty wędkarskiej. Bardzo fajnie to wyszło, naprawdę. Marta z sosem sojowym też by była dobra. Jak ci papryka smakuje? Najbardziej czerwona, zielona czy żółta? Wiesz co, chyba ta, która jest słodka ogólnie. Ja lubię słodką paprykę. Jak dodałem tego, to wszystkie są słodkie, więc teraz ciężko mi powiedzieć, ale chyba najbardziej czerwoną lubię. Bo teraz wszystkie mają ten smak taki. Co to za gejostwo? Zawsze może wyjść. Widzicie? Ziemniaki pycha, żona pisze. No, to się cieszę. Lubię jak komuś smakuje. Smacznego ziomuś. Smacznego. Dziękuję. Powiem tak, jak będę miał okazję, fajne danie na piątek, jak ktoś nie je mięsa w piątek. Mała, smacznego. Cześć, mała. Hej, dawno ci nie było. Ale za dużo pieprzu. A, żona. Dziękuję za smacznego. Mała, dawno ci nie było. Dzisiaj tuńczyk. Żonę na walentynki na basen? Może być. W sobie fajny pomysł.
Hej, mała, wszyscy. A, widzicie? Wszyscy małą znają. Ale nie, wracając do tego, że fajne danie na piątek, tak jak my nie jadamy mięsa w piątek. Więc żeby to zastąpić, właśnie taki ten. Tuńczyk jest bardzo, powiem wam, taki syty. Czuć, że się kawałek zje i faktycznie to mięso jest, nie? Ponieważ jak się rybę na przykład tam w pracy, jakąś tam wiecie, Alaska Polak i tak dalej, no to tak. A tu jednak faktycznie te mięso, wiecie, widać, że to jest mięso, nie? Że to nie jest żadne strzykiwane i tak dalej, tylko to naprawdę jest kawał tuńczyka, kawał dobrej ryby i chyba jak ktoś ma właśnie dostęp, to jest lepiej kupić taki kawałek niż, bo mówię, wcale to nie było drogo, za 1,5 kilograma 19 euro, nie? Więc to chyba nie jest dużo, bo wydaje mi się, że za mięso płaci się więcej, za dobrej jakości mięso, więc cena naprawdę, były 2 kawałki ostatnie. A jutro będzie live? O, nie wiem. No z tym można co? Polemizować, bo ogólnie ryba to jest mięsko, ale nie. Ale tak, można rybę jeść. Karolinka, jak schabowy, żona mówi. Czy będziesz gotował dzisiaj jeszcze zupkę? Tak. Mogę moderatora? O matko, nie. Ładnie t-shirt masz, dziękuję. Nie, ja już swoich moderatorów mam, byś musiała być naprawdę trochę dłużej i aktywna. To bym cię z chęcią zrobił. Wiola, witam kochana. Żona tam chyba czyta. Bo jemy osobno, mimo że jesteśmy małżeństwem, ale z tego względu, że z wami chcę zjeść. Wiecie, to nie jest tak, że ja gotuję zawsze i jem. Zawsze się wyłączam. No truskawki robiłem. To w sumie drugi faktycznie ktoś tam powiedział, że przez truskawki jadłem z wami, tak. Ale ogólnie to wiecie, nie. Zawsze się wyłączam, idę z żoną jeść. Michał, wolę rybę niż kurczaka. Słuchaj, ja rybę, ogólnie uwielbiam ryby, ale a propos tego mięsa, powiem ci, że ostatnio, znaczy kurczaka też, my kurczaka często gotujemy sobie i jemy tak, o nie, ale ostatnio mięso takie, wiecie, świnia czy mielone, coś się z tym dzieje, że po prostu jak się gotuje, to w ogóle nie smakuje. Już chyba trzeci raz się tak spotkaliśmy, że coś ugotowaliśmy i później nie mogliśmy tego zjeść, nawet pies chyba nie chciał. Do tych papryczek fajnie pasują koktajlowe pomidorki, cebula, czerwono, ocet jabłkowy, dużo pietruszki. O! A widziałem właśnie, że ktoś z pomidorami robił. Michał, witaj, cześć mała. Mała, gdzie byłaś, jak cię nie było? Michał, widziałem to post widziałem? Nie, wysłałeś mi na WhatsAppa. Słuchajcie, Michał to jest mój kuzyn, który też prowadzi YouTube'a. Możecie do niego wejść. Widziałem tylko gdzieś przybitkę, bo akurat właśnie szykowałem się do live'a. W czapce się nie je, panie kolego. Ale nie jestem w gościach. W gościach i z żoną bym ściągnął, ale tak to. Jadłem kiełbasy grzyżą z chlebkiem z makiem na to ketchup bocławek. O! Mówi, że w czapce się nie je, panie kolego. Od kiedy my jesteśmy kolegami? Dokładnie, wolność domku w swoim domku. Mega, 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 mega. Dzięki po raz. Marta, tak. Teraz nie wiadomo. Dobra, ściągnę tą czapkę. Teraz to nie wiadomo, co oni tam dodają do tego mięsa. Kupujesz kilogram, wychodzi pół kilograma. Wody jakieś, kurde. Widziałem ostatnio na internecie, ktoś kurę jakąś gotował, coś zielonego z tego wyszło. Zmień czapkę, bo dzisiaj świętuje.
Mam tam tą czapkę, tylko ja nie pomyślałem tą świętowaniem, nie pomyślałem, że to dla małych dzieci. Ledwo na łeb mi weszła. Nawet teraz od gospodarza jak się kupuje, no właśnie. To powoli jest tak jak z tymi, bo każdy mówił, że warzywa kiedyś bio i tak dalej, ale każde warzywo musi być tam czymś spryskane, bo inaczej zje. Wiecie, inaczej to choróbsko jakieś, czy jakaś tam szyca. Ciekawe, czy z tymi świniami też tak nie jest, że jak się czymś nie nafaszeruje ich, czy nie wiem, to mięso nie będzie taka świnia, nie wiem. Ale syte, ło! Ile tam tego było? 200 gram tej ryby? Zobaczcie, tak wygląda. Malowałem piwnicę. Widziałem właśnie, wysłałeś mi. Dziękuję, Szymon. Mm. Ja lubię takie warzywa jeść wymieszane z ryżem, na przykład papryczka, cukinia, grzyby, no i ryż. Ja ogólnie lubię warzywa. A jeszcze takie smażone i z sosem jakimś, tak jak Chińczycy robią, czyli Koreańcy, o. I oni właśnie takie twardawe, to też jest takie twarde jeszcze. Na tym live przynajmniej ktoś słucha. Dość długo chyba go smażę. Jeszcze 2 minuty z każdej strony, później jeszcze dałem do tych warzyw. Mogłem go później podsmażyć, o. Nie, tak go podsmażyłem 2 minuty tylko, z jednej i z drugiej strony i był fajny, bo był w środku różowy. No ale zrobił się taki troszkę twardawy, tak jak właśnie ktoś pisał, że jak za długo to będzie taki twardawy. Ale człowiek się uczy na błędach, jeszcze mam duży kawał, także następnym razem go na sam koniec wrzucę. Ja sobie leczo zrobiłem, bardzo smaczne, wow. Też dawno nie robiłem leczo, matko. W ogóle nawet nie wiem, czy robiłem kiedyś. Na pewno jadłem dawno temu. Mówię. 9? Już nie wiem, mogę założyć. 9 punktów na 10 za to, że go przesmażyłem. Pamiętaj, świnia to świnia. Że go przesmażyłem. Mogłem później go wstawić, nauczka na przyszłość, później go wstawić, ale ziemniaki wyszły bardzo dobre. Później go wstawić, bo chwila, moment, 4 minuty i jest taki łosoś gotowy. A wiecie, to człowiek widzi kawał mięsa, to myśli, że jak świnie długo się smaży, nie? No ale niestety właśnie takie owoce morza, czy właśnie taką rybę, no to smaży się tylko chwilunie, nie? No ale i tak smaczne jest. Przeciągnięta ryba to jest twardawa, dokładnie. Dlatego właśnie nawet jak paluszki rybne jak się kupuje, to jest napisane, że tylko 2 minuty. Ja miałem ostatnio leczo z klopsikami. Wow, to też coś. Przepraszam, leczo z klopsikami. Fajnie jakbyś na Sylwestra robił live. Tak, najprawdopodobniej będę robił. Najprawdopodobniej będę robił, ponieważ no plany nam się zmieniły. Chcieliśmy jechać, ale chyba najprawdopodobniej nie pojedziemy. I rozmawiałem z małżonką, małżonka powiedziała, że tak, bo dużo osób na pewno będzie też, które będą chciały oglądać, dużo osób będzie na pewno też samemu siedziała, więc my się odpalimy raczej. Grzybki, mung do tych warzyw i pierś z kurczaka sos sojowy i sezam biały do tego i mamy kurczaka po chińsku. Właśnie tego muszę kupić ten sezam biały, bo bardzo dużo się używa właśnie tego sezamu. Do tego mamy kurczaka po chińsku. Z czego leczo robicie? O, no to może się odpowiedzą ci, którzy robią leczo. Lubię też krewetki, wbijam platynę. No widzisz, ja krewetki lubię, ale jak już są, wiecie, oczyszczone, nie? Krewetki też są pycha. Jak są oczyszczone, jak już nie trzeba tego kręgosłupa, wiecie, tego zrywać, bo to też trzeba umieć. No i ostatnio co robiłem te mule,
No to też się za długo gotowałem, ale z tego względu, że tam dostałem wsparcie od któregoś, od truskawki z makaronem i żem się tak tym, wiecie, podjarał i tak dalej. Pierwsze wsparcie kanału i w końcu je przesmażyłem i właśnie wyszły takie, wiecie, już takie twardawe. Nie było w środku tego wszystkiego, tylko wiecie, wszystko zleciało do tego sosu. Pozdrowienia dla żonki, idź ją przytul. No dobra. Mam cię przytulić. Tam Agnieszka napisała. Przeczytam gdzieś. Bo to delikatne. Pozdrowienia, no to już zrobiłem. Klopsiki. To wczoraj miałem zupę fasolową, też fajny smaczek. Bo to delikatne mięsko, dokładnie. Ja z papryki, grzyb, cukinia, cebula i sos pomidorowy. O. Ja lubię paprykę jeszcze taką nadziwaną mięsem, ale te krzesło krzeczy. Nadziwane mięsem mielonym. Ej. Najadłem się, słuchajcie. Najadłem się, ale to nie koniec. To nie koniec. Powiedziało się A, trzeba powiedzieć B i muszę się wziąć za tą zupę. Spaghetti jest dobre z klopsikami. Pizz, a jakie grzybki? Nie wstyd wam połoki, paproki, cebuloki, że marszałkiem został komuś? Ale to nie o tym kanał. Tutaj się nie rozmawia o polityce. Pieczarki. No ja robię z klopsikami tą zupę, co robiłem ostatnio, tą gulaszową, nie? Z klopsikami i z tym, i z bo czemu się nie rozmawia o polityce? Bo wtedy się człowiek zawsze kłóci. O polityce, o religii i o królowej, która była kilka lat temu. No dobrze, możesz zadawać, nie ma problemu. Moja żona robi czasem hamburgery, ale takie smaczne, że te wszystkie budy z fast foodami to się przy nich chowają. Wierzę ci, a jak się człowiek zrobi samemu, to naprawdę smakuje. Jaką zupkę zrobisz? Jaką zupkę robisz? Już pokazuję. Już pokazuję. Kalafior. I do tego taką, także zupa warzywna po prostu. Tu się gotuje. Święta prawda. No. Także słuchajcie, tam pralka chodzi. No niestety trzeba to wszystko jakoś poukładać. Teraz w związku z tym, że nie będę hałasował chyba z garami, po prostu odłożę to. Ale ziemniaki wyszły mega. Nawet żona pisała, że bardzo dobre. Tak, to będą warzywa. Warzywa też mogę tu na razie włożyć. Warzywa mrożone gotuję. Tak. Zupa kalafiorowa też pycha. A co nie można? Właśnie, a śmietana? A nie, chyba była gdzieś jeszcze śmietana. Bo ja właśnie lubię taką zupę warzywną zawsze ze śmietaną, taką wiecie, jak biała jest, nie? Dobra, ogólnie bym to pozmywał wszystko. Ale na razie nie będę zmywał. Dobra, szukam kurczaka, bo tu gdzieś jest kurczok. A nie, to najpierw panie garnek. Najpierw panie garnek. Monio wywalił ogon do góry. O matko, po rusku to ja nie umiem. To żona tam może przetłumaczy. Słuchajcie, skończyło mi się miejsce w kuchni. Skończyło mi się miejsce w kuchni. To uwielbiam. Ajrana. Uwielbiam. Popraw się, panie. Ja miałem dzisiaj rosołek zawsze w soboty i zostaje na niedzielę. O,
Ja w sobotę też często robię. Słucham? Tak? Aha, dzień dobry napisała. Czemu w czapce w domu jesteś? No ja nie. Troszkę boczka, fasolka szparagowa, ogórek korniszony i cebulka, no i pomidory. Jakie tam lubisz? Ja umiem to znaczyć dzień dobry. Dobra. Ale i tak muszę umyć tutaj swoją deskę. O. Teraz sobie wleję wodę. Oczywiście zimną. Zobaczcie, jak Monia ma wyrąbane na wszystkie. Widzicie, jak łapy ma u góry? To będzie szybka robota. O. Zupka. Można już włączyć gaz. Znaczy gaz. Prąd. Demon jest u siebie, to se chodzi w czapce. No przecież nikt nikomu nie zabroni robić u siebie w domu to, co się chce. Brawo, bardzo dobre pytanie. Zapytać nie można. No, taki mam styl robienia live'ów, że nagrywam w czapce no i tak zostanie. A poza tym, czemu wszyscy się przyczepili do tej czapki? No nie wiem właśnie. Co wy macie do tej czapki? Jak będzie chciał, to gacie na głowę może założyć. Gdzie? Tylko nie żonę gacie. Dobra. Dokładnie, będę chodził, a zwłaszcza jeszcze bardziej będę chodził wtedy, kiedy komuś będzie bardzo to przeszkadzać. No niestety, taki jestem. O! Kurczaczek. Kurczaczek, tam drugi kurczaczek. O. No. Dobrze, tutaj mnie bronią go. Umyj go, tak, umyję. Tu mnie bronią wszyscy, brawo. Tylko umyć go przed pokrojeniem, czy po pokrojeniu? Nie zablokują live'a? A tych wszyscy to nie lubią mięsa. Cześć, co teraz robisz? Natusia, teraz będę robił zupę. Będę robił zupę. Najpierw pokrój, to obojętne. Dobra, ale i tak go pokroję. Będzie łatwiej mi go umyć chyba. Tak całego to nie wejdę w jego wszystkie te. A właśnie, ktoś pisał, że te odkroić. Jak to się nazywa? Jak to się nazywało? Lotki? Dobra. Jesteście świadkami, że obcinam. Nie wiem czemu. Nie doczytałem w końcu, czy faktycznie się obcina, ale obcinam. Zupa tak, z kurczaka. To będzie zupa z kurczaka. My zawsze gotujemy zupę na jakimś mięsie. Zawsze gotujemy na jakimś mięsie, tylko że ona kazała, żeby zostawić piersi na kurczaku. On jest taki fajny, żółty. Jakiś się nazywa tam majs, coś tam. A na niedzielę obiadki jakie robicie? Standardowe, schabowe, czy rosołek, czy coś innego? Agnieszka, dzięki za ten. Ej, słuchajcie, ale się zrobiła zadyma o tą czapkę. No ja też uważam, że ja wiem, że się nie powinno jeść, ale wiecie, no nie siedzę z żoną przy stole, tylko samemu. Żona też jest tego zdania, że nie powinna w czapce jeść. Ale ja jadłem sam tutaj, nie jadłem nikogo w gościach. Czapkę miałem. O, Karolina. Brawo. Dobra, to mamy. To po co ja go w sumie ten? No dobra, to no skrzydełka jeszcze obecnie. Reszta, żona kazała resztę wsadzić tak jak jest. To tak naprawdę jak się z tych skrzydełek tą lotkę odteguje, to tych skrzydełek nie ma. Kuper odkrój. Marek Kapuśniaczek lepszy. Kuper? A ja zawsze z kuperem właśnie gotuję. A czemu się kuper odcina? No
No bo to dupa, nie? A dupa jest od srania za przeproszeniem. Dobra, ale odkroję i dam psu. Siema, lubię takich prawdziwych ludzi. O, dzięki. Chyba to było do mnie, bo ja dziękuję, a nie wiem, czy to było do mnie. Nie odkleja tego. No, dobra, idę umyć kurczoka. Bo tam kupę robi kurczak. No tak, no faktycznie, no tak jak mówię, no. Bo się głupio spytałem czemu. No bo dupa jest od srania, no. Panie, za dużo przeklinasz. Wulgaryzmów używasz. Zaraz cię ktoś opitoli. Dobra, umyty. No, fajna komedia. To dobrze, przynajmniej macie komedię na żywo. O, włączyłeś tam chociaż palnik? Włączyłeś. Dobra, wkładamy tego kurczoka. Zobaczcie, jaki on jest żółty, nie? On jest normalnie żółty. O, widać, jest normalnie żółciutki. Wydaje mi się, że chyba jest na kukurydzy. Chyba jest ten. Znaczy, że paszę, że dużo kukurydzy jest wtedy. Ja rosołu praktycznie nie gotuję, bo w sumie można tak powiedzieć, że do każdej zupy rosół robi się jutro, ja to zrobię z warzyw, krem, dlatego chipsy z boczków i ziomkami na drugie kotlety. O panie, czemu to odkryłeś? Ja to widzę, bo cię oglądam. Aha, z kaszy gryczanej i łopatka. Ale pióra ma. A coś tam było, no widziałem, a to nic. Siema. To nic, tyle piórek tam nie zaszkodzi nikomu. Dobra. To co? Chyba jednak umyję, bo to i tak się będzie gotować. Oglądam cię, hejka, jak masz na imię? Albin. Jak wyszło ostatnio te żeberka, dobre? Wiesz co, z tymi żeberkami w ogóle było tak, że wyszły, smakowały, tylko że ja ich nie zjadłem. Nie zjadłem ich z tego, wykup go. Nie zjadłem go z tego względu, że no, że musiałem wracać do domu. To też brzmi dobrze. No, dobra. Słuchajcie, to mamy. Ja muszę te zakupy przyłożyć troszkę. To w sumie dużo nie będzie, co to? Kurczak wrzucony. Ale będzie miło, jak będziemy razem w Sylwestra toast o północy znosić, tak? No to fajnie. Mam nadzieję, nie? Jak masz na imię? Albin. Skąd jesteś? Ojenyś. Północne Niemcy, ale ogólnie z Polski. Zobaczymy. Mówię, to jeszcze nie obiecuję, bo nie wiem. Może się jeszcze coś zmienić w naszych planach, ale najprawdopodobniej chyba zostaniemy w domu. Panie, gotuje się tam gotuje. Dzień dobry wieczór, a ja Ania. Ładne imię. Kotlet z kaszy gryczanej są pycha. Właśnie niedawno odkryłem. Nie jadłem. Co dzisiaj gotujesz i dla kogo? No dla kogo? Dla żony, dla siebie. No dla psa nie, bo pies ma swój pokarm. Właśnie a propos pokarmu, muszę mu dać karmę. Ja to z kurczaka, to lubię filety i kotlety z piersi kurczaka. Co dzisiaj gotujesz i dla kogo? Aha, to już było. Jeszcze raz powiedz, jak masz na imię, bo nie usłyszałam. Albin, A-L-B-I-N. Iny. Zostało tych truskawek. O! Truskawki z makaronem. Panie, kiedy to był? Wczoraj? Nie, przedwczoraj był dla ciebie live. Siemanko. Truskawki z makaronem. Poczekaj. Truskawki z makaronem. Zostały truskawki jeszcze. Zostały truskawki jeszcze. Żona chyba, jak byłem na drzemce, zblendowała. Ale zostały truskawki. Makaron jest. Makaron jest, tylko jest w zamrażalniku. Ale tak, truskawki zostały jeszcze. No i mówię, makaron też, tylko że jest już w zamrażalniku. No, także jak widziałeś, o, jadę. No, widziałeś, słowa dotrzymałem. Ja lubię słowa dotrzymywać, także słowa dotrzymałem, ugotowałem.
Tylko że był problem, bo nie wiedziałem, jak to robić, bo nigdy nie robiłem. No ale się udało, jakoś ogarnąłem temat, bo to był chyba temat cięższy dla mnie truskawki z makaronem niż dzisiejszy tuńczyk, bo nie wiem, czy widziałeś. Dzisiaj robiłem tuńczyka, kawał tuńczyka, więc dzisiaj taki tuńczyk był, ale już pojedliśmy, no i teraz robię zupę. Jadę, no to dawaj, panie, dawaj, jeszcze jest. Ja raz miałam kotlety z czegoś, co? Z czegoś jeszcze innego, ale nie pamiętam niestety z czego, ale były bardzo dobre. Alwin, ile masz? Nie Alwin, Albin. Napiszę tobie, jak mam na imię dokładnie. Albiny. Słuchaj, tu jest moje. O, Albin. Niektóre psy lubią truskawki. Ile masz lat? 37. Dokładnie, takie żółte mięso to po kukurydzy właśnie. Lubisz takie eksperymenty, to polecam kasza gryczana, twaróg, pieczarki, cebulka i pietruszki, korzeń. Wow. Ja lubię, no. A jedliście kiedyś pierogi z puckami? Nie Alwin, Albin. Jaką zupę robisz? Nie wiem. Taką, o. Taką po prostu, z warzyw, które są już. Mimo, że mam tam pietruszkę i tak dalej, ale chyba... Nie no. Mam jeszcze seler. A to wrzucę, bo się zmarnuje. Słuchajcie, mam seler. Mam pietruszkę. Tak, jedną pietruszkę wrzucę całą. Ale bez cebuli, bez niczego. Czosnku może trochę obiorę. Tak, kury są karmione paszą z kukurydzy. No. Dlatego taka żółta właśnie. Dlatego taka żółta. Dobra, obieramy. Obieramy. O, dzisiaj żona truskawki z makaronem wpadł, jak już dzisiaj tuńczyk był na live. Ale to nic. Mam nadzieję, że obejrzałeś do końca. O, to mogę spróbować. Bardzo dawno nie jadłem twarogu. Dobra. Pietrucha. Żeby żółtko były żółte. Nie, no znowu. Żeby żółtka było żółte, A. kury. I wtedy żółtka było żółte. Tak, to prawda, to nie żaden banier. Nie chodzi mi o to. Truskawki z makaronem znowu. To następnego razu poproszę krewetki na grillu przyprawione czerwoną papryką i czosnkiem i do tego na zagrychę szparagi z piekarnika. O, fuck. Truskawki z makaronem znowu wsparł kanał. Zapraszamy do Niemiec. Dzięki, kurde. Ja cię masz łapkę za to. Słuchaj, ja sobie muszę to teraz zapisać. A nie, poczekaj, to będę musiał sobie chyba będę sobie odczytać to później. Krewetki na grillu przyprawione czerwoną papryką i czosnkiem i do tego na zagrychę szparagi z piekarnika. Ja cię, są szparagi jeszcze? W słoiku, ale to nie będą takie. Słuchaj, dzięki ci za wsparcie znowu. Truskawki z makaronem. Tak. Słuchaj, dzięki wielkie. Dzięki za kolejne wsparcie. Dzięki za kolejne wsparcie. Znowu mnie rozbolała głowa z tyłu. Ja już wiem, od czego to jest. Ja zawsze jak się to... O, i Michał Recykling znowu. No ja pierdolę. Truskawki z makaronem i Michał Recykling. Ja. Ej. O. Naprawdę mi rozbolała głowa z tym. Michał. Ja. To już świętowanie, no jest świętowanie i jaka fajna w ogóle super naklejka, Michał.
truskawki z makaronem i Michał, słuchajcie, dziękuję bardzo truskawki z makaronem, Michałowi Recykling, dziękuję za wsparcie. Słuchajcie, nie sądziłem, że to się wydarzy znowu. No ja wiem, że wiecie, no dzięki mega. Chyba się zrobiłem czerwony jak ta koszulka Coca-Coli. Jak to fajnie w ogóle wygląda, nawet wiecie, najgorsze jest to, że człowiek nie spodziewa się w ogóle niczego i nagle wiecie, patrzcie, no bo to jest taki niebieski duży pasek, nie? I wiecie, ja cię. No i Karolina teraz jeszcze znowu, no ja pierdolę. Super sprawa znowu. O. Ja chcę zupę z podkładek. No to będę musiał zrobić, ty. Michał, Karolina i, i truskawki z makaronem. Dzięki wam bardzo wielkie, dzięki wam bardzo wielkie. Ja mega. Będzie na farsz do pierogów. Ja. Ej. Patrz, kolejny pan dał 10 zł. Będzie bitwa na donate zaraz. Nie, słuchajcie, nie. Każdy wiecie, cent, każdy ten, no to no jest czymś, nie? Bo to jest, wiecie, no człowiek się cieszy z tego, no masakra, ale dzięki wam. Ale się nie bijcie. Truskawki z makaronem starczy. Już, nie bijcie się. Nawet nie potrafię wszystkich komentarzy teraz przeczytać. Już koniec. Ja. Ej, to nie chodzi o to, żeby się ktoś bił. Truskawki z makaronem. Michał Recykling i Karolina. Nie wiem, jak to uczcić, słuchajcie, nie wiem, jak to uczcić. Ja nie wiem, czy wy się będziecie wszyscy świecić teraz, bo na niebiesko, truskawki z makaronem na żółto się świeci. Michał się świeci na jasno niebieski i chyba tacy będziecie teraz cały czas. Ja ogólnie lubię oglądać gotowanie i ogólnie gotować. Polska górą. Ale górą się pisze przez O z kreską. Lubię Duda. Ja, dzięki. W ogóle jakie fajne naklejki tu są. Truskawki z makaronem. Co to w ogóle jest jakiś... jak on się nazywa? Nie jednorożec, hipopotam. Od Karolina tatej wysłała diament, a Michał 1 up. Aha, czyli życie dodatkowe. No to teraz mi się chyba życie... Ja, Michał. Michał, bastas. Dzięki, starczy. Michał, dzięki. Dzięki wielkie, słuchajcie, dzięki wielkie, ej. Ja, serduszko, łapka w górę. Ja postanowiłem, nie, teraz idę w ogóle po. Masz jeszcze szampana? Rozwaliliście dzień. Rozwaliliście dzień. Ja teraz dopiero jem kolację, ziemniaczki i kurczak. Michał, super. Aha, słuchajcie, bo mi przyleciały wszystkie tamte komentarze. Teraz nie będę widział. Będzie na farsz do pierogów. Aha, to mam zrobić zupę. Teraz to już masz listę na gotowanie. Tak, tak. Teraz będzie kolejny live znowu z gotowania. Tylko co ja mam zrobić? Ja mam zrobić z podkładek. Zupę z podkładek. Karolina nie napisała nic. A nie, farsz do pierogów. Kurde, pierogi to ja będę na pewno będziemy robić w święta i to będziemy bardzo dużo robić pierogów. Słuchajcie, kurczak mi się gotuje już tutaj. Z podkładek żartowałem. Nic nie musisz robić. Nie, no zrobię coś. Może właśnie będziesz tak robić w przyszłości. Gotujesz coś na zamówienie,
o jakiejś wysokości. Ja, wiecie co? Tylko, że jest, kurde, muszę to przekręcić, bo już mi tu się gotuje. Tylko to jest, wiecie, to ma być wszystko dobrowolne. To ma być wszystko, wiecie, dobrowolne i tak dalej. A jak tak będę, wiecie, coś takiego robił, że na przykład, nie wiem, gotuję za powiedzmy tam 5 euro, że gotuję jakąś potrawę, nie? No to wtedy ludzie, boję się, że pomyślą, no tak, żebra i tak dalej, bo już nie chcę, żeby to było, wiecie, na coś takiego, że ja żebram albo od kogoś wymagam. To jest, a wszystko jest dobrowolne, nie? Każdy robi to oczywiście z własnej inicjatywy, z własnego serca i no i po prostu jak chce, nie? Więc właśnie tego się obawiam, że gdybym taki, wiecie, coś takiego zrobił, że właśnie z donate'ów, to nie chcę stracić swojej publiczności, swoich osób, swoich, wiecie, widzów wszystkich, bo wszyscy ci, którzy wspierają i ci wszyscy, którzy nie wspierają, to są moi widzowie, których bardzo szanuję i wiecie, każdy widz jest warty, nie? Jakie żebra, to kto chce, to wysyła. No to tak, to wiem. No, jak masz samochód, bo syn się interesuje. Samochód mam BMW trójkę, ale słuchaj, to nie jest tak, że samochód kupiłem po 10 latach i oszczędzałem bardzo długo na ten samochód, 10 lat. No kupiłem sobie samochód BMW trójkę, ale jeździłem długi czas, zawsze jeździłem starymi samochodami, chociaż ten też już jest stary, no bo już 5 lat dla niektórych może być stary. Dla mnie, ja się cieszę, że, no, że mogłem sobie kupić takiego, nie? Ale BMW trójką, 190-konną, miękką hybrydą, ale to się okazało dopiero jak kupiłem ten samochód, że jest miękka hybryda, nie? Ale BMW trójka w dieslu. Nie no, ja sobie zażyczyłam krewetki i szparagi, a to mało nie kosztuje, więc dałem ci pieniążki na produkty. No tak, powiem ci od razu, jak dałeś też pieniążki na truskawki z tym, to akurat się tak wyniosło, że akurat starczyło na te truskawki z makaronem. No, ale dzięki ci bardzo. Ale tak, zrobię, postaram się zrobić, tylko kurde, nie wiem kiedy. Dopiero pewnie na następny tydzień, bo muszę kupić u siebie w sklepie. U mnie w sklepie są właśnie wtedy od wtorku, bo w poniedziałek to nie ma. Ile będzie trwać ten live? Ale dzięki truskawki za donate'a. W ogóle wszystkim dziękuję. Wam wszystkim. Podoba mi się tu u was. Jeżeli mnie nie wygonicie, to zostanę na dłużej. Cisza, spokój i nie ma hejtu. Aż dziwne. O, proszę, tak? No to chyba fajnie. Kify dobrowolne. Gotuj co chcesz, Albin. Fajnie, że ci się podoba, że nie ma hejtu. No i fajnie, żeby było, wiecie, żeby było luźno, żeby każdy, słuchajcie, muszę obrać to, żeby każdy się dogadywał między sobą. A czy lubisz pan placki ziemniaczane? Lubię. Placki ziemniaczane lubię. Lubię. W ogóle prawie wszystko lubię. Ja ogólnie raczej jadam wszystko. Nie lubię tylko cały czas powiedzmy tych sam dań, takich samych, nie? Czy pokażesz swoją rudą babę i co, przyjaciela Rona, czy solo będziesz jeździł? Bo Albin ma taką aurę, że nawet taki zwyrol jak ja jest w stanie się zrelaksować. A dlaczego tak mówisz o sobie zwyrol? Kurde, wiecie co, to ogólnie bardzo, że teraz przez te live'y dużo osób w ogóle mi takie jak to powiedzieć, że ja takiego siebie nie widzę. Ja ogólnie siebie widzę osobę za bardzo taką stanowczą, za osobę bardzo, jeśli ktoś mi zajdzie za skórę, to jestem chamski. Jestem bardzo chamski wtedy, ale to naprawdę ktoś musi sobie zasłużyć. Ogólnie nie wiem, jak ja siebie widzę. No ale takiego nie, że wiecie, taka jakaś nie wiem, kurde, ciężko mówi się o samym sobie. Na pewno jestem osobą bardzo, która która no jest, lubię punktualność, nie lubię jak ktoś ściemnia, nie lubię jak z kimś się ugadujesz na coś i ktoś nie dotrzymuje słowa. Ja na 99% dotrzymuję zawsze słowa. Tak mi się przynajmniej wydaje. Prawdomówność lubię.
Nie lubię wywyższania się. Ja chyba taki nie jestem. Nie lubię się wywyższać, mimo że pewnie nieraz ktoś tak może odczuwać, ale to pewnie dlatego, że ja nie umiem ubierać dobrze zdania w słowa, które powinienem właśnie powiedzieć. Stanowczy to ty jesteś, mnie nie poznałeś. Tak? Karolina, wiem, ja też jestem moderatorem na kilku live'ach i osobiście mam swoich trolów, gdzie łażą za mną, a szczególnie właśnie podszywa pod różne osoby. A kto to taki? A to nawet, że nie przeczytał, niestety, prawda. Zostawiam łapkę i suba. Dzięki, Perez. Dzięki za łapkę i suba. Nie wiem. Ogólnie to ktoś by musiał powiedzieć. Najlepiej to chyba jakby powiedziała moja żona o mnie cokolwiek. No to chyba żona mnie najbardziej zna. Ale mówię, takie słowa to wiecie, to jest no tak miłe słowa, nie? Jak ktoś tak mówi. Jesteś teraz w Polsce? Aha, nie, w Polsce. Teraz nie akurat, ale byłem niedawno właśnie u Michała Recykling. Właśnie Michał Recykling to jest mój kuzyn. Czym się zajmujesz zawodowo? A, Truskowski, to jak powiem Ci, że mam 2 Lexusy, to jak powiem, że mam 2 Lexusy, 3 domy, 3 dzieci, 2 koty, 1 psa i żonę, to się chyba za bardzo będę chwalił. Nie. Dlaczego? Ja uważam, że no ludzie jak mają, ja wierzę, że ludzie mają. Ja wierzę, że ludzie mają i nigdy w życiu nie zazdrościłem tym osobom, którym się wiedzie lepiej albo się wiodło lepiej. Nigdy w życiu. Ja cieszę się, że komuś się wiedzie. No mi akurat się tak nie udało. Jakoś trzeba pracować, trzeba jakoś żyć. Na przykład właśnie YouTube i tak dalej. To jest takie, wiecie, to jest hobby troszkę teraz, tak, no ale wiadomo, że człowiek jednak po to robi te filmy i tak dalej, no bo chce, wiadomo, tam z tych reklam zarobić jakieś te pieniądze, nie? No to jest, myślę, że każdy youtuber, tak, który prowadzi YouTube'a, no to idzie właśnie w tym kierunku, nie? Ja tu uciekam, bo mam spokój. Tak? Do tej zupy podsmaż tego pora na maśle. Poczekajcie, czym się zajmujesz zawodowo? Ogólnie jestem mechanikiem pojazdów samochodowych, ale nie pracuję w swoim zawodzie. Pracuję w fabryce, która robi paluszki rybne. Bo mam spokój. Kurde, no to tak miło słyszeć, że ktoś ucieka do mnie akurat na live'a, no bo ma spokój. No to jest, wiecie, to jest takie budujące, nie? Tak mi się, przynajmniej dla mnie. To dlaczego jeździsz BMW? Dlaczego jeżdżę BMW? Jeżdżę BMW z tego względu, że no jeździłem całe życie starym samochodem, i no i odkładałem tyle, co jestem tutaj w Niemczech, 10 lat odkładałem sobie ogólnie odkładałem pieniądze, no też między innymi z tym, żeby sobie później kupić jakiś samochód. No i po 10 latach byłem w stanie no w końcu sobie odłożyć na samochód taki, jaki chciałem. Czy chciałem BMW? Niekoniecznie. Myślałem nad innymi samochodami, ale w sumie przekonała mnie też trochę żona, bo żona mówi, że kup sobie taki samochód, nie żaden dziadkowóz, tylko kup sobie samochód, który będzie ci sprawiał frajdę. No i właśnie podobała mi się BMK, właśnie ta trójka. Szukałem taką, która jest 2020 rocznik, żeby miała mniej niż 100 000 przebiegu, żeby była w dieslu, żeby miała właśnie te wszystkie bajery, które tam ma, tylko że nie ma haka, nie? No i dlatego jeżdżę tym. Wysłałabym kasę, ale nie wiem jak. Nie musisz. To jest, wiesz, to widzisz, to tym bardziej jak nie wiesz jak, to może tak musi być. Honda, Toyota, Lexus, dla mechanika mało roboty. Powiem Ci tak, dlaczego, a podoba Ci się gotowanie? Tak, bardzo lubię gotować. Lubię gotować, a zwłaszcza, że ludzie mnie oglądają jeszcze od jakiegoś czasu, jak prowadzę i to takie Dlaczego BMW też? Z tego względu, że miałem Citroena i w Niemczech nie potrafili po prostu tych samochodów naprawiać. No i z tego względu kupiłem BMW, bo właśnie szukałem niemieckiego samochodu, żeby w końcu w razie czego miał kto mi naprawić samochód. Dlatego BMW. Patrzyłem też na Toyotę, na Hondę nie patrzyłem, na Lexusa też nie patrzyłem, bo w Niemczech raczej by nie naprawili tych. A jeśli już, to tylko najprawdopodobniej salon. Nie? Niemiec płakał jak sprzedawał. Wszystko tylko nie Francuz. Właśnie powiem Ci, Citroena miałem, żona też miała Citroena. 300 000 zrobiłem tym Citroenem.
I tylko raz mi się skrzanił. Tylko raz mi się skrzanił, raczej skrzanił. Zapchał się DPF, nie? Ale tutaj mi zrobili w Niemczech, no i tak zrobili, że później po prostu źle tam skręcili, były gdzieś uciekało powietrze i z przyczepą kempingową jak jechałem, to mi stanął też, nie? Niemiec Pakołek sprzedawał. Kupywałem z gwarancją, nie? Właśnie chciałem, że już te pieniądze, które wydaję, no żebym po prostu miał jakąś gwarancję na to, nie właśnie od jakiegoś z garażu, nie? Agnieszka, ważne, że jesteś dokładnie. Wszystko tylko nie w trans. A to czytałem. Syn ma 10 lat i się interesuje i cię teraz słucha. Wow. No to fajnie, to pozdrowienia dla syna. A jak syn ma na imię? A i a propos jeszcze drugiego Francuza, to żona miała Citroena, który w ogóle jest jeszcze w naszej rodzinie. Ja, Michał. Michał. Dzięki, Michał. Uczcimy wysłanie twojego super czatu. Jak ja mam uczcić? Ja nie wiem, jak ja mam uczcić. Kurde, Michał. Michał Recyklin, słuchajcie, Michał Recyklin to jest mój kuzyn. To jest mój kuzyn. To jest mój kuzyn, do którego też możecie wejść. Wejdź i prowadziliśmy razem w ogóle też filmy teraz, jak byłem. Dzięki ci wielkie. W ogóle jaka gęba tam fajna. Michał, dzięki. Słuchajcie, starczy już tych donate'ów, chociaż to jest bardzo miłe, naprawdę bardzo miłe i bardzo, bardzo fajne. Marcel. Piękne imię, Marcel. Marcel, mojego brata syn ma na imię Marcel. Mam znajomego Polaka, co pracuje w Audi jako elektryk w Ingolstadt. Jak coś będziesz chciał, to daj znać. Wow, w fabryce Audi. Myślałem o Audi, chociaż mamy Audi, żona ma Audi. Żona ma Audi A1. Żona ma Audi A1. Ja polecam rower i to bez przerzutek. Ja, Michał, kurde. Wiecie, co jest najgorsze, że człowiekowi się robi głupio wtedy tak bardzo. Bardzo się głupio robi. Nie wiem, czy wy też macie takie odczucie? Tak trochę No, dobra. Dzięki. Dzięki, Michał. Ja polecam rower i to bez przerzutek. Najtaniej w sumie wychodzi. Ja jeżdżę też rowerem sobie do pracy. Teraz aktualnie nie, ale do pracy również rowerem jeżdżę. Ja tu się znalazłem, bo zobaczyłem na YouTubie i nagle zobaczyłem jakiegoś live'a, ale był niefajny, poszłam na dół i tu się znalazłem i oto jestem. No to fajnie, to mam nadzieję, że zostaniesz. W ogóle tam mnie ogląda twój syn, Marcel, tutaj truskawki z makaronem, Michał Recyklin tutaj szaleje, Karolina, mega. Ja, nie. Starczy. Truskawki z makaronem. Przez to wszystko mi się kurwa nie ugotuje tej zupy. Ona się za bardzo gotuje już. Ale to nie musi być rosół z tego. Kurde, dzięki. Czy macie Biedronkę sklep? Zostanę oczywiście. Czy macie Biedronkę sklep? Tutaj nie mamy. Nie mamy tutaj Biedronki sklepu, ale w Polsce tak. W Polsce mamy. Monio, nie wąchaj tuńczyka. Ja nie wiem, co ja mam zrobić teraz, kurde. Gotuję tutaj. Dobra, wkładaj to. Ej. Truskawki z makaronem. Dzięki. Dzięki wszystkim, którzy mnie wsparli dzisiaj na dzisiejszym live'ie. Dziękuję wam bardzo serdecznie. I chyba na następnym live'ie to wyłączę, cholera. Mi głupio. Gotuj i nie pindol. Głupio mi, kurde, jakoś tak, wiecie, nie wiem, tak czuję się, ale to może później kiedyś z czasem przejdzie. Dlatego, że to, powiedz, panie tam pierdolisz głupio, kurwa, do tego, żeś dążył, żeby zarabiać na YouTubie. No i w sumie tak jest, no do tego, żem dążył, ale jak człowiek tak otrzymuje od kogoś wsparcie, to tak trochę krępuje, powiem wam. Tak. Ale to chyba kwestia przyzwyczajenia się później za jakiś czas. Dzięki. Gotuj, nie pindol. Właśnie próbuję się skupić i się nie mogę skupić. Już nie wiem, czy dodawałem soli, chyba nic nie dodawałem. Tak się podoba synowi, że teraz sobie sam znalazł live'a i sobie na komórce ciebie ma. Jakie w ogóle słowa, żona chyba to czyta w ogóle.
Czytasz? A czy słuchasz tam, nie? Słyszysz to wszystko. Ona słyszy wszystko. No fajnie, kurde, fajnie, słuchajcie, jest słyszeć, że komuś się spodobało. Że komuś się spodobało i że ktoś naprawdę, i wiecie, i ktoś by się cieszył, że ma tam 3000 osób. Ja mam 22 osoby, które mnie oglądają i naprawdę to jest takie, jak nie wiesz o co chodzi, to chodzi o kasę, o to chodzi w programach partnerskich. No tak, tak jak właśnie mówiłem, no każdy youtuber do tego dąży, żeby wiecie, żeby no zarabiać w tym programie, nie? No taka jest prawda. Nie chcę tu nikogo oszukiwać i tak dalej, no ale tak się, e, no tak jest. Dodaj do tej zupy liścia laurowego ziele angielskie. Tak, dodam, ale pieprzu chyba trochę mniej dodam. Żona nie lubi ostrego. No i muszę te truskawki z makaronu, znaczy muszę napić się chociaż. Na zdrowie. Gotowanie o to chodzi. Tak, dokładnie. Idę zaraz oglądać serial, ale wrócę. Spoko. Spoko. Ja jeszcze będę chwilę. Właśnie, a propos liścia laurowego, to już mi się kończą, ale tak, ja zawsze dodaję liścia laurowego i ziele angielskie. Prawie 99% dodaję zawsze. Ale tu już są takie połamane. Ja nie lubię, jak mi się ten... Dobra. Posól zupę. Tu chodzi o gotowanie i fajną atmosferę. Dokładnie. I wcale mówię, ja nie jestem osobą bezalkoholową, jak coś. I wcale nie jestem, jak to się mówi, nie jestem żadnym specjalistą, jeśli chodzi o gotowanie. I posól zupę. Też o gotowanie i fajną atmosferę, ale dla twórcy ważny jest ten program, tym bardziej jak spędza dużo czasu na pracy przy nowych materiałach. Czyli ogólnie dobry talerz i jest luz. Dokładnie. Dobry talerz i jest luz. Tutaj się gotuje, żartuje i Albina motywuje. Dokładnie. Wszystkiego po trochu. No, żeście mnie tak zmotywowali, że... O, jest ziele angielskie. Że naprawdę nie wiem, jak ta zupa wyjdzie mi. Ile koni mechanicznych w BMW M3? A nie mam M3, ja mam serię 3. To jest BMW G21. 190 koni w mojej plus 10 z hybrydy, czyli niektórzy mówią, że 200, niektórzy mówią, że 190. Ja uważam, że 200, ale tylko w tym, on jest te 200 w tym, wiecie, w tym momencie wtedy, kiedy pomaga ten silnik elektryczny, nie? Ale to jest malutki, tam jest z akumulatora to ciągnie. To ja znam żart. Co mówi Żyd, jak znajdzie stówę? O matko. Nie wiem, ja żartów, ja tak nie znam żartów. Lubię żartować, ale takich kawałów czy coś to nie znam. Nie wiem, ale może zdradzić. Co jeszcze dodać do tej zupy? Brakuje. A, że brakuje. Aha. Chyba. Nie wiem. Mnie nie rozśmieszyło, chyba że ja tego nie zrozumiałem. Też fajnie. A, no, nie, M3 nie. Co ty? Ja 10 lat odkładałem na trójkę. Ziele angielskie dodałem. Dodałem, Marta. Nie, co ty, na M3 myślę, że oj, chyba jeszcze długo mi nie będzie stać, bardzo długo. Ale nie, mam tak, że muszę mieć jakieś tam, wiecie, najlepszy samochód. Ja cieszę się, że udało mi się odłożyć na ten, który mam. I wiecie, człowiek dba tak, boi się, żeby się nie porysował, no bo wiadomo, odkładałem. Zaraz spadam na Polsat. A, właśnie, dzisiaj jest ten, tak Michał? Dzisiaj jest odcinek. Ja pierdolę. Nie na EGR. Truskawki z makaronem. Mogę ci tylko powiedzieć, że najprawdopodobniej był robiony EGR, bo wiem, że była jakaś akcja serwisowa. W ogóle mam akcję, ale to zaraz wam powiem. Tak, bo diesel, ja wiem. Truskawki z makaronem.
W ogóle wszyscy wspierający. Słuchaj, to jest w chuj siana, to jest bardzo dużo pieniędzy. W ogóle wszystkie te pieniądze, które są, wiecie, ja muszę chyba sobie zrobić tak. Te pieniądze, które to nie wiem, wspólnie będę przeznaczał na coś, nie wiem, na sprzęt, którym będę nagrywał i tak dalej. Na EGR to mam nadzieję, że nie będę musiał jeździć, bo po to kupiłem ten samochód, żebym już nie musiał jeździć po mechanikach i na szczęście i tak jeżdżę, znaczy i na nieszczęście i tak jeżdżę, bo miał gwarancję, musiałem olej zmieniać. Dzięki za takiego dużego donate'a. Chłopie, dzięki ci, kurde. Ej, ale to nie jest walka, nie walczcie między sobą, no to jest dużo, 20 to jest w ogóle funty chyba są. No to GBP, kurde, mi się tu gotuje rosół oprócz tego, raczej rosół. Tu mi się za bardzo gotuje, ja już nie wiem, co ja tam dodałem. Truskawki z makaronem. Dzięki. Mam nadzieję, że nie będzie, że faktycznie to nie była dokładka na tego EGR-a. Mam taką nadzieję, bo naprawdę w tym BMW właśnie były problemy z chłodniczką właśnie EGR-a, coś takiego. Tylko nie wiem, czy w tym moim. Chyba od 2019 rok, chyba w 2020 nie było. Za to u mnie jest problem z rozrusznikiem. Jest akcja serwisowa, na którą w ogóle zostałem zgłoszony już. Akcja serwisowa, bo samochody BMW płoną. Właśnie te trójki G21. No i właśnie na taką akcję muszę się wybrać. To nie zdążyłem, bo mi się wyszło. O, Marta, w ogóle co tu się wydarzyło teraz? Truskawki z makaronem szaleje, Michał Recykling szaleje, Karolina szaleje, wszyscy szaleją. To jest wszystko bardzo miłe. Chodzi chyba o to, że brakuje pieniędzy nawet na tą 100. Fakt, brawo. Tak dokładnie chodziło o to. Truskawki wygrały. 20 fut na ziemi nie leży, masz gest. No to jest dużo, to jest kupę siana. Słuchaj, to jest kupę siana. To jest bardzo dużo pieniędzy, a zwłaszcza, że ja dopiero jestem 4 dni dopiero jestem w programie, ja naprawdę nie sądziłem, że szczerze powiem tak, że nawet nie liczyłem na drobne 2 euro. Wiem, że to włączyłem, to wszystko i tak dalej, ale nie liczyłem, że po prostu wiecie, po drugim czy tam trzecim live'ie, że mi to się spełnia. A to się już spełniło na pierwszym live'ie. Właśnie truskawki z makaronem mi wysłał na pierwszym live'ie, dlatego zrobiłem truskawki z makaronem. Nieważne kto ile daje, liczy się dobre serce. Każdy z was jesteście zajebiści. Wszyscy, dokładnie, wszyscy są zajebiści, nawet wszyscy ci, którzy nie wspierają, którzy, wiecie, to nie jest tak, że ktoś musi, absolutnie nie. To nie jest tak, że ktoś musi, to jest wszystko dobrowolne, ale no jest mega. Truskawki mega. Bym ci wesołą pieniążki, ale nie wiem, Agnieszka, nie musisz, starczy, słuchajcie, jest. No to dobrego nie muszę uciekać, pozdrawiam serdecznie, Albin, życzę smacznego. Albin przez B, ale Albin może też mówić. Nie stawiaj tej zupy, bo się nie ugotuje, no bo kurde, ona się za szybko gotuje, ja czytam komentarze. Papatki, Perez, no. Słuchajcie, jest mega szacun, jest na pewno mega szacun i mogę wam powiedzieć, że się czuję naprawdę głupio mi, ale wiecie, człowiek się gdzieś tam cieszy, nie? A po co ja tej magii dodaję? Soli dodałeś? Nie dodałeś soli. Czy dodałeś soli? Nie. Chyba nie dodałeś. Spróbuj panią przysolić. Ja. Musi dać Nie, Agnieszka, nie dodawaj. Nie. Starczy, słuchajcie, jest git. Nie dodałem soli. Ej. Ile? 2 łyżeczki starczy chyba, nie? Zrób live na święta, to ci korki wywalę. Ja. Znaczy na pewno będzie z gotowania. Ja robiłem w tamtym roku, chyba w tamtym roku robiłem film
robiłem film chyba, jest u mnie na YouTubie, jak tutaj z żoną urzędujemy. Na pewno będzie, jeśli się nic nie zmieni, to będzie Sylwester. To będzie Sylwester. Święta z przygotowań pewnie się też odpalę, nie? Może nie będę cały czas czytał, wiecie, te wszystkie komentarze, bo ich jest naprawdę kupa i to po prostu się nie da, nie? No Max Donata jeszcze daleko i nie. Truskawki z makaronem, słuchaj. W ogóle masz pięknego kota. Czy to jest Mańkun? Bo ja chciałem zobaczyć te zdjęcie i wydaje mi się, że to jest Mańkun. Czy to jest norweski leśny? Teraz zapraszamy. A ile złotych ma przygotować na święta? Ale że ja? Nie, no wiecie, my tam świąt nie robimy jakichś tam nie wiadomo jakich specjalnych. Normalnie gotujemy tak jak w każdym domu wszystkie te potrawy, nie? Ale śmiało, jak coś, to zapraszam was. Mówię, no ja nie mam jakichś tam planów jakichś. Ja pierniczę, nie? Znowu ktoś. Łukasz Górski, 10 dycha, ja panie. Łukasz, dzięki Górski, w ogóle masz piękne nazwisko i chyba, bo to jest chyba twoje nazwisko, Górski. Górski to od razu do mnie przemawia, bo ja kocham góry. Dycha, dzięki ci wielkie, kurde. No, ja, dzięki wielkie, słuchajcie. Dziękuję za każdą złotówkę, za każdy cent, który dzisiaj udało mi się na tym live'ie no, uzyskać już, bo naprawdę no, uzyskałem i no, ale zupę i tak muszę skończyć. Zupy i tak muszę skończyć. Ja. Łukasz Górski to mój syn, Marcel Tarnowski wsadził. A ja. Jeszcze jest, twój syn mi wysłał. Nie to, że ty, tylko twój syn. To jeszcze mnie bardziej rozwaliło na łopatki. Ile twój syn ma lat? 10, 11 pisałaś? Kurde. Marcel. Słuchajcie, wiecie co mnie najbardziej rozwaliło? Że słuchajcie, chłopak, który najprawdopodobniej ma, nie wiem, 10 lat, zupa pomidorowa, czy 11 lat, dziękuję za gratulacje, że wiecie, że taka osoba, taka młoda, nie, ma takie serce. To jest, słuchajcie, jaki to jest gest od takiego młodego człowieka, nie? Ile mam dać tych złotych na święta, bo dziś nie mogę. Nic nie. To nie jest tak, że ktoś musi na święta dawać. Nie. To nie jest tak, że ktoś na święta dawać. Nie. Święta i tak zrobimy. To nie jest żadne pieniądze, które zbieram na święta czy coś. Nie. To nikt nie musi dawać, tym bardziej jeszcze też na święta. Nie. Słuchajcie. Święta będą i tak takie jak zawsze. Jak zawsze będziemy wszystko to samo gotować, ale chcę. Nic nie musisz. Wystarczy, że jesteś, że zostawisz łapkę. Obejrzyj moje filmy, to mi pomoże uzyskać godziny. Korci mnie. Nie, bo cię lubi. Nie, nawet się nie waż. Nie, absolutnie. Nie, słuchajcie, wszystko ma swoje granice. To jest, wiecie, to jest ścieżka, której się już nie przekracza. Jest tam bardzo dużo już od wszystkich dostałem. Nie chcę więcej, starczy, naprawdę. Koniec. Jest naprawdę bardzo dużo, słuchajcie, bardzo dużo jest tego już. Nie, truskawki z makaronem, nie. Bo cię lubi. No to fajnie, że mnie lubi. Cieszę się, że mnie lubi i to jeszcze zwłaszcza taki tak młody człowiek. No to kurde jest fajne. No fajne jest, bo ja siebie nie wiedziałem, że będę osobą, gdzie mnie będzie tyle osób po prostu lubiało. Ja wiem, najgorsze jest to, że ja was wiecie, że ja was nie znam, bo wy mnie jako osobę, która tu gotuje w kuchni, to mnie jakoś tam znacie. Widzicie, jakie mam gesty, widzicie, co robię, że tam wiecie, że tam z żoną rozmawiam, że tam pies się kręci, że tutaj teraz wiecie.
że tutaj teraz tyle garów stoi i tam siatki i tak dalej i trzeba to wszystko spakować, ale no postanowiłem, że zrobię dzisiaj tego live'a, no bo chcę uzbierać jeszcze te godziny, te, które mi tam brakuje, tych 400 godzin, czy tam 600 godzin, które mi brakuje, no i wiecie, no i przy okazji sobie właśnie gotuję, rozmawiam z wami, bo jesteś super gość. Karolina, dzięki, gotujesz z humorem i to ludzie... A właśnie tylko, że co najgorsze, że ja tego w sobie nie widzę, że ja w sobie tego nie widzę, mi się wydaje, że to jest takie beznadziejne i jak później sobie puszczam takiego live'a, to mówię, ja pierniczę, ale ty jesteś kurwa głupi jednak. Bo najgorsze jest oglądać siebie i najgorsze jest chyba docenić takiego samego siebie, bo ja wcześniej, gdybym wiedział, że ja tak, wiecie, że to się ludziom podoba i tak dalej, to pewnie bym tak zaczął inaczej kanał, nie? A zacząłem kanał o psie, no bo myślałem, że to będzie taki wiecie, taki priorytet, że no i w sumie to dzięki temu psu tak powstał ten kanał, no ale później się zmieniło, że zrobiłem, wiecie, no, trochę gór, później dodałem trochę, później żona też się pojawiła u mnie na kanale, bo to też jest dla żony, wiecie, to stresujące na samym początku, teraz już nie. No i tak fajnie odkrywać takie rzeczy o samym sobie, po prostu jesteś spokojnie, jest git. No i dobrze, że nie widzisz, jesteś oryginalny. Nie zaczynaj udawać kogoś innego, bo będzie taki jak każdy inny, czyli nijaki. No właśnie, tylko właśnie najgorsze jest to, że jak ktoś w którymś momencie powie, że się zmieniłeś, nie? Bo wiem, tego bym nie chciał, absolutnie tego bym nie chciał, żeby coś takiego było. Nie chciałbym się zmieniać, chcę po prostu być taki, jaki jestem cały czas. Taki, jaki mnie właśnie ludzie lubią, mnie znają i obojętnie jaką osobą jestem, jak tak właśnie mnie uważacie, że taki jestem, no i takie fajne. No to miłe jest jednak, nie? Ale jesteś fajny, ja pierniczę. Jak mi tej zupy nie ugotujesz, to 100 wyślę za chwilę. Ona się gotuje już, ona się już gotuje. Ona się już gotuje. Tylko ja już nie pamiętam, co ja dodawałem. Wiem, że dałem soli, pieprzu, ziela angielskiego dałem, bo tam Marta mi chyba przypomniała. Marta czy kto mi przypomniał, czy Agnieszka? Wiem, żeby nie dodawać kostek rosołowych, chyba że się zmienisz na lepsze. Właśnie, czyli że na lepsze, czyli jak to się jeszcze zmienić na lepsze? No na pewno bym chciał coś zmienić w swoim, u siebie samego, żeby nie był taki, żeby nie był zawistny trochę, o. Bo ja jestem osobą, że jak ktoś jednak mi gdzieś tam podskoczy, to bardzo długo, wiecie, no trzymam tak twardo, nie? Taki jestem trochę szwajcarski zegarek, tak mi się wydaje. Podasz przepis? Na co? Na tą zupę? W sumie nie ma żadnego przepisu. Gotuję kurę, po prostu kupiłem kurę, marchewki nie wrzuciłem, ale to z tego względu, że to temat. Kupiłem kurę, dodałem soli, pieprzu, co dodałem? Selera, pietruszkę jedną i dodałem to długie, por. Sylwestra będę obchodzić z wami, toast. No mam nadzieję, że się uda, bo powiem wam, tak pomyślałem, że w sumie i tak często my Sylwestra i tak robimy z żoną samemu i to nie jest dla nas aż taki, wiecie, jakiś specjalny, taki bardzo dzień ważny, gdzie musimy gdzieś tam na przykład iść, nie? Chcieliśmy w tym roku pojechać, no ale nie wyszło, ale chyba spędzimy z wami. W twoim przypadku się nie da zmienić na lepsze, bo jesteś najlepszy. Dzięki. Nie, żono. Nie, bo mi prawa autorskie. No, Ale mam prawo. no ty nie. W tym przypadku nie się mówię, jesteś najlepszy. Dzięki. W ogóle nie wiem, jak mam się od was border collie. Jezusik, to te psiaki masowo widywałem w Hiszpanii 10-15 lat temu, jak jeździłem sezonowo na strzeżenie owiec. Przecudne, sympatyczne, wspaniałe towarzyskie psiaki. Tak, Michał. Chyba masz Michał na imię. Liść laurowy jeszcze i ziele angielskie. Dodałem już pieprz i sól też już dodałem, Mary. Ale pasterski potrzebuje mega dużo ruchu. Właśnie, słuchaj, Michał, ten kanał właśnie też powstał dzięki temu,
że chyba widziałeś, że mam bordera, właśnie żeby pokazać ludziom, że nie jest tak z tego względu, że jest po prostu są 3 linie, czy tam 4 linie. Jest linia, która ma za przeproszeniem zapierdalać, linia, która jest taka spokojniejsza i linia show. My mamy tego bordera, to jest linia show. I on tyle właśnie nie potrzebuje tego wszystkiego, więc dlatego też powstał ten kanał, dzięki temu, żeby pokazać ludziom, że wcale ten pies, nie jest taki akurat ta linia, że nie jest taka, która musi cały czas biegać, nie? No i taka właśnie była moja postawa tego, żeby prowadzić ten kanał. W ogóle pies, od mojej żony. Ja zawsze marzyłem o borderze i tak się stało. Ale pasterskie potrzebują mega dużo ruchu i przestrzeni. To są najmądrzejsze psy, ale wymagają sporo uwagi. Brawo, tak. Właśnie to, co oni potrzebują. Truskawki z makaronem. Manio, on potrzebuje, słuchajcie, człowieka. Hej, on potrzebuje człowieka. Słuchajcie, to jest pies, który możecie mieć duży ogród, bo mieliśmy duży ogród i ten pies był tylko raz. Ten pies był tylko raz na ogrodzie sam. A każdy mówi, że. No, nie, ktoś jeszcze był. Ty chyba byłaś. A, bo ja kosiłem trawę, właśnie żona mówi. I, I tak naprawdę nigdy go nie widzieliśmy tam samotnie. Może kiedyś po piłkę czy po coś pobiegł, ale ogólnie nigdy tam nie chodził. Właśnie dużo osób mówi, że muszą biegać, że potrzebują ruchu. Tak, jeśli jest z tej linii, wiecie, z tej linii pracującej, to tak, to potrzebuje. Ale zobaczcie, no on jest tak spokojny. Co prawda poświęciłem mu bardzo dużo uwagi i dalej mu poświęcam, chociaż teraz troszkę właśnie troszkę mu mniej poświęcam, no wiecie, tutaj trochę YouTube i tak dalej. No teraz jest zimno, on już w ogóle ma 6 lat, więc on już też jest taki spokojniejszy. I no wcale taki nie jest. Nie potrzebuje człowieka, zwłaszcza potrzebuje mnie. Potrzebuje tej bliskości, żeby przy nim być. I jeśli ktoś byłby ciekawy, to przez 6 lat nic nam nie zniszczył. Nic, kompletnie. Oprócz tego, że swoje zabawki zjadł, nie? Znaczy zjadł, szarpał tam, ale ogólnie nie jadł tych części, może nieraz kawałek. Ale bardzo są mądre, bardzo kochane, bardzo wierne i bardzo oddane. Naprawdę są bardzo oddane. Tak, i obserwujący się bardzo szybko uczą. Potrafią wiedzieć, założysz te buty i on wie, że idzie na spacer. Jak gdzieś smakołyki macie w kieszeni, no to wiecie, czy on będzie wiedział, że te smakołyki są tam, ale ich na przykład nie ruszy. Często mamy jak to się mówi, bo mamy w domu klatkę, nie? Ale w klatkę on po prostu sam sobie tam chodzi. To bardziej taki domowy, tak. Ale śmieszne, bo Marcel ma ciebie na komórce i ja. Jest nierówno. A z tego względu, że może musicie sobie przesunąć, bo pewnie, bo nie jest tak, że jak wyjdziesz, to tak on cię z powrotem dodaje do tego momentu, gdzie ostatnio ucięło, coś takiego. Ja od tamtego momentu zakochałem w tym, poczekajcie, ta zupa jest. Zakochałem się w tych pieskach. Cudowne są. Jeśli mogę zapytać, czy nadal opłaca się pracować w Niemczech? Słyszałem, że życie i mieszkanie jest tam bardzo drogie. Okej, dobra. Odpowiem ci na to pytanie, bo to bardzo fajne pytanie. Czy się opłaca? Aktualnie, jeśli bym tak powiedział, z tego, co zarabia mój brat, bo wiem, ile zarabia, to już się da się, ale w Polsce wydaje mi się, że już tak jakby ja wracając teraz do Polski, nie mam tyle opłat w Polsce, co mam tutaj. Może w ten sposób, nie? Z tego względu, że jak ktoś ma swoje mieszkanie prywatne, no to wiadomo, to nie musi płacić wynajmu, nie? Czy się opłaca? Nie wiem, czy się opłaca się, żono? Nawet ktoś na YouTubie, jakiś niemiecki, ktoś zrobił film za 100 tysięcy i czy więcej Polaków wróciło. Do Polski, no. To wszystko zależy, kto na jakim Poziomie chce żyć. poziomie chce żyć, jest już tutaj w Niemczech. Wszystko zależy od każdej osoby indywidualnie. Wszystko zależy. Ja ogólnie... Ale ogólnie powiem, nie ma takiej przebici jak kiedyś, że jak w latach 80, 90 ludzie przyjeżdżali, to zarobili tu i w Polsce szastali i pokazywali ja to jest nie ma. Znaczy ogólnie te czasy się skończyły, nie? Nie jest już tak jest. Ja powiem tak, mi za same rachunki wychodzi 1000 euro. Za mieszkanie, prąd, woda, opłaty, ubezpieczenie samochodu mam bardzo drogie, bo mam prawie 140 euro za sam samochód, ubezpieczenie miesięcznie. To jest miesięcznie, nie? Ale to
też trzeba patrzeć, co się robi, jakie zawody. ile się Dokładnie. zarabia. To jest właśnie. Bo ciężko jest na przykład pojechać do Niemiec tak jak ja jakieś tam 10 lat temu, co przyjechałem, ja 4 lata pracowałem na to, żeby dostać umowę, nie? I jeszcze my jesteśmy tutaj w takim rejonie, gdzie jest bieda. Mówią, że to jest Wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. Dokładnie, no bo to będziemy w Polsce, będziemy później za jakieś... Ja trochę się boję powrotu do Polski, nie będę ukrywał. Trochę się boję z tego względu, że wiecie, ja już tutaj mam znajomych. Przez 10 lat już się dużo tych moich znajomych, którzy gdzieś tam w tej miejscowości, gdzie mieszkają, zwłaszcza, że mieszkamy już teraz w całkiem innej miejscowości, także tam praktycznie nikogo nie znamy. Więc boję się tego powrotu, boję się znowu tej zmiany. Zwłaszcza, że już w swoim życiu pojeździłem trochę. Byłem w Hiszpanii, później w Polsce, teraz znowu w Niemczech, teraz znowu do Polski. Owszem, wiadomo, człowiek by chciał wrócić na swoje stare śmieci, ale no trochę się boję. Ogólnie powiem, że się trochę boję, ale nie, ale chciałbym, pewnie, żebym chciał. Chciałbym. A ja Leeds. Aha, no tak, przecież ty jesteś w ogóle w Anglii, tak? Tak, Leeds w Anglii. Miłego wieczoru z Dorset, UK. W ogóle skąd mnie ludzie oglądają? Z Neapolu, Jacek. Miłego wieczoru z Neapolu. Pozdrawiam was serdecznie. Jacek, pozdrawiamy cię bardzo serdecznie też z Neapolu. Kur. Znaczy nie, pozdrawiamy ciebie w Neapolu. I pozdrawiamy Neapol. Jaka pogoda, żona pyta się w Neapolu? Są wole, cheers. No tak jak się wypracuje stabilizację, to ciężko, żeby nagle zmienić życie. No jest, na pewno byłoby ciężko. Dobra, bo ja tą zupę miałem gotować. Na pewno byłoby mi ciężko, chociaż znając siebie i znając swoje podejście do życia, pewnie bym dał radę, nie? Zwłaszcza, że wiecie, mój język, mój kraj, nie? Tego bym się raczej nie bał. Tylko wiecie, znajomi i tak dalej. Tutaj też w sumie nie wiecie, nie mam tak znajomych, że chodzę z nimi na piwo i tak dalej. Nie, bardziej to są znajomi, w ogóle muszę tą rybę schować do usmażoną. Wiem, że no wiem, to jest bałagan, ale wszystko Tu nie garnę. ma bałaganu. No, ludzie, jest- prawda jest brutalna, dziś To jest, jest jutro cię nie ma. bałagan na kółko. Dziś jesteś, jutro cię nie ma. Tak, to jest prawda. Ej, a co to w ogóle z jakimś sosem? Dobra, wkładamy to. Nie, ja na pewno powiedziałem sobie, wow, w ogóle jaki ten kalafior duży, ja powiedziałem sobie, że jakbym wrócił do Polski, to na pewno nie wróciłbym na etat tak jak teraz pracuję, nie? Nie chciałbym już pracować na etacie albo żona na dywanie. Bezpiecznie wierzyć, że coś trwa wiecznie. Nie, właśnie, nie, nic nie trwa wiecznie. Nic nie trwa wiecznie. W Polsce znowu trzeba by było zapierdzieć, żeby umowę na czas nieokreślony dostać. Nie, dlatego mówię, Mary Fit, dlatego mówię, że ja bym na etat raczej nie. Moje dążenie też jest ogólnie do tego, żeby już nie pracować, wiecie, nie pracować dla wielkiej korporacji i tak dalej, nie? Bo ja wiem, że mogę coś innego zdziałać, tylko tutaj w Niemczech trochę, wiecie, no, język jeszcze mimo wszystko, nie? Moja życiowa dewiza. Niebezpiecznie wierzyć, że coś trwa wiecznie. Fajne. Słyszałaś, znaczy słyszałem, ale że to jest twoja dewiza. Niebezpiecznie jest wierzyć, że coś trwa wiecznie. Niebezpiecznie. No, bardzo ładne, nie? Tak, nic nie jest wiele. Bardzo fajnie, żeś to powiedział, truskawki z makaronem. Truskawki z makaronem. A powiedz mi, ziomek, orientujesz się, jak obecnie bordery z rodowodem i papierami kosztują? Oczywiście chodzi, że no FCI, prawda? Bo wiesz, można mieć rodowód, ale nie FCI. To też już wiecie, bo teraz dają rodowód pseudohodowlę i mówią, że wiecie, że to jest rodowód. No tak, rodowód, ale to nie jest pies FCI. Tak stają. Coś nie działa, a miałem wstać 1,6 metrów, no zresztą nie muszę. Dokładnie, nie musisz.
No, to tak bym stawiał, że teraz chyba o tak właśnie 4. Bym się musiał mojego przyjaciela spytać, Michała, ile on dał za swojego. To ja ci mówię, nie słyszę. No Od mówiłem. 4 do 8. No. Wszystko zależy od, Jaka linia? e, Jacy rodzice? od Hodowli. hodowli. No. I po jakich rodzicach, jak sobie hodowca stawia ceny, to tak samo jak z prywatą, jeden kosztuje 20. Czasami bank blokuje, najlepiej mieć Google Pay. Google Pay, właśnie. Google Pay czy Google Pay? Bo ja zawsze mówię Google, w pracy się ze mną śmieją, że Google. Dodajesz kartę i szastasz na prawo i lewo. To takie niebezpieczne, zwłaszcza u kobiet, nie? Takie Google Play mieć. Dobra, słuchajcie, bo wrzuciłem tamto, a jeszcze to muszę. Nożyczki przesiałem. Nożyczki przesiałem. Ej, ja miałem te nożyczki. Nie wiem. Dobra, panie, tak otwieraj. Ja nie piję, nie palę, więc daję innym, żeby mogli za mnie. Myślę, że jak nie pijesz, to bardzo dobrze. Jak nie palisz, to jeszcze lepiej. To tylko na zdrowie. Więc daję innym, żeby mogli za mnie. Jestem ciekaw, co masz na myśli, chociaż domyślam się mniej więcej. Ale ja paliłem długi czas, wyjeżdżając do Niemiec rzuciliśmy. Alkohol aktualnie też bezalkoholowy, o może tak. Wielkie korporacje w Polsce to wyciskarki, z ludzi życie jak z cytryny wszystko wycisną. Hasło 1, 2, 3 spróbuj. Nie, no to takie hasło to chyba, myślę, że chyba nie ma, słuchajcie, założę czapkę. Nie lubię siebie bez czapki. Jak większość pracodawców, tak więc do emerytury ciężko będzie dożyć. Pytanie właśnie, czy wiecie, czy to człowiek często czeka do tej emerytury, a i tak nie dożyje. No to jakieś choróbsko nie działa. Jakieś choróbsko. Nie wolałeś jutro rosołu zrobić? W sumie tak, Kitka, bo ty chcesz wyjść do toalety, a co za zakupy? W sumie rosół ostatnio był, więc te warzywa i tak miałem w sumie zrobić z synowej, ale wyszło inaczej, więc no dzisiaj będzie taka. Trudno. Jutro będzie pomidorowa. Nie, jutro nie, bo to wyszła z warzywami, więc pomidorowa już nie będzie pasować. Ale tak, zawsze się tak robi, nie? Z rosołu, później pomidorową. 90 chyba procent tak robi ludzi. Aha, właśnie. No, Polaków, o to mi chodziło. Ale napiję się truskawki z makaronem. Truskawki z makaronem się napiję. Panie, w takiej brzydkiej szklance? A no widzicie, w takiej brzydkiej. No to zawsze tak było, że człowiek po tych musztardach zostawiał sobie no i jest taka szklanka. No i tak się z tego tylko pije. Tego truskawki. Bez makaronu, ale jutro będzie pomidorowa. Ja rosół gotuję 4 godziny. Wołowina, kura spalona, cebula, przyprawa. W ogóle wołowina. Dużo osób robi z kawałkiem mięsa właśnie. I uwaga, makaron pełnoziarnisty. O proszę. Bo mam kolegę ze Słowacji, który ma hodowlę, no i dawno z nim kontaktu nie miałem. To takie właśnie typowo pasterskie borderki, co właśnie przestrzeni potrzebują. To za szczeniaka mogę za 2,5 tysiąca. O! Tylko ciekawe kiedy, bo to 2,5 tysiąca my za swojego dawaliśmy. Ile dawał za Monia? Tylko to było 6 lat temu. 3? Za Monia ile płaciłaś? 3000? 3800. My 6, nie. 3000 chyba. A nie 300? Chyba 3100 dawaliśmy za naszego bordera 6 lat temu, nie? Ja też długo, ale nie wiem ile. Od śniadania zjem i do roboty. Kupić, więc do tego czasu pewnie sporo zdrożało.
3 chyba 100 dawaliśmy za naszego. No, dawała, żona poprawiła. Jechaliśmy 1600 km po niego. Bo jechaliśmy z Niemiec, jechaliśmy specjalnie do Polski. To właśnie było o tej porze, jak teraz. Ja swoje Malitpo szczeniaki sprzedawałem za 2000 funtów. No, o tej porze, tak, faktycznie. A powiedz mi, truskawki z makaronem, czy to jest twój kod, bo właśnie w końcu nie ten, nie dowiedziałem się, ten kod, co masz, czy to jest twój kod, czy to jest kod, który po prostu gdzieś tam z internetu. Bo jest piękny, nie? Jak patrzyliśmy, tego dużego kota na tym krześle. Mój. No to masz, kurde, pięknego kota. To jest Mańkun? Żona małżonka się pyta. Iwan. Iwan to pewnie grozi. Mi się przypomina, jak w pracy opowiadał mój linię Lighta kiedyś, znaczy linię Lighta. Szef z produkcji opowiadał, że był kiedyś u jakiegoś kolegi i tam leżał właśnie Mańkun, nie? I mój szef podchodzi do tego kotka i mówi: o, jaki piękny kotek, a tam ktoś krzyczy: kurwa, bo ci rękę odgryzie, nie głaskaj go. Właśnie takiego dużego kota miał. Tak, Mańkun. To taki kot to jest, wiecie, to jest jak pies. Masz pięknego kota. No to chyba nie wiem, czy widział. Chyba widział truskawki z makaronem, naszą kitkę. Znaczy twoją. Moja kitka tam leży. O, tam jest mój kitek. Ja zawsze psa miałem całe życie. O, widać. Wiem, zaraz ktoś tam powie, że ścianę trzeba pomalować. Tak, to pies tak brudzi łapami. Mam też ragdola. Matko, co to jest? Masz tu telefon? Kot ragdoll. No, słyszałam. Kot ragdoll. Nie słyszałem. Ja nie słyszałem. O, zobaczcie, ile zupy widać. Widać, widać kawałek zupy. Mankul czy manul? Stępowy? Nie. Mańkun chyba się mówi. Czy mankun? Mankul. O, matka już nawet nie wiem, jak to się mówi. Panie, szampana bezalkoholowego, truskawki. Znalazłaś? Poczekajcie, idę zobaczyć, jak ten kot wygląda. Czy to kot jest, tak? O, ja pierniczę. Taki? Ale jakie ma piękne oczy niebieskie. Duża, łagodna i przyjacielska rasa kota znana ze swojego spokojnego charakteru oraz intensywnie niebieskich oczu. Ragdoll oznacza po angielsku szmacianą lalkę. Są jednymi z największych rasów kotów domowych. Kocury mogą ważyć do 10 kg nawet. Są bardzo ufne. Ragdolle są inteligentne i łatwo się uczą. Można je nauczyć sztuczek, na przykład aportowania. Fajny, piękny. No. Bardzo ładny. Taki super. Bardzo ładny. Ze stanu Maine pochodzą te koty USA. Legenda mówi, że europejski kot wydymał dzikiego kota w USA i tak się zaczęło. Legenda mówi, że europejski kot wydymał dzikiego kota w USA i tak się zaczęło. Truskawki z makaronem.
Tak, Albin, taki z niebieskimi oczami. Bardzo ładny. Mi się bardzo podoba akurat. Mańkuny też są piękne. My właśnie dlatego też tego norweskiego leśnego, bo ty tak marzyłaś o norweskim No, ale leśnym. ty mi przywiozłeś norweską leską. Leśną, tylko że leśną. taka Malutka ona jest. Ona jest drobniutka. wersja malutka. mini wyszła, nie? Ale ten jest piękny, bardzo ładny. Dużo pań tutaj myśli, że ona jak była młodsza, że jest młoda. Nie, ona No. jest mała. Ona jest po prostu mała, ale charakterna. Jak to bywa Jak to bywa w przyrodzie. u kobiet. Mały, charakterny. A, w ogóle truskawki z makaronem, nie wiem czy widziałeś, 3 lata na YouTubie. I to była impreza gruba. 3 lata na YouTubie. Jest. Tak, nie pójdziemy zaraz na dwórek. Pójdziemy, ale jeszcze chwilkę. Bo ja muszę zupę w końcu skończyć. Tutaj na półkę. Tylko coś mi się wydaje, że chyba ja dzisiaj nie przeprawię. To wszystko mi tak, już ochłonąłem trochę, ale się dali dzisiaj czadu wszyscy. No to masz piękne koty, piękne 2 kociaki, fajne. No. Słucham? Anglia. Jak żona ma na imię? Agnieszka się pyta, jak ma na imię. Violetta. Violetta Gabriela. Viola, ale ja jej imienia nie używam w ogóle. Bo ja mówię do mojej małżonki żono. Jakoś tak wyszło. Ale chyba muszę śmietany dodać do tej zupy. Ja dziś W i 2T. Violetta. W2T. Bo Pozdrowienia dla małżonki Michałki chyba ci wysłał. Ja dziś miałem imprezę choinkową. Imprezę choinkową, czyli tak jak tutaj te mamy. Wajna trwała. Wajna spaja. Pozdrawiam. Sprzątają. Gotują, piją, ale bezalkoholowy. I truskawki popijają i zupę gotują. Wszystko naraz dzisiaj. No ale pozdrawiam. Dziękuję za Michał. Michał, dziękuję za te pozdrowienia. Dobra. Dobra, czy my mieliśmy gdzieś śmietanę? Tak. Załazane, nie? Ja dodam tą śmietanę jeszcze. Kilka skrót od killer ksywka. Wyciągnąłeś szumowinę z tej zupy? Tak, wyciągnąłem. Taki bełt się wydaje, to już ci mówię dlaczego. Dlatego, że to jest śmietana. Tutaj ten sos, który był razem z tymi. Nie. Wyciągnięty jest szum. To nie jest szum. To jest spokojnie, szum został wyciągnięty. Ale faktycznie masz rację, bo to tak się wydaje, jakby ten szum był. Nie. Ja zawsze wyciągam z rosołu, ja gotuję rosół czy inną zupę na mięsie, to zawsze szum wyciągam. Mówię, bo ona jest biała. Zobacz, ja nie dodawałem żadnej śmietany. Nie dodawałem żadnej śmietany, no bo to są warzywa takie, już ci pokazuję. To są takie warzywa, o. To się nazywamy szlagzane, czyli ze śmietaną. One są, taki sos mają w środku już. Co? Nie, w tej zupie. Co to za zupa z czego? No warzywa, jak to powiedzieć. Marchewka, brokuły, nie brokuły. Jak to zielone się nazywa? No taka zupa z warzywami, po prostu. Czy macie windę w bloku? Zupa z trupa, to co było? Nie. 3. piętro, ale nie mamy. 3. piętro, ale nie mamy windy. Windy.
I całe szczęście z jednej strony, bo nie musimy płacić za, jak to się mówi, dodatkowych pieniędzy za... Tak, ale wnoszenie zakupów i chodzenie z dziećmi, z wózkiem, to Bo jak się ma windy, to później są jakieś opłaty dodatkowe. No my mieszkamy na wynajmowanym mieszkaniu, więc z jednej strony to lepiej, bo nie musimy płacić za windę jeszcze dodatkowych pieniędzy, nie? O. Teraz wezmę. A wy w Polsce mieszkacie? Siemanko, spoko, widzieć cię trzeźwego. Dobra, że wyszedłeś z sługu. Pozdrawiam, trzymam kciuki. Co? Bartłomiej. No raczej chyba pomyliłeś osobę na pewno. Na pewno pomyliłeś osobę, bo na pewno mnie nie widziałeś nigdy w cugu, bo nigdy w cugu nie mogłem być, więc może do kogoś jestem podobny bardzo. A wy w Polsce mieszkacie? Elewator dodatkowo... Dokładnie, o. W Polsce? No, mieszkamy w Polsce, ale teraz nie. O. U mnie nie ma windy, ale mieszkam na pierwszym piętrze, także nie ma problemu. No. A my mieszkamy na... Poczekaj, trzecim, tak, na trzecim. Mieszkamy na trzecim. No wiadomo, zakupy trzeba wnosić. Widzicie tam Monia jak patrzy? On czeka. Wiecie czemu on tak patrzy? Go nie widać tak dobrze. Ale on dostaje zawsze kubeczek po śmietanie, po jakimś tym, nie? I zawsze czeka, aż mu skapnie. Teraz pójdzie do siebie. Wyliże, a później wyrzuci. No ale teraz gdzie za granicą jesteście? To jest północne Niemcy. Jak sobie byś, może wiesz, Bremen, okolice Bremen. Brema, no, po polsku Brema. Monio? Poproś. Pięknie, chodź, siad, poproś, wstydź się, wstydź się, wstydź się, tak jest, trzymaj. Monia lubi sobie tak wylizywać. No ale teraz, Bonczur Kosmita pozdrawia, witam Cię, witam, mieszkam w Irlandii, jestem Polakiem, myślałem, że jesteś podobny do mojego sąsiada i jesteś faktycznie bardzo podobny, ale pewnie to nie Ty. A z jakiej miejscowości? Ciekawy jestem, jakie macie baseny, może nagrasz jak będziesz. No, postaram się. Wcześniej mieszkałem w Niemczech w okolicach Bremen. O, proszę. Oglądam wasze stare shorty, jak Soli telefon przynosi. Fajne. Jak Monia przynosi telefon, tak. To się ogląda shorty. Bartłomiej. No, Monia przynosi tyle. Tam chyba gdzieś też nawet piwo przynosi. Śmieci wyrzuca. Bardzo dużo Monia umie. A, skarpetki, a widzieliście jak skarpetki wyrzuca ładne? Tam gość mnie strasznie walił, podobny do ciebie jak 2 krople wody. Nie, to na pewno nie ja. Nie, ja jestem 10 lat w Niemczech i cały czas moja żona ze mną jest, więc żona może potwierdzić to. Nie było tak, że ja tutaj byłem sam. Nie, sorry, byłem 3 miesiące sam, ale to byłem u kuzyna. To kuzyn może potwierdzić. Zresztą nie muszę udowadniać nikomu nic. Nie, to nie ja. Na pewno nie ja. Nie, ktoś mi napisał, że był ktoś podobny, wyglądał jak bardzo podobnie jak ja i strasznie walił alkohol, bo mu napisał, że miło cię, że fajnie cię widzieć trzeźwego w końcu. No dlatego się dziwię. No, że ona sobie naprawdę pomyśli faktycznie, bo 3 miesiące byłem sam tutaj. Czy ziemniaki dodałeś do tej zupki? Właśnie, nie. Albo mamy makaron zamrożony i wykorzystam ten makaron jutro, nie żono? Do tej zupy. No. Nie, Agnieszka, nie. Nawet nie wiem, jak mi wyszła ta zupa. Ja w ogóle takim się bałagan tutaj zrobił. Zawsze sprzątam, a dzisiaj no, tak byłem, wiecie, jestem
No w sumie już długo gotuję, bo już 210 minut. Ile to jest? 3 godziny ponad. 3 godziny już gotuję. Ale spróbuję tej zupy, czy wyszła. Powtórki. Witam ponownie. Witaj. Jarok, ziemniaczki do właśnie. Nie, aha, to ziemniaki też odpowiadałem. Ja jak myślałem w Münster, pracowałem tam, nie wiem, jak jednostkowe wojskowe, nie wiem, czy dużo od nich, bo to mieliśmy ogólnobudowlance, bo sporo Polaków tam pracowało i nam ogarniali zlecenia. Aha, witam ponownie. Cześć Dorota. Powtórki lecą. Aha. Mają tyły z montażem. No ale to akurat my wiemy o czymś, o montażu, że to tak działa. Truskawki z makaronem XD. Hejka, Dorota, hejka. Dobra, ja muszę jeszcze czymś doprawić. Monio, chodź to wyrzuć, bo ty już tam drapiesz. Pokażę wam, jak wyrzucę, Monio. Monio! Zobaczcie, to jest kosz. Monio, chodź wyrzuć. Zobaczcie. No, wyrzuć. Wyrzuć. Brawo. Widzieliście, jak ładnie wyrzucił? Brawo. Bardzo dobra psinka. Pięknie. Pięknie to zrobiłeś. Także Monio potrafi... Szukałem nożyczek i znalazłem. Kiedy choineczkę ubieracie? Ogólnie chyba z roku na rok zawsze ubieramy w Wigilię. Ja ubieram. Przysmaczek dla pieska, dokładnie. Ale chyba w tym roku ubierzemy szybciej. No bo wiecie, bo wnuki, nie? Mówię, w tamtym roku? Nie, w tamtym roku mieliśmy piękną choinkę, ale zrobię też z tego live'a. No, dostał smaczek, jak już widzieliście. Dobra, jeszcze muszę to przyprawić czymś, słuchajcie. Dostał przysmaczek. Wiecie, to jest najlepsze, jak właśnie psa nie wolno karcić, tylko psa trzeba wynagradzać. Dlatego tak się nauczył. Kochane są. Też mam truskawki z maro. Ja znowu zaczynasz. Nie no, co ten pies odwalił. Super. Truskawki, dzięki. Mieliście zakończyć. Dzięki. Dzięki ci bardzo serdecznie. Ale tak. Monie potrafię wyrzucać. Monio, dostałeś 2 funty. Słyszysz? Monio, wstań. Wstań. No, wstań. Dostałeś 2 funty. Będę ci musiał kupić kiełbaski. Akurat te, co kupujemy, to kosztują euro 80, więc Monisiu, będziesz miał, zresztą w ogóle dzisiaj będziesz miał na 100. Dzięki wielkie. Słuchaj, truskawki z makaronem. Dzięki ci wielkie. Tak, to jest jedna sztuczka, z którą Monio dużo umie sztuczek. Monio, znowu mnie. Monio umie turlaj się, umie podawać łapkę, obracać się, skakać na drzewo, wyrzucać śmieci, wyrzucać do prania ciuchy, wyciągać zabawki, przynosić zabawki swoje, na przykład sznureczkiem się bawić. O, widzisz jak zareagował? Sznureczek. Przynieś, poczekaj, może się uda i powiem mu, Monio, chodź tu, przynieś kurę urę, przynieś kurę urę, szukaj kurę urę. I powinien przynieść kurę swoją. Kurę urę. Szukaj kurę urę. Może się uda. Kurę urę przynieś. No, zobacz co przyniósł. Kurę urę. Tak jest. Chodź tutaj. Daj kurę urę. Co przyniósł? Przyniósł kurę urę. I to nie jest, że wiecie, że mu żona dała. On tak rozpoznaje swoje zabawki. Kurę urę przyniósł. Także truskawki z makaronem widzisz. Wyrzuca śmieci, przynosi kurę urę. Tam idź. To jeszcze ci może coś pokażę. Chodź tu. Cofaj. Leżeć. Wstań. Poproś. Cofaj. 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 Leżeć. Poproś. Proszę bardzo.
Zajebisty, 5 funtów. Ja, kolejny donet. Nie. Truskawki z makaronem. Znowu żeś. Dzięki ci bardzo. Ale to już nie będę pokazać. Dzięki, Monio. Dostałeś znowu donate'a. Przyniosłeś kurę urę, dostałeś za to donate'a, no. Dzięki, słuchaj. Dzięki ci bardzo, słuchaj, no bardzo to miło jest, bardzo to miłe jest. To, co Monia potrafi, to trochę się dzisiaj tego nazbierał. Jenyś, kurde, bardzo dużo i starczy. Już starczy, słuchajcie, chyba będę kończył tego live'a, bo to jest już tego bardzo dużo, zupa już jest gotowa. No jest to kompletnie miłe, no jest, no fajnie, bardzo się cieszę, nie powiem, że nie, no bo się bardzo cieszę. Dzięki wielkie, dzięki. No nazbierało się, no bardzo dużo, truskawki z makaronem, Michał Recykling, tutaj syn, jak to było, Agnieszki? Syn Agnieszki chyba, tak, syn Agnieszki, Michał Recykling, Karolina, no wszyscy daliście bardzo dużo, wszystko daliście. Powiem ci, że ostatnio przeglądałem te live'y, co robią, wciskam, nie lubię tego, lubowcach nie interesuje mnie to, a was naprawdę sympatycznie ogląda, jesteście naturalni i nie udajecie, taki swój człowiek. No kurde, co to się dzieje dzisiaj z tym wszystkim? Wszyscy kurde piszą takie miłe słowa, że aż... No cieszę się bardzo, no kurde, no cieszę się bardzo, że odbieracie mnie takim, no ja taki jestem, taką osobą jestem i dlatego też w ogóle dużo ludzi mnie nie lubi z tego powodu, że wiecie, że no, że jestem sobą, bo ja na przykład często powiem coś ludziom, wiecie, nie owijam w bawełnę i tak dalej, tylko mówię, jak coś jest białe, to jest białe, nie? No ale fajnie, bardzo fajnie czytać te komentarze, bardzo fajnie widzieć waszą, wiecie, że piszecie, że dajecie lajki, że dajecie łapkę w górę, bo 27 łapek w górę jest, że zostajecie tutaj, że dużo osób właśnie pisze cały czas, że wspieracie nie tylko mnie, ale i mojego psa Monia, który tam czeka. Monio, chodź tutaj, jest. Ale chodź, bez żadnych sztuczek już. No co, no co, fajnie jest to wszystko, no fajnie jest. Tak, Monia, to wszystko jest dzięki temu psu, dzięki temu pieskowi jest cała, wszystko to, wiecie, wszystko to 28, 29, 28, 29. Od 28, 29, nie wiem o co chodzi. Aha, ile się tego nazbierało? Łapek, aha. 30 już, ja cię kręcę, 30 łapek. No tak jak mówiłem, wszystko zaczęło się dzięki temu. Czy macie tam Biedronkę sklep? Nie mamy, nie. Nie, tu w ogóle w Niemczech nie można mieć Biedronki. Co ty, w Niemczech polskich tych tylko są no te markety polskie, nie? U Polaka, czy wiecie jak to u nas się nazywa na przykład sklep Agat, nie? No. Ale tak, do czego zwracam, że no dzięki Moniowi wszystko to się zaczęło, przygoda cała z YouTube'em. Tak, dzięki tobie i przyniósł nawet swój sznureczek, on uwielbia sznureczek. I to też dużo osób mogło powiedzieć, że wiecie, że on że to jest agresywna, nie, zabawa, ale on po prostu tak sznurek lubi, że ja nie potrafię mu, wiecie, odmówić, nie? Puść. I do siebie. Zobaczcie teraz. Do mnie. Cofaj. No, ale szczekać nie wolno. Tak. Ja mu poświęciłem bardzo dużo swojego czasu, nie? To zresztą widać. Monio, do mnie. Brawo. Do siebie. Do mnie. Siad. Pięknie. No.
Ale fajny piesek, dzięki. A jeżdżenie w porównywalnych cenach jak w Polsce? W w Niemczech wydaje mi się, że chyba jest nie, droższe. Jedzenie już wychodzi drożej. Jedzenie wychodzi drożej. Ja zawsze kupuję dużo rzeczy w Polsce, jak jeżdżę do Polski. Ma wyraz twarzy, jakby miał mi nastukać. Monio nie. Jaka rasa? Border collie. Nie, Monio jest bardzo sympatyczny. Monio, chodź. Siad. Poproś. One ogólnie taką mają twarz, właśnie taką nabuzowaną, nie? Dużo osób myśli, że właśnie, że no, bardzo się skupiają na drugim człowieku, nie? Miłego wieczoru. Dziękuję. No. Ej, słuchajcie, kończę. Zupa, no już prawie, że wyszła. Prawie, że wyszła. Fajnie się z wami rozmawiało. Jak zawsze mi ciężko jest od was odejść. Ode mnie jest też łapka na dolnej. Ty niestety mnie, bo też bym dla psinki już. Słuchaj, Michał, w Niemczech niegdyś EDK i Familia miała bardzo dużo polskich półek. A dalej jest w EDC. Dalej jest w EDC polskie półki i w Kauflandzie też są polskie półki. Ja mam Pitbulla, podobnie do polskich. Słuchaj, Michał, to, że ktoś nie wesprze mojego kanału, to absolutnie nie ma żadnego znaczenia. To nie ma żadnego znaczenia, że ktoś mnie nie wesprze. Ja się cieszę, że jesteś, że byłeś aktywny, że pisałeś. Mi możesz pomóc, zostawiając łapkę w górę, obejrzeć sobie, powiedzmy, jakieś moje kolejne filmy. To jest też również dla mnie bardzo, bardzo ważne. No i jutro o 8 będzie kolejny filmik. Właśnie będzie film, jak wracam z Polski. No, dla mnie, mówię, jest wielką taką, wiecie, satysfakcją, że w ogóle, że ktoś napisze. Ja staram się zawsze na każdy komentarz odpowiedzieć. Albin, trzymaj się. Siema, czołem, kluski pod stołem, zalane rosołem. Tego nie słyszałem. Trzymaj się. Truskawki z makaronem. Bardzo ci dziękuję. Bardzo ci dziękuję. Jest naprawdę, doceniam, czapka z głów, jak to się mówi. Dzięki. Dziękuję wszystkim, którzy mnie wsparli. Nie tylko w dzisiejszym live'ie, ale w innych, że mnie wsparli łapką, że mnie wsparli komentarzem, że mnie wsparli tym, że w ogóle byli na moim live'ie. No wiecie, to jest fajnie się mówi, jak ktokolwiek ogląda, nie? Chociaż pewnie jakby była tam jedna osoba, dwie osoby, również bym dalej kontynuował, bo szanuję każdego swojego widza i każdemu swojemu widzowi dziękuję, no, który po prostu ogląda, który nawet pisze, komentuje, nie tylko wspiera, ale każdemu jednemu. Każdy jeden jest dla mnie wielki. Biedronka to jaki sklep niemiecki czy polski? Jaki sklep niemiecki? Ja powiem ci ogólnie, ja nie chodzę w ogóle do żadnych sklepów, z tego względu, że żona robi zakupy. Dzisiaj z nią byłem, ale ogólnie moja małżonka robi zawsze zakupy. Lidl, Aldi i chyba Edeka. Siema, pamiętasz mnie? Ten co od ratownika medycznego? Ten Franek? Tak, Franek, pamiętam cię. Franek, szkoda, że bo ja już się żegnam. Żegnam się, bo już wszyscy w ogóle rozwalili dzisiaj system. Biedronka to chyba Portugalia. Tak, portugalski. Był przynajmniej tak. Nie, chyba portugalski był. Hiszpania to jest, jak to się nazywa po hiszpański ten market? Mercadona, o, Mercadona. Ja bardzo lubiłem tam zakupy robić, bo tam zawsze był Portugal. No, Karolina, Portugal. Kim ty jesteś? Nikim, właśnie, że nikim jestem. Po prostu zwykły Albin, który pracuje, gotuje, no i montuje filmy na YouTubie. Super Mercadon, tak, no właśnie. Super Mercadon, no to ja uwielbiałem tam zawsze, w ogóle uwielbiam hamona hiszpańskiego, nie? Hamona uwielbiam hiszpańskiego i ten sos aioli, co się nazywa. Jeronimo Martins, Biedra, Portugalia. Jeronimo Martins, aha. Nie możesz tego live'a przedłużyć trochę, Biedronka, kiedyś była Polska. Mogę i w związku z ja tam baby lubię w Hiszpanii. Hiszpankę, powiem ci, miałem Hiszpankę, bardzo, bardzo szalała, tak szalała, że potrafiła przyjść pod ten, jeszcze przed moją pracą i czekać 2 godziny na mnie, nie? To tak tylko między nami. Pamiętasz mnie? Jan, Ojanyś. Ale Hiszpanki tak bardzo są, w ogóle Hiszpania, ja w ogóle lubię Hiszpanów, w ogóle lubię, mają fajne podejście do życia. Michał nie było.
Czy uważasz, że tacy jak ty powinni pokazywać się publicznie? Dlaczego nie? Myślę, że pokazywanie się publicznie to jest obojętnie kto. Jeśli ma widownię i jeśli go ktoś ogląda, to chyba tak. Może nie powinienem, ale pokazuje się, nie? Marek, hej, hej. Tak, byłem przed bratem. Aha, no. Także wiecie. Dopóki dopóki mogę rozmawiać i tak dalej, to się pokazuje publicznie. Jak jak nie będzie może jak ludzie będą w końcu pisać, żebym przestał, to w sumie też nie wiem, czy przestanę. Może nie będę wtedy robił live'ów, ale na pewno będę robił sobie pamiątki, bo to są dla mnie też takie pamiątki, które później sobie gdzieś obejrzę, jak będę jakiś starszy, nie? I przynajmniej sobie nie powiem, że czegoś nie spróbowałem. Produktywny, wydaje mi się, że ty nie powinieneś się wypowiadać publicznie. No. No widzicie, tak to jest, nie? Niektórzy, ja mówię, no, nie każdy musi mnie lubić, nie? To jest, wiecie, to jest, no, każdego indywidualna sprawa, czy tam mnie ogląda, czy nie. Już dostał bana. A ja w ogóle byłem na Majorce i normalnie Hiszpania normalnie rozumie język polski, do nich normalnie gadałem po polsku. Słuchajcie, ja jeszcze umyję te naczynia. Wiecie co? Jeszcze umyję te naczynia. No, w związku z tym, że tutaj mnie poprosił ktoś, ja tu będę Albina bronił. Właśnie. Niektórzy są chamscy, co piszą. Tak. Tyle Cyganów i Turków znam w Niemczech, że nie radzę. Dostałeś moderatora. Dostałeś moderatora. No bo dostałeś. Myślę, że się nie muszę komuś tłumaczyć, dlaczego. Po prostu dostałeś moderatora, ponieważ jesteś na moim kanale i jesteś osobą, która widzę, no i jest aktywna, pisze. Także słuchajcie, ja jeszcze umyję sobie, a ja ci zadam takie pytanie, ale na pewno wiem, że tego nie teraz, bo nawet to tak długo u ciebie jestem. Mogę Astramigatora? Administratora. Administratora. Słuchaj, to też jest tak, że będę każdemu administratora, to też tak nie o to chodzi. Potrzebujesz? To ci puszczę. Którą? Bo to jest dużo butelek. Tą? Tak sobie weź po prostu. Słuchajcie, pies leży, zakupy wszędzie są. Zobaczcie, w ogóle widzieliście lodówkę jaka? Jaka brudna? Wszyscy widzieli. Nie jest brudna. No i To, że jest stara i że była tania, bo 150 euro, to nikt nie musi wiedzieć, raczej już wiedzą. A, właśnie truskawki z makaronem, tu są jeszcze truskawki, widzisz? Faktycznie. Ale to ty chyba miksowałaś, nie? No. prysnęło mi. Kiedy synuś przyjeżdża z Wnusią? Agnieszka się pyta. Właśnie Wnusia jest na razie malutka, ale widzę, że już chodzą z nią. Nie wiem, Znaczy na pewno na święta. ale będzie filmik, który będę montował. To się pytał? Karolinka, jak to się obsługuje? Karolina się pytała. Nie, Agnieszka. Ja nie godzien. Ja też niegodna. Nie, truskawki z makaronem zrobiłem administratora, ponieważ też jest na kanale aktywny. Po prostu wciskasz kogoś, kto ci nie pasuje i możesz tam zablokować go, żeby nie pisał na przykład jakichś głupot. No bo ja nie zawsze po prostu wiecie, widzę wszystko, kto co pisze i czy w ogóle ktoś coś pisze złego i nawet wtedy nie zdążę przeczytać, no bo mój administrator na przykład zdecyduje, że to jest nieodpowiednie, nie? Czyli na przykład Michał, Karolina, no teraz truskawki z makaronem. No, co chcesz? Chodź. Więc tak to wygląda, nie? Nauczysz się. A czy posiadanie oznaki? Nie czyni nas lepszym, tylko pokazuje, że masz
Uprawnienie, dokładnie. Nie, to nie chodzi, że jest lepszy. Tylko słuchajcie, jak na przykład jest tam ileś, nie wiem, 100 osób, ja mając 30 osób nie mogę wszystkich komentarzy, powiedzmy, nadążyć czytać, chociaż staram się wszystkie przeczytać, żeby każdemu odpowiedzieć, ale no nieraz jest tak, że wiecie, ktoś pisze jakieś tam głupoty i no i właśnie administrator to jest taka osoba, która decyduje, czy jedna osoba będzie, czy nie będzie na tym live. Czy ma dalej kontynuować głupie gadki, czy nie. No. Co ci potrzeba? Tutaj. Co to w ogóle włączyłaś za płytę winylową? Co to było? To był ten jazz? Louis? Słuchajcie, mamy teraz z żoną, nie wiem, a nie, bo to dopiero będziecie widzieć te filmy. Mamy teraz z żoną napad na płyty winylowe. Mamy 500 płyt winylowych. O, Karolina już wyjaśniła. Mamy 500 płyt winylowych, klasyka, opera. I teraz mamy właśnie taki napad, że płyty winylowe. Bluźnierstwa, wyzwiska i tym podobne są od razu blokowane. Synuś ma twój kanał i jest zadowolony. O! W ogóle Agnieszki, słyszałaś, żona, nie? Agnieszki syn wsparł mój kanał. No tak, ale wiesz, to jest syn, bo napisała Agnieszka, że syn bardzo lubi oglądać mnie. I to takie, właśnie chyba 10. Jak długo jesteście małżeństwem? How are you fine? Jak długo jesteśmy? 10-lecie było, także 10 lat. Ale jesteśmy dłużej ze sobą. Tak, tak. Od 15 jesteśmy razem, małżeństwem. Agnieszka, super, zapraszamy za każdym razem subu i nie zapomnij o dzwoneczku. Dokładnie, słuchajcie, wszyscy, którzy wesprzą mnie dzwoneczkiem, subem, to naprawdę jest, to jest bardzo, bardzo dużo dla mnie. Znaczy. Dobra, ale mówię, w związku z tym, że tam jeszcze prosił, więc zostanę i umyję jeszcze naczynia. Także umyję jeszcze naczynia, żeby bo nie wszyscy są od początku, więc jeszcze umyję, chociaż to nic nie będzie ciekawego. Nie? No, także dzisiaj był piękny dzień, 233 minuty. No. Albin, moje serce krwawi, jak ty pijesz truskawki, a ja nie. już dlatego już nie piję. No, ale zrobiłem truskawki. No musisz bardzo lubić truskawki z makaronem. Katarzyna Kościelniak, cześć. No, także temat był 3 lata YouTube. Skończył się gotowaniem. No że Agnieszki syn co? No, że twój syn, taka, no, że miła postać na moim live, że młody człowiek mnie ogląda, że młody człowiek mnie wsparł donatem. No to takie właśnie, wiecie, bardzo miłe. To miałem na myśli. Kojarzy mi się teraz z kobietą mojego życia, moją babcią świętej pamięci Danusią.
Dobry wieczór. Dobry wieczór wszystkim. Opowiedz coś o swoim kanale. Czym się tutaj zajmujesz? Pozdrawiam. Czym się zajmuję? Gotuję. Aktualnie gotuję. I co? I w sumie gotuję dzisiaj. Ogólnie kanał jest o psie, o podróżach, o nas. No i w sumie tak tyle. Maja, dobry wieczór. Dobry wieczór. Nie chcę nikomu włazić w 4 litery, ale moja teściowa ma plantacje truskawkowe i mojej żonie dała kilka rajek do obróbki i mamy trochę na handel i dla siebie. Rozumiem, w co aktualnie gotujesz. No już właśnie nic. Gotowałem tuńczyka, znaczy smażyłem tuńczyka i no i zrobiłem zupę, tylko w sumie nie wiem jaki wyszedł smak do końca. No, muszę posmakować jeszcze. Bo się tak zająłem, że Michałki, dawaj adres, jadę. No tutaj mam widza, który uwielbia truskawki. Chyba najbardziej z makaronem. Masz żonę, tak zapytam, Maja? Tak, mam. Mam żonę, która jest też również aktywna na moim live'ie. I słucha, także wiesz, nic nie ukryję, choćbym chciał. Nie, mam żonę i nie ukrywam. Widzę, że masz dużo magnesów. Możesz przeczytać nazwy miast, które odwiedziłeś? Tak, z chęcią. Okej. No dobra, no to muszę umyć ręce. Żano, pamiętasz, jakie miasto odwiedziliśmy wszystkie? Te, które ja odwiedziłem, bo tu jest dużo, ale jest kilka chyba prezentów. Jurata, Jastarnia, Helgoland to jest w Niemczech. Wyspa, Dziwnów, Solina, Trzęsacz, Łebach, Hel, Krynica Morska, Miedwie, Jezioro Miedwie. Łeba, Hel to już mówiłem, Ćwierzyno, Wlurs to była moja małżonka, Ustka, Mrzeżyno, Świnoujście, Rewal, Winiszcze w Chorwacji to byliśmy teraz, Maslinica w Chorwacji byliśmy teraz, Malinska w Chorwacji byliśmy teraz, Baśka, czy tam Baszka, kto jak woli, byliśmy też teraz, Krka byliśmy też teraz, Baszka no to mamy dwie, Trogir w Chorwacji byliśmy, Jastrzębia Góra, nie byliśmy, ale to dostaliśmy, to nie, Jastrzębia Góra też nie, dla rodziców to też nie Jastrzębia Góra, tutaj dalej. Zakopane byliśmy, Gdynia byliśmy. W Gdańsku? Aha. To jest od kogoś innego, tak. Tatry, Białka Tatrzańska byliśmy, Westerplatte byliśmy, Szklarska Poręba, Bieszczady, Palermo to nie, to syn był, Sanok byliśmy, San Pietro to dostałem od kolegi z pracy, Bali to też, Watykan, Kołobrzeg byliśmy, no i w sumie tyle. Znaczy, tam dwa tureckie miasta. w sumie to takie były. Dałeś ten makaron do zupy? Nie, nie dawałem jeszcze, bo jest w zamrażalniku. Kaszuby niedaleko nas. Tak, Michał napisał Kaszuby. Michałki, mam dom na Pomorzu koło Gryfic. Nigdy nie mów nigdy. Truskawki z makaronem. Aha, dobrze, już wiem. Co chciałeś? Rękawiczki? To nawet sporo mnie zwiedziliście. Na następny rok co To nie jakiś wszystko. Nie, to jeszcze nie Byliśmy jest wszystko. w wielu innych, Ale nie tylko że zbieraliśmy wtedy magnesów. jeszcze magnesy. Kolejny plan wyjazdów. Ogólnie planowaliśmy Chorwację i może będzie Chorwacja albo Czarnogóra, bo nam teraz nie Byliśmy wyszło. w Barcelonie, byliśmy w Amsterdamie, byliśmy w Tak, no to tych rzeczy byśmy w Danii. mogli wymieniać. Ale następny rok jest albo góry polskie, albo pojedziemy znowu do Chorwacji i tam w dół. To jak taki wsiowy chłop niedaleko stolicy Kaszub mieszkam. Może słyszałeś Sierakowice, Krainę Miłości? O, ja myślę, nie doczytałem. Albin, Francja jest piękna, masz blisko. Dolina Loary, zamki. Tak. Moja żona była właśnie tam.
Nie, Znaczy, nie, no ale nie, ja we byłam Francji. ja byłam, w Pirenejach Tak. francuskich. To ci powiem tak, truskawki z makaronem. Francja to jest w ogóle moje marzenie. W ogóle francuski to jest język, który mi się bardzo podoba, chciałbym kiedyś nauczyć, chociaż wydaje mi się, że się nie nauczę. Ale moim marzeniem jest Paryż. Paryż to jest moje marzenie i mam nadzieję, że się kiedyś sprawdzi. Więc chciałbym do Paryża pojechać, do Włoch, nie? Do Francji. Cześć, co robisz? Ja byłem w Chorwacji, bardzo fajnej, w Makarskiej. Polecam. Cześć, co robisz? No je naczynia teraz. Maja, fajny jesteś. Dzięki, Maja. Fajny, ale chodzi ci o wygląd, czy fajny, że o typ człowieka? I Włochy. We Włoszech się zakochałem. We Włoszech się zakochałem, jak byliśmy teraz też, bo teraz pojechaliśmy też do Włoch na ten. Byłem z 10 razy. Kurde. No to ci zazdroszczę, ale zdrowo, nie? Zazdroszczę ci zdrowo. Fajnie. Ja w ogóle kocham podróżować. Uwielbiam, uwielbiam, uwielbiam. Lubię cały czas coś innego, nie? Lubię poznawać kulturę jakąś inną, jedzenie, smaki, ludzi, język. W ogóle zobaczyć, jak inni żyją. Chorwacja nam wpadła bardzo, nie? W serce. Śmiało, śmiało. Chorwacja nam wpadła bardzo w serce. No, także jakby ktoś mówił, że jestem fajny, to wiecie, widzicie? Mówiłem, to jest mój administrator w domu. To jest mój administrator w domu. Nic się nie ukryje. Dawno live'a nie było. Jak nie było? Był live. Kiedy był? Wczoraj czy przedwczoraj? Przedwczoraj. Truskawki z makaronem robiłem. Czy twoje dzieci napisały list do... What the fuck, myję. Tak, myję naczynia. Nasze dzieci już nie wierzą w Mikołaja, ale jedno z nich ma właśnie na imię Mikołaj. Może tak. Chorwacja super, kocham Chorwację makarską i kawałek. Nie dojechaliśmy, no. Jeszcze będzie. Ogólnie do zmywarki bym to włożyła. Jak już z wami rozmawiam, to już z wami rozmawiam. Ile mają lat? Haha. Duzie. 99. O, to niech będzie, to powiemy tylko jedno. Czy przyjmujesz księdza na kolędę? Tak. Andora jest ładna latem, Rzym jest spoko, Szwajcaria zimą, a i Alpy z lotu ptaka bajka. Truskawki z makaronem, ale ty kurde jesteś jeździsz dużo. Andora to w ogóle to jest przecież księstwo, nie? Andora, byłem w Andorze. W Andorze nie ma chyba podatków, albo jest bardzo tanio. Ale czy truskawki z makaronem załapałeś też mandat taki? W Szwajcarii jak ja za 3 km. Rzym jest spoko. Właśnie ja ogólnie Włochy mówiłem, że nie, ale się zakochałem we Włoszech. Szwajcarią byliśmy w Szwajcarii, też jest piękna, Alpy z lotu ptaka bajka. No to widzę, że lubisz takie właśnie kierunki. Czy przyjmiesz księdza po kolędzie? Tak, przyjmujemy. Dusi ci tą rękawiczką, bo na coś liczy, a ty tylko te naczynia i naczynia. Jak go... Muszę wszystkich zadowolić. Żonę na końcu. Na końcu, wiecie. I Cypr polecam też. Właśnie tylko, że problem jest z tym, że jak to się mówi, bo no pies, wiecie, ja psa nie chcę zostawiać nigdzie i no i właśnie taką nie blokadą, bo to nie jest blokada, ja po prostu rezygnuję z tych kierunków. Obraliśmy taką drogę, że po prostu podróżujemy tam, gdzie mogę wziąć swojego psa, nie? Bo ja ze swoim psem jeżdżę wszędzie. Pierwszy raz po 6 latach, nie wziąłem go teraz jak jechałem nagrywać filmy do Michała Recykling, nie? Nie pokażę ci mojej lodówki, bo zawału dostaniesz. A to też zbierasz magnesy, truskawki z makaronem. Haha, zgadłem. No. Cypr i Czarnogóra. Do Czarnogóry mieliśmy jechać, tylko nie pojechaliśmy teraz z tego względu, że się okazało, że pies musi mieć badanie przeciw miareczkowaniu ciała czegoś tam. Maroko. No. Więc. No.
i Turcję w sumie. Więc dlatego no jeździmy wszędzie z psem, jeździmy w takich kierunkach, a nie chcę go brać, wiecie, gdzieś tam, nie chcę go brać, żeby w samolocie, gdzieś tam, nie chcę mu takiego stresu robić. On i tak jest, wiecie. No po prostu jeździmy tam, gdzie możemy. Syn pyta, czy jeździłeś motorem? Agnieszka, czy jeździłem motorem? Jeździłem motorynką, skuterem. Motorem jako takim nigdy nie jeździłem, takim prawdziwym, ale skuterem jeździłem. Ty jeździłaś, ty z tatą jeździłaś, nie? Egipt to tylko kurorty. Egipt to tylko kurorty. Tak, to w ogóle jest kraj, gdzie, jak to się mówi, tam się jedzie na stonkę opalać? Nie, jak to się mówi? Wakacje na pryskaną stonkę, czyli się leży tylko, nie? Ja teraz lecę do Maroko, jestem w samolocie i właśnie lecę 5 godzin. Tak? Wow. No to super, kurde. To byś miał teraz tam cieplutko, fajnie. No i to fajnie. No to szczęśliwej podróży Ci życzymy. Szczęśliwej podróży Ci życzymy i no i korzystaj, bo każdy czeka na ten urlop. To kup dużo olejku arkanowego. A właśnie, olejek. W styczniu uderzam na 40 swoją na Dominikanę. Nigdy nie byłem tak długo w samolocie. Truskawki z makaronem. Czyli ty jesteś mój rocznik, nie? Bo ty pisałeś też 37 chyba, czy 38. Ale to miało kopnięcie. Byłeś we Włoszech? Tak, byłem. W Trieście. Można zobaczyć na moim kanale, jak byliśmy teraz w Trieście. 1986. No, to jesteś o rok starszy ode mnie. Jestem 87. No jestem Katarzyna Kościele. Aha, to już ten. Ja 81. Ja w 2017 mam 8,5 lat. No i dobrze. To się ciesz, póki jesteś młoda i nie dorastaj tak szybko, bo tylko nie mów mi proszę pana. A powiedziałem pana? Wiecie, ja tak ogólnie mam z tego względu, że mnie nauczyła mama. Że wiecie, ja kogoś nie znam, nie wiem ile ma lat, to zawsze pan, pani, nie? No i tak zostało to człowiekowi. Mama nauczyła bardzo dobrze. Chociaż w Niemczech to jest, wiecie, w Niemczech to się mówi do wszystkich mówi się na ty, nie? No. No, także dziewczyno, niech ci do 18 jak najdłużej leci, korzystaj. Najprawdopodobniej jak będziesz miała 18 lat, to może już mnie nie będzie na tym świecie, kto wie. No to w sumie, wiecie, nigdy nie wiadomo, nie? Jak to napisał Truskawki z makaronem, że jak to było, że nie wszyscy... Myśleć, że że wszystko zostało, coś takiego. No ale bardzo fajnie to napisał. Mnie też się urodziłem w Niemczech. Mnie też. Ja się urodziłam w Niemczech. Wow. No to tak cię nauczyli, no bo miałaś Polaków ale chodzi, że na przykład dużo dziewczyn, Niemek i tak dalej, to mówią na ty, nie? Niebezpiecznie jest wierzyć, że coś trwa wiecznie. Niebezpiecznie jest wierzyć, że coś trwa wiecznie. No, to jest bardzo fajny Bardzo fajnie to jest akurat. Muszę to sobie... Tak? O, żona już mi to wyśle. Ale bardzo fajnie powiedziane. Ja zawsze mówię... No właśnie, truskawki z makaronem, to jest jego. Podziwiam cię, gotujesz, myjesz naczynia, wszystko robisz. Agnieszka mnie podziwia, widzisz? A ty narzekasz. Za to, że potrafię, że gotuję, myję naczynia, wszystko robisz. No, ja wszystko robię, a żona leży i pachnie. To prawda, wiecie, nie żartuję oczywiście. No ja akurat robię to, a żona akurat coś innego, nie? No tak sobie pomagamy. Ja robię to, ona robi to. Ja pracuję na budowie i tu w tej terminologii pan, pani nie ma, ale gdy jest rozmowa z inwestorami, to trzeba pamiętać, że ktoś stoi o stołek wyżej niż ja.
A właśnie gdzieś tutaj jednak mimo się tak, ja myślę, że chyba w Polsce jest bardziej, nie? Tak, chyba nawet coś jest na stołkach wyżej, to tak. No ale tutaj Ale właśnie też. ktoś mówi, że na budowie. To chyba chodzi, że w Niemczech, chyba że w Polsce. Mnie to w ogóle zdziwiło, że jak przyszedłem i mówiłem do swojego, wiecie, jak mówiłem do swojego, Tubka ci dałem i lajka, dzięki. Jak mówiłem do swojego przełożonego pan, bo mnie tak nauczyli w Polsce, bo ja pracowałem też w wielkiej korporacji, nazywa się Mendeles, wcześniej to był Wedel, później Cadbury, bla bla, więc też pracowaliśmy w takiej tej i no tam zawsze się mówiło pan, pani, nie? Nie było tak, że kierownik to się mówiło ty, a tutaj jednak do swojego kierownika mówię na przykład po imieniu, nie? Sven, mówię po prostu Sven. Nie mówię proszę pana. Jak kiedyś mówiłem proszę pana, to mnie zaraz wiesz, to mnie zaraz rąbali, nie? No widzisz. To pewnie też zależy też. No. No to byś mogła też jej powiedzieć, że nie życzysz sobie. Iga, zamienisz się numerem PESEL? Nie, no my jeszcze mamy czas chyba, ale chociaż ja zawsze mówię tak, jak ty zawsze mówisz, że nie wszystko trwa wiecznie. Ja zawsze w pracy mówię, jak się żegnam, no wszyscy mówią, że do poniedziałku, a ja zawsze mówię, że chyba, że nie wiadomo, nie? No, żona mówi jak Bóg da. Ja zawsze mówię, że chyba, bo nigdy nie jestem pewny, czy wiecie, czy dożyję kolejnego dnia. Miałem już takich kolegów w pracy, którzy byli w piątek, w poniedziałek już się nie pojawili, nie? I osoby młodsze ode mnie, raper, który śpiewa na YouTubie, po prostu poszedł w piątek do lekarza, w poniedziałek już go zeżarł rak płuc. No i tyle. Tak właśnie wygląda życie, że każdy jest, wiecie, pewny. Dlatego to, co żeś napisał, tak właśnie uderzyło mnie, że to właśnie jest taka prawda. Że nic nie trwa wiecznie. Nam się tylko wydaje. No, ale to wiecie. Może tak będzie, że pojutrze albo jutro będziemy jeszcze prowadzić live'a. A jak nie, to żona nagra jakieś zakończenie. Nie, Panie Boże, to nie. Dobra, udało mi się chyba wszystko zrobić. Jeszcze was odwrócę. Trochę. Wypiję te wino, raczej wino, tego szampana bezalkoholowego. Nie wiem, co to PESEL. No faktycznie możesz nie wiedzieć. Bo jak masz tam ile? 7 lat? Nie, 11? Już nie wiem. No. PESEL to taki numer, który ma każdy Polak. Chociaż już teraz to nie tylko Polak. Taki nasz numer. Nie, PESEL to nie jest NIP, nie? To jest numer każdego obywatela Polski. Ja pracowałem z ludźmi, którzy na pierwszą przerwę śniadaniową poszli do sklepu po napój i już nie przyszli. Za ciężko było. Ojenyś. Wiesz ile, to ja ci powiem tak. Tu, gdzie pracowałem wcześniejszej, czyli we Froście, w firmie, przychodziły chłopaki, wiesz, tacy, no taki jak ja, bo ja nie mam mały brzuch, nie mam żadnych tam bicepsów i tak dalej, ale przychodziły kozaki naprawdę takie porządne i myj. No myj. I wiecie, po 40 minutach mówili, że już nie mają lustu, nie? A przed chwilą mówili, że na siłownię chodzą. Lustu. Nie mają już chęci, że już im się, wiecie, nie chce, nie? No. Także takie osoby są, że tak wyglądają przypakowani, a jak chodzi o robotę, to po 5 minutach ich nie ma. Słucham? No. Co żona robi? No żona, dzisiaj sobota, a w związku z tym, że jest sobota, to zawsze jest sprzątanie, bo w tygodniu jest praca. No a dzisiaj taki Grundreinigung, jak to mówią się. Powszechny elektroniczny system ewidencji ludności. O właśnie, no to ten PESEL.
Jakby ktoś był ciekawy. Ej, ugotowałem. Udało się wszystko? No. On się pytał ktoś, co żona robi. No dokładnie psa tam się ze ściany, bo to widać, że tam jest, wiecie, no pies po prostu brudzi łapami i no i tak jest, że mamy sierści, że jest, że ściana jest od psa brudna, no i tak jest. Nie da się tego zmienić i żeśmy się z tym liczyli, jak wzięliśmy psa. A ty truskawki z makaronem ile masz lat? 39, dokładnie. Słuchajcie, kończę. Kończę z tego względu, że jest 10. Fajnie się gadało. Fajnie się gadało. Dziękuję wszystkim wspierającym. Dziękuję wszystkim również niewspierającym, którzy zostawili łapkę, którzy napisali jakikolwiek komentarz, którzy zostawili serduszko, ślad po sobie. Truskawki z makaronem, no ty dzisiaj dałeś czadu. Michał Recykling daje czadu. Agnieszka, tutaj twojemu synowi dziękuję. Jeszcze to poczekajcie. Komu jeszcze podziękować? Kurde, nie wiem gdzie to znaleźć. Karolina, Agnieszka, Łukasz chyba Górski, też ci dziękuję. Dorota, Marek, Mary Fis, Jan, Michałki, Izet, Perez, Majka, Adam, Kuba Temprowski, Cox, Minecraft, Reksio, Klaudia, Robert, tutaj ci też dziękuję. No wszystkim. Mała, właśnie, Mała też się pojawiła, dzięki. No wszyscy byliście. Wszyscy byliście bardzo aktywni. Pozdrów mnie, please. Tak, pozdrawiam Carmen Kubacz. Pozdrawiam Carmen Kubacz. A tak miło było. Jak coś ktoś ma Robloxa? A nie wiem, co to znaczy. Kurde, weszłam na lewe, a to koniec. Szkoda. Robloxa nie wiem, co to jest. Michał Killer. A, no tak, właśnie, dokładnie. Michał Killer. Słuchajcie, dzięki bardzo. Dzięki za to, że byliście. Dzięki za 3 lata wspólnego oglądania, bo mam ciekawe, czy jest ktoś, kto mnie ogląda od 3 lat? Nie, bo to pewnie wszyscy, większość jest nowa osób, odkąd zacząłem. Iga, tak, i pozdrawiam cię, Iga. Wszyscy, którzy mnie pewnie oglądają, to są osoby nowe. Pracujesz w soboty? W soboty tak, ogólnie bardzo dużo pracuję, ale aktualnie nie, ponieważ zmienił się trochę system, że nie mogę tyle nadgodzin robić, ale jestem pracocholikiem, jakby ktoś był ciekawy. Przynajmniej żona tak mówi, ale tak jest. Jestem pracocholikiem i bardzo dużo pracuję, ogólnie. O matko, Roblox to platforma z grami dla dzieci, na której pracują pedofili. Nie, to ja nie. Nie, no widzisz, to ja ten. Aha, Kaja, no to pozdrawiam cię, Kaja. No. Także 3 lata. Dokładnie teraz, w tym czasie 3 lata minęły. YouTube'a. Żono, kończę. Żona też się żegna z wami. Żona się z wami też żegna. A dodasz mnie? Do czego? Nie, bo to jakaś gra jest. Nie polecam tego nikomu. Jak macie dzieci, to nie pozwólcie im tak grać. No, mam nadzieję. Łukasz Górski to Marcel Tarnowski inaczej. Tak, właśnie, Marcel. Marcel, kurde, nie mam, żebym ja ciebie zapamiętał. Także jak będziesz Marcel, to pisz, że jesteś Marcel, bo ja mogę zapomnieć to imię. Jutro zablokuję tę grę córce. O, woła, proszę, głupie to. Czyli jest jakaś taka gra, to nawet nie wiedziałem. Żono, jest jakaś gra, która się nazywa Roblox. To platforma z grami dla dzieci, na której grasują pedofile. Mój nick to Izykajcia. Jutro zablokuję tę grę córce. No, to dobrze wiedzieć. Dzięki, truskawki. Fajnie, że gry... Nie, ja bardzo polecam. Serio, tam jest taki hejt i syf. Ja, widzisz, nie wiem takich rzeczy, no bo my po prostu, nasze dzieci są duże. No to weźcie to, kurde, nie wiem. Bo ja mówię, ja nie mam pojęcia o czymś takim, ale tutaj jak ktoś pisze, mówię, to myślę, że wie o czym mówią. No. W ogóle nie dawajcie dzieciom tabletów, laptopów i truskawki, dzięki za info. No, truskawki z makaronem
jeszcze tutaj uczy. Tak, nie dawajcie dzieciom telefonów, tabletów, co tam jeszcze jest, laptopów, telewizorów grających w tle. Każda jedna bajka, każde jedno oglądanie telewizji to jest cofanie się dziecka do tyłu. To jest zabijanie jego rozwoju. Koniec, kropka. Powiedziałam. Spoko, takie platformy to pożywka dla zwyroli. No, no właśnie, tylko trzeba właśnie wiedzieć. No, dobra. Dzięki Wam wszystkim bardzo serdecznie. Zagrzałem. A tu masz żona przecież. Przecież tu masz całą. Proszę, proszę wodę. Tu masz swoją wodę. Pa, idę spać. Dobranoc. Dobranoc do szklanki z makaronem. Trzymaj się, dzięki. Dzięki za dzisiejszy dzień, za ostatniego live'a, za to, że jesteś. Spokojnego weekendu, końcówki. Antoni pa, Katarzyna pa, Agnieszka pa, Iga pa, Antoni pa. Pa, pa. Pa, tak, wszystkim pa. Trzymajcie się wszyscy. Trzymajcie się, do zobaczenia kolejnego dnia na kolejnym live'ie. Zdrowia dla wszystkich, uważajcie na tą cholerną grę, czy to jest. I słodkości. I słodkości Wam życzy moja żona. Pa.